przeciwko temu, żeby władze miały w Polsce swoich więźniów politycznych, demonstracji. Dobra, dość.
Sprawa z ministrami Wąsikiem i Kamińskim odbyła się 2 Siema. przed Ej, słuchajcie, z godziny temu, z półtorej godziny temu już wlazłem sobie na telewizję Republika i kurwa jaka alternatywna rzeczywistość, no nie? Kurwa jaka alternatywna rzeczywistość, słuchajcie. No widzę, są miliony ludzi. Jeżeli chodzi o sprowokowanie, Są miliony ludzi ewidentnie. I najpierw mówił coś Sebastian Kaleta do mikrofonu, a potem mówił Błaszczak i mówił dokładnie to samo. Bardzo neutralny stosunek, umiarkowany stosunek Unii Europejskiej do tego, co się stało, do tych aresztowań chyba o tym świadczy, że jakby mamy tutaj do czynienia z... Ja myślę, że nie ułaskawi, bo po co ma ich ułaskawiać? Im się bardziej opyla mieć swoich więźniów politycznych, niż mieć ułaskawionych więźniów politycznych, no nie? Demokracji w Polsce, Ile jest ludzi? z 1000 będzie? Chodzi przede wszystkim o 20 osób, myślę. 20 osób. Działa pewne przeciwdziałania w ciągu ostatnich Kurwa, ale powiem wam, że to jest przykre, że to jest bardzo przykre, że ilu ludzi by tu nie było, to jest kurwa mega przykre. Zaczął ułaskawiać? Co? O, nieźle. Aha. No to po chuj ta chucpa cała. No właśnie, dojeżdżają jeszcze w korku stoją, tylko że to pisze telewizja Republika, no nie, więc nie wiadomo jak to z rzeczywistością. Natomiast jest bardzo przykre, że tylu ludzi dało się zmanipulować. Idąc w marszu, kurwa, w obronie interesu partii rządzącej, no nie? Straszne to jest. A jeszcze bardziej straszne jest to, że w wojnie na narrację to wszystko się łączy, miesza w taki amalgamat telewizyjnego przekazu, narracji, demonstracji, chuj wie czego. I kiedy my te 2-3 lata temu wychodziliśmy, kurwa, w obronie podstawowych praw człowieka, praw kobiet, praw rozrodczych, to w oczach bardzo wielu osób to jest to samo teraz, no nie? To jest to samo. Myślę, że to, co się w tej chwili dzieje, jest pewnym zanegowaniem, z kolei kontrneutralizacją tych działań, celowych działań ze strony rządu. Państwo słyszycie, jak bardzo gorąca atmosfera, nam się aż trudno rozmawia. Panie profesorze, tuż przed chwilą pan prezydent Andrzej Duda 17 miliardów Polaków, chyba tak. Polaków Kamińskiego i Wąsika zdecydował się ponownie wszcząć procedurę ułaskawieniową. Jak pan Zdecydowałem na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Nieźle, kurwa, nieźle. Bo ktoś musi ogrzewanie podkręcić na chacie u Wąsików. Strajku głodowego. Jaki to będzie miało znaczenie Patryk. To jest bardzo dobrze dla panów Kamińskiego i Wąsika i ich rodzin. Przyszli wszyscy Polacy. Siema Pola. Myślę, Oskara widziałem z 1,5 godziny temu w telewizji Republika, ale chyba nie live. Ania to nie tylko w obronie 2 przestępców, to też w obronie TVP. Gest wykonany ze strony prezydenta, że jest w stanie wznieść się ponad te wszystkie krytyki, te wszystkie zarzuty. Lukix wtedy to nawet w jeden dzień. Jest to z kolei, można by powiedzieć, 1 marca. oczekiwanie, a jaka będzie reakcja w takim razie obozu rządzącego? Powinien jakoś zareagować, bo to jest właśnie pójście w tym samym kierunku. Jak zareaguje pan prokurator Bodnar? Bo może Kurwa, przegapiłem Dudę wszczynającego procedury ułaskawieniowe. Konsekwentną determinacją, tak jak to określiliśmy Lol. przed chwilą, w zwalczaniu Prawa i Sprawiedliwości, próby marginalizowania jego obecności, tego, że w gruncie rzeczy dalej cieszy się największym poparciem Polaków, ale z drugiej strony, no, Siema, Ania może Nowicka. nastąpi jakiś gest właśnie w kierunku pojednawczym, nie tyle pojednawczym zresztą, co może w jakiś sposób zlikwidowania tego patu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu prawnego, jeżeli chodzi po prostu o funkcjonowanie systemu politycznego, funkcjonowanie Sejmu. Każde rozwiązanie jest tutaj możliwe. Nie dziwiłbym się, gdyby jednak okazał się większą determinacją i gdyby obóz rządzący próbował pójść za ciosem i zrobić coś jeszcze. Ej, to bez sensu, że Duda będzie ich ułaskawiał, bo to będzie deeskalowało. Nie chciał kontynuować tej polityki zemsty. O to mu tutaj chodziło, on po to wrócił. On chciał odbudować swój
negatywny wizerunek w społeczeństwie polskim, ale jedynym sposobem na to, w jego mniemaniu, to było Masz rację, Łukasz, że powinien odłaskawić i dopiero wtedy ułaskawić ponownie. No właśnie, co nas czeka w przyszłości, bo nadal Tusk nie wahał się kierować groźby wobec urzędującego prezydenta. To sprawa bez precedensu. Żaden Bez precedensu jest sprawa, żeby Donald Tusk na to się nie poważył. cokolwiek. Ale te groźby padają pod adresem prezesa Narodowego Banku Polskiego. No dzisiaj pojawiły się znowu groźby. Siema Postawienia Katarzyna G, siema Radimira. Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu. Tutaj sytuacja się nie zmieniła. No, obóz rządzący nie ma żadnego... Radimira moim zdaniem tego, co ma w nekropolia. swoim programie. Nie Nekropolia, widzimy żadnej bo strategii. Nie widzimy, żeby mają, rząd podejmował takie działania, Licharda. które są najistotniejsze dla państwa polskiego, związane z zagrożeniem ze strony No jak on się Rosji. nazywa? Natomiast Licharda jeżeli Terleckiego, chodzi o. Styl polityki to będzie to ta polityka z lat 2007-15, a sądzę 14. Polityka nocnego stróża, takiego, który nie będzie się za bardzo zajmował tym, jak funkcjonuje system prawny, czy w szczególności gospodarka. No zobaczymy, co zrobi z Centralnym Portem Komunikacyjnym, bo to będzie taki papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o realizację Kurde, muszę interesów golić. państwa polskiego, w szczególności gospodarki, odgrywania tej roli w Europie. A ponieważ, tak jak to powiedzieliśmy, nie ma tej strategii, nie widzimy, co będzie tym głównym orbitą Kurwa, no działań z jednej rządu, strony beka z no tych można ludzi, by się a z drugiej spodziewać strony właśnie, że ta naprawdę to jest polityka kurwa smutne, no to jest rozliczania smutne. będzie kontynuowana przynajmniej przez najbliższy To jest smutne, czas. że to jest wojna na narrację i na to, kto zmobilizuje więcej ludzi. Teraz jak prezydent będzie na przykład ułaskawiał. Trzeciej Drogi, którzy głosowali na program. No nie, no władza nie zmobilizuje nikogo do marszu żadnego Kiedy oni się zorientują, przeciwko że, wąsikom, no bo za raczej trudno rzeczywistość maszerować z zupełnie władzą, inna, trudno że marsz zamiast władzy dość kłótni mobilizować mamy marszem, a same od kłótnie, marszy jest opozycja, no nie? bezprawie, no i brak programu pozytywnego. Kiedy oni się zorientują, kiedy zmienią swoją postawę? Ja myślę, że już się zorientowali w dużym stopniu, głównie myślę o elektoracie PSL-u, ale myślę, że... Ktoś tam pyta, czy tutaj może w gruncie udostępnić rzeczy o lewacki polityce bełkot. polskiej Pewnie, że to może decydują udostępnić, liderzy kurwa. czterech Mordo, formacji, nie które w pytaj, tej chwili udostępniaj. sprawują władzę, a nie elektorat. Musimy, panie profesorze, kończyć nasze spotkanie. Bardzo żałuję. Pan profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Wracamy na manifestację. Oddaję głos do studia. Kazimierz Węgrzyn do głównego studia prowadzi Telewizji audycję. Republika. W czasie reformy wymiaru sprawiedliwości zostały unicestwione. Dlatego, że się w pewnym momencie Kto to jest? cofnęliśmy. I powiedzmy to sobie dzisiaj uczciwie, bo nie zrozumiemy, co się dzieje, jeśli nie Kapi, masz spojrzymy rację, że to trochę jakby no wstecz. jest okruch prawdy w tym. Pani Droszcz łaskawa była powiedzieć, że zrezygnowałem z urzędu sędziego Sądu Najwyższego, protestując przeciwko obecności tam pana Iwulskiego. Proszę państwa, to jest tylko część prawdy. Cała prawda jest taka, że zrezygnowałem, ponieważ mnie... Słuchaj, ja nie wiem, kiedy- kolegom kiedy- z kiedy Izby kończy ten live. Dyscyplinarnej Trudno mi nie powiedzieć. pozwolono sądzić sędziów, bo się przestraszono TSUE, bo się przestraszono Unii Europejskiej. Powiedzmy to sobie wprost w oczy. Jeżeli mamy zwyciężyć, nie wolno się cofać. Kto się cofa, ten przegrywa Ten i chuj. zawsze będzie przegrywał. Słuchajcie, jak oni się rozpędzą za bardzo, Nie wolno to się cofać. kurde, to jeszcze nas z Unii I wyprowadzą dzisiaj- tym marszem. I dzisiaj, Siema Big Bad Beza. kiedy Make media prawo great jest again, bez łamane kitu. i będzie łamane, bo to dopiero początek. Nie wolno się cofać. Jest taka instytucja obywatelska. Nieposłuszeństwo obywatelskie. Nie wolno ulegać przed bezprawiem. Nie wolno dać się sprowokować, ale przed bezprawiem nie wolno ulegać. I trzeba protestować tak, jak każdy może i potrafi. Ja zrezygnowałem z urzędu sędziego Sądu Najwyższego. Stać Wypierdalam mnie z na to. Polski, już bilet Niech kupiony. każdy tam, gdzie jest, w swojej pracy, w sąsiedztwie, wśród przyjaciół, Zachsoja, nie wykluczam tego. pokaże, że nie Siema, Misty. ustępuje. Nie bójmy się. Wtedy zwyciężymy. Ta władza,
która łamie konstytucję i prawo, ucieknie, posypie się jak domek z To jest kart. Mateusz Kijowski, Polska tak? Zwycięży. To jest Mateusz Kijowski. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Najśmieszniejsza rzecz na świecie. Chłop przebrany za Mateusza Kijowskiego. A propos tego nieposłuszeństwa obywatelskiego, co on mówi, to wcześniej słyszałem, jak Błaszczak mówił, że ludzie mają prawo do zgromadzeń i protestów. Szanowni Błaszczak. Przemysław Czarnek, poseł, prawnik, Kurwa! doktor habilitowany nauk prawnych. Nawet nie trzeba przedstawiać, ale jest z nami też Zbigniew Bogucki. To jest Jerzy Owsiak, tak? Zachodniopomorski, prawnik, adwokat i prokurator. Obecnie poseł. Siema, Witamy mordo, serdecznie. siema, Bardzo siema. Proszę, panie profesorze. Proszę Państwa, To jest ten Jurek Owsiak cały? kochany narodzie, powiedzmy marszałkowi rotacyjnemu Hołowni, kto tu przyjechał. Tu przyjechał naród! O kurwa. Tu przyjechał naród, O którego kurwa. pan się boi! Przed którym pan uciekł z posiedzeniem Sejmu! Kurwa, ja chcę dożyć czasów, Te płotki. chcę dożyć czasów, kiedy Dlaczego politycy pan się boi, przestaną panie mówić Szymonie naród, a Hołowni? zaczną mówić Marszałku społeczeństwo. rotacyjnym. Dlatego, że Nie, pan kontrowersyjne nie kontrowersyjne jest w tym to, Konstytucji lewacki bełkocie, Rzeczypospolitej Polskiej. Potrafi pan że nawet płakać. Nic jeszcze więcej. przed chwilą PiS był u władzy i z tą wolnością do zgromadzeń to było no tak różnie, no nie, tak różnie. W Konstytucji jest napisane, że to naród, ten naród sprawuje władzę zwierzchnią, to ten naród jest pana szefem i ten naród pan musi przeprosić za to, że pan pogwałcił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Naprawdę, chcę dożyć czasów, Ten naród, żebym już nie słyszał na tego rodzaju spędach kurwa o że narodzie. to pan jest winien temu, co dzisiaj się dzieje w Polsce. Pola i na mówi, co że na patrzy czarnych cały protestach świat. był nie naród, no i Że zajebiście. To pan wraz z innymi doprowadził do tego, że wczoraj uprowadzeni Miści, zostali trzymajcie się tam w tej przedwczoraj, Warszawie, trzymajcie się tam w tej uprowadzeni zostali z stolicy. Pałacu Prezydenckiego niezgodnie z prawem, z połamaniem wszelkich zasad, wszelkich norm i prawnych i etycznych. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, to pan za tym stoi. Oczekuję na czacie propozycji dla alternatywnego zawołania dla precz z kaczorem dyktatorem, żeby też się rymowało. Panie premierze Donaldzie Tusk i wszyscy, którzy stoicie za tym zamachem na konstytucję, Precz z na Donaldem praworządność, Archibaldem. na demokrację. Tusk do budki, to Posłuchajcie ładne, jednej ładne, rzeczy. ładne, no. Można zmieniać struktury państwa. Można obsadzać funkcje i stanowiska nowymi piastunami tych funkcji. Można zmieniać kuratorów, można zmieniać władzę mediów publicznych, ale tylko zgodnie z prawem, tylko zgodnie z konstytucją. Konstytucja! 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 Zaraz Wałęsa do nich dołączy w bluzałce. Nie można traktować sędziów powołanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jak nie sędziów. Powiedział wam to nawet ten sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na którego bezprawnie się powoływaliście wcześniej. Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych są legalnymi sędziami Sądu Najwyższego i to oni powiedzieli, że pan, panie marszałku Szymonie Hołownia, Niech żyje złamał prawo. zbrodniczy I to reżim. pan dołożył się do tego, że dzisiaj nasi przyjaciele Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik siedzą w więzieniu i my z tego więzienia ich wydobędziemy. Ciekawe, czy którykolwiek jest faktycznie... Czy między tymi ludźmi jest jakakolwiek przyjaźń. Który sprawuje władzę zwierzchnią. To są ludzie kulturalni. To nie są barbarzyńcy. To nie są ludzie, którzy chodzili po tych ulicach z wulgaryzmami na ustach. To nie są ludzie, którzy potrafią tylko krzyczeć 8 gwiazdek. Nie będziemy tego Pamiętacie, powtarzać, jak bo to są Tusk wyprowadził wulgaryzmy. te To są przeklinające kulturalni kobiety ludzie, na którzy o ulicę, Polskę ale było walczyli wtedy. przez dziesięciolecia. I pan ma ich za nic, bo pan nie traktuje poważnie narodu.
Dziękujemy wam, że tu jesteście. Pozdrowienia. Dziękujemy, że Do wspieracie więzienia. prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym, co robi. Pan prezydent Jaka podjął tam właśnie bardzo sterowinka ważne stoi pod decyzje sceną, babuszka. zmierzające do potwierdzenia prawa łaski, które zastosował w 2015 roku. Wydobędziemy naszych przyjaciół Maćka, Właśnie, może by koszulki i Wąsika, plakaty z tym Mariusza napisem Kamińskiego Konstytucja i nie zrobili, pozwolimy takie na może łamanie szare. prawa w Polsce. Nie pozwoli wam. I tak, żeby się Hołownią, napisy Kosiniaku, wybijały Babyszu, ty i ja. naród, który przyjechał dzisiaj do Warszawy w liczbie dziesiątek tysięcy, a pewnie i więcej. Bardzo wam dziękujemy. Bez kozery powiem 500. Zwyciężymy! 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 Szanowni Zwyciężymy! Państwo, docierają informacje, że podawane są takie wiadomości, że jest nas ponad 100 000, szanowni Państwo, Brawo, brawo! wielkie Są też brawa! podawane takie wiadomości, że jest nas 10 osób. A z nami jest pan poseł, były wojewoda Zbigniew Bogucki, bardzo proszę. Dzień dobry Polsko! Dzień dobry! Szanowni Państwo, Dzień oni przed dobry, wyborami byli tacy Polsko. fajni, byli tacy uśmiechnięci, mówili o konstytucji, mówili o prawie, mówili o praworządności. A co się stało po niespełna miesiącu ich rządów? Ja się odwołam do tego, o czym oni mówili, o tym prawie, którego dzisiaj nie przestrzegają, które dzisiaj brutalnie łamią. Łamią konstytucję. Stara rzymska zasada mówi, prawo to sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne. Ciekawe, czy oni tak na freestylu Teraz jadą zadajmy teraz. sobie pytanie, czy wsadzanie ministrów, posłów do więzienia, którzy walczyli z korupcją, którzy ścigali przestępców, którym na sercu leży dobro państwa, odpowiedzcie, czy to jest dobre i słuszne? Nie! Czy dobre i słuszne jest to, że opozycja, która sama o sobie mówiła, że jest opozycją totalną, dzisiaj chce być totalną władzą. Czy to jest dobre i słuszne? Powiedzcie dalej. Powiedzcie Czy dalej. wyłączanie sygnałów telewizyjnych wbrew prawu, wbrew konstytucji, przy pomocy silnych panów, Kurwa, oni tak jak powtarzają w robili kółko to to samo. tylko komuniści, jak robił to Jaruzelski, czy to jest prawo i czy to jest dobre i słuszne? I tak musimy, szanowni państwo, powiedzieć nie tym uzurpatorom, powiedzieć Hołowni i Tuskowi nie, powiedzieć bezprawiu nie, bo oni sami się nie zatrzymają, to wy ich zatrzymacie, my ich zatrzymamy, my obywatele Rzeczypospolitej. My, Rachun. naród, wolny naród ich zatrzyma. Dzisiaj jest nas tutaj 100 000 i w ten sposób pokazujemy, że tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Czy jakby to były Tu silne jest kobiety, to Polska! byłoby git. I powiedzcie, jak wrócicie. Powiedzcie, jak wrócicie do swoich domów, do swoich miejscowości, do swoich zakładów pracy, do swoich rodzin. Powiedzcie, ilu nas Nie, było. Marysia, u ciebie I nie to ma my Polski. dzisiaj mamy Co rację. kamerkę wytrzyj, to Prawo, kolorki są takie ustawione, sprawiedliwość, żeby było tak, wiesz. konstytucja, praworządność jest po naszej stronie, ale Takie zerknę przede na podgląd wszystkim większy. jesteśmy wolnymi, dumnymi Polakami Ty, i faktycznie. obronimy naszą ojczyznę. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Czekaj, zaraz ściereczkę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kurwa, A ostatnio. są z nami górale. Już naprawiam, Przyjęli do już nas naprawiam. Państwo Monika i Robert Rybka z córkami. Dominiką, Emilką, Weroniką i Karoliną. Prosto z polskich gór Zębu. Zapraszamy ich na scenę, co prawda przyjdą Co to jest razem, automizantrop? ale najmłodsze właśnie usnęło. Mam je na ręce. Wielkie brawa. Jezu. Jest profesor Mikołajczak, KKO Poznań. Zapraszam Dziecko serdecznie, panie przytaszczyli. profesorze. I jest z nami emerytowany Jest z górnik, nami. inspektor BHP, kopalni węgla Nie ma kamiennego Zbyszka. piekary Jerzy Gdzie Smok, jest, kurwa, zapraszam. Zbyszek? Są z nami studenci, Dominika Kępa, studentka prawa Pruszcz Gdański I Oskar. i Maciej Zblewski, student prawa Starogard Gdański. Zapraszam serdecznie. Kurwa, nie dali Oscara na taki Ale main dziewczyny event? tu przygotowały dla nas niespodziankę wyjątkową i myślę, że damy im szansę. O kurwa. Andrzej Duda. Wszędzie odwiedzają po kolędzie wspólnika swojego, w ten co z Chrysta zrodzonego.
Papież kochał góry, pamiętajcie. To To chyba pora, żeby zacząć odwoływać się do Jana Pawła II. Dużo wam tu nie będzie, jak przyjdziemy po kolędzie, pod progiem se postoimy, Nozecki se Naprawiłem kamerkę, naprawiłem, nie? zagrzejemy, pod progiem se postoimy, Nozecki se zagrzejemy. Hej tam spod later, spodziwek later, hej podochaje, olne wiader. Dawaj Radimira pomysł na grę, ale może mi umknąć, bo czata dużo jest dzisiaj. Polański, po co one to śpiewają? Żeby zrobić taki płynny segue do Jana Pawła II. Hej, poduchoje, leci z nawiną, za nasi dom, Kadoliną. Gra porno o Karolu Wojtyle? Najmłodsze pokolenie. Kurwa, tylko bez dzieci, proszę. Szanowni Państwo, są z nami studenci. Zapraszam Was tutaj. Jest taka gra na Steamie Dominika Kępa, Sex with studentka Stalin. prawa, Pruszcz Gdański. Można zrobić Bardzo asset flipa proszę. z tym. Dzień dobry Państwu! Dzień dobry! Bardzo się cieszę, że jest nas aż tak wielu! Proszę Państwa, przez 20 lat mojego życia ja się nie spodziewałam, że przyjdą takie czasy! O Proszę kurde. Państwa, dzisiaj w Jestem wstrząśnięta. 2024 roku my musimy walczyć o to, co od roku 89 było po prostu czymś normalnym, o wolność mediów, Studenci jak zwykle z siarą. o pluralizm medialny. Proszę Państwa, to co teraz tutaj widzimy, to bardziej przypomina sceny znane z Mińska czy z Kremla, a nie z kraju demokratycznego, jakim jest Polska. Proszę Państwa, No nie, ale będziemy słuchajcie, walczyć. porównywanie Nie się damy do Kremla i do uciszyć, Białorusi to nie jest damy kurwa się too much. Jesteśmy Polakami i mamy prawo Ciekawe, czy znajomi się z niej śmieją, mam mamy nadzieję. prawo walczyć o to, żebyśmy mogli mówić, żebyśmy mogli oglądać, żebyśmy mogli robić to, na co mamy ochotę, ponieważ jesteśmy ludźmi wolnymi. O, z tym robieniem, na co mamy ochotę, to bym uważał na twoim miejscu, młoda damo. Na spędzie PiSu zwłaszcza. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję, że jest nas aż tak wielu. Dziękuję. Pogotowie jest potrzebne. Coś się stało tu naprzeciwko. Pogotowie stoi na końcu ulicy Wiejskiej Przypięknej. Wiola Sasia, gdzie jest Wiola? Leć z drugiej strony. Przepraszam Państwa. To babuszka to Już stała tutaj pod sceną. Wiola, idzie nasza służba medyczna. Ratownik medyczny. Jest tam zapraszamy. Jest pani doktor tutaj, Katarzyna Sójka, jak dobrze pamiętam, pani poseł. Bardzo proszę, pan Maciej Zblewski, student prawa Starogard Gdański. Wielkie brawa. Pan, dawaj Maciek. Szanowni Państwo, drogie Polki, drodzy Polacy, pozdrawiam Was z całego serca. Przyjechałem do Was dzisiaj z Pomorza. To jest Bobernam. Jako przedstawiciel Bobernam. młodego pokolenia nie zgadzam się na łamanie prawa przez obecny rząd. Bobernam. Uchwały zastępujące ustawy. To jest Siłowe Bobernam. przejmowanie ośrodków medialnych, czy chociażby wyłączanie kanałów Miał świetny telewizyjnych. specjal na My nie Netflixie. chcemy takiej Polski. Kochani, nie po to uczyli nas w szkołach, że jest prawo, White Sejm, woman, Senat, white woman z prezydent, Instagram. pewien system. Uczyli nas tego, abyśmy to uszanowali. A jaki przykład daje nam obecna ekipa? Żaden. Seraki. Daje nam pełne przyzwolenie Proszę na Państwa, łamanie wszelkich seraki. zasad. Czy tak ma wyglądać przejmowanie władzy? Czy tak ma wyglądać przejmowanie władzy? Czy tak ma wyglądać Nie ma na przejmowanie to naszej władzy, zgody. pytam ja się. Bardzo się cieszę, że jest nas tak wielu i że wśród nas są osoby, które walczyły o wolność. Młody Walczą- musisz walczyły o zdynamizować wolność bardziej. młodych pokoleń. Za to Wam bardzo dziękuję. Koleżanka lepiej przekonany, dynamizowała że ewidentnie. to niedługo się skończy. Dziękuję.
Wielkie brawa, dziękujemy, pan profesor Stanisław Mikołajczyk. Jedno zdanie. Dlaczego jedno? Proszę Państwa, póki mamy takich studentów, Polska będzie wolna, piękna, silna, bogata, będzie nasza. Bardzo dziękujemy, Ja nie bardzo chcę. dziękuję, szanowni państwo. Mogę zrzec się swojej ale nie części byłoby nas za- tutaj, gdyby nie pewien człowiek, dlatego Za 5000 Ruda subów na YouTubie. Orła nie... Schodzimy. Schodzimy, gdzie jest pogotowie. To już koniec? Ale kurwa, że Oscar nie dostał main stage'a, to jest w ogóle jakiś wstyd. To jest kurwa wstyd. Siema myśleć głębiej. SMS-y, że kolejne informacje się pojawiły, że szacują 300 000, szanowni 300 państwo. 000. Tusk do budki, podoba mi się to hasło. A skoro tak pięknie mówiła młodzież, Tuskokracja, zapraszam kolejną ekipę ja tu tworzę młodych ustrój, ludzi, cały świat mam ustrój. studentów z całej Polski, którzy dzisiaj tutaj do nas przyjechali. Witamy ich bardzo serdecznie. Pęknie 1 000 000 do 18 bez skitu. Kim oni są? Nie Potrzebujemy usłyszałem. więcej miejsca na scenie. Do przodu, mały krok do przodu. Oprócz tego, że prawdziwymi Polakami. Chodźcie, jest was dużo. Stage to są wszystkich Niemców nie z znam, Platformy, to szanowni są państwo. stacje drogi krzyżowej. Więc będę wywoływać do tablicy, korzystając ze ściągi. Bartek Stasiak, zapraszam. Jest Oskar! Jest Oskar! Jest Oskar. Ej. Dlaczego się zawiesiło? Ale to u nich, bo pasek leci. Kurwa, Oskar wszedł na scenę i wyjebało wyjebało streama. Kurwa, prewencyjnie. Tusk wyłączył. Ja pierdolę, kurwa. Znowu. Wczoraj, słuchajcie, oglądaliśmy prezydenta i cyk, wyjebany stream. Dzisiaj oglądamy Oskara, cyk, wyjebany stream. Ruda Wrona rozpierdala kable Polakom. Słuchajcie, miałem kiedyś taką sąsiadkę. Mieszkałem w Warszawie z dziewczyną, no nie? I to było takie mieszkanie, że generalnie był właściciel mieszkania, ale tak naprawdę lokatorów. Brawo. Trwa w tej chwili protest wolnych Polaków. Ale tak naprawdę lokatorów szukali właściciele klubu, który był na parterze, żeby znaleźć kogoś, komu nie będzie przeszkadzało, że ten klub tam funkcjonuje, no nie? No i myśmy tam zamieszkali, no i okazało się, że znaczy już byłem uprzedzony uczciwie przez właścicieli tego klubu, Mamy informacje o wielu autobusach. że sąsiadka no nie lubi lokatorów tego mieszkania, kto by tam nie mieszkał, bo uważa to mieszkanie za przedłużenie klubu. No i w związku z tym, oprócz tego, że na przykład była w stanie wzywać mi policję o 4 nad ranem, tak hobbystycznie, kiedy ja spałem centralnie o tej 4 nad ranem, wbijała mi policja na chatę i pytała, co tam się dzieje. A ja mówię, śpię. To kiedyś odcięła mi internet nożyczkami na klatce. Taka to anegdota. Do Warszawy się udać, a mnóstwo naszych rodaków w dniu dzisiejszym do Warszawy udać się chciałoby, zaprotestować przeciwko temu, co dzieje się. Trzaskowski zrobił barykady z dzieje się w tej autobusów chwili ZTM-u w naszym i nie można kraju. było wjechać. Przypomnijmy, Miasto ten odcięte. Protest wolnych Polaków na 11 stycznia został wyznaczony w związku z tym, co działo się, jak wiemy już w tej chwili całkowicie Bartłowie mówił, u mnie z rodzinnego miasta wyjechały 2 autokary, połowa to działacze PiS-u, druga połowa popierający ich emeryci. Cieplutkie pozdrowienia z Pabianic. Pozdrawiamy Pabianice, zróbcie hałas, Pabianice! Polskiej Agencji Prasowej. No ale w ciągu najbliższych, ostatnich dni doszło wiele kolejnych powodów, dla których nasi rodacy protestują teraz Ruda Wrona. przed Gryzie kabel Sejmem, od Wi-Fi przed republikanom. gmachem Sejmu, a jeszcze większa zapewne liczba naszych rodaków chciałaby tam dotrzeć, chciałaby Wszyscy wyrazić chcieliby swoje dotrzeć. zdanie, lecz są w korkach na ulicach wjazdowych do miasta, do Warszawy. Co Będziemy w oczywiście korkach? Państwa Co w cały korkach? czas, Kiedyś informować, Polak walczył z co Niemcem dzieje na się w ulicach Warszawie, miasta, teraz korki was powstrzymują? jak przebiega protest wolnych Polaków. Mamy tam Nie swoje wierzę w to. studio plenerowe, z którym łączymy się co chwila.
Widzieliśmy już wystąpienie profesora Czarnka, byłego ministra. Dawać Oscara albo przełączam się na jakiś TVN. Będą także na pewno wystąpienia innych przedstawicieli zarówno świata politycznego, jak i świata prawniczego, którzy będą odnosić się do obecnej sytuacji w Polsce. Mieliśmy zapowiedzi, obietnice Polski uśmiechniętej, Czy TVN Polski coś nadaje? wolnej od nienawiści, Polski pogodzonej wreszcie. No i pewną próbkę tego mamy w ostatnich dniach. Bardzo jestem ciekaw, myślę, że także wy, Państwo, którzy oglądacie nas teraz, w jaką stronę rozwinie się ta cała sytuacja. Czy TVN coś nadaje? Czy polityczna. TVN coś nadaje, albo jakakolwiek Dzisiaj inna telewizja? Protest przed gmachem Sejmu, protest na ulicy Wiejskiej. Czekamy na połączenie. Nie, TVN ma to raczej w piździe. W tym momencie jakieś niewielkie problemy Dziękuję za followa na z Twitchu, naszymi Radek. łączami, ale za chwilę wrócimy z transmisją z Nigdzie nie bezpośrednio wrócicie. sprzed gmachu Sejmu. 11 dzień stycznia. Zobaczymy, jak za lat kilka data to będzie opisywana w podręcznikach historii, czy będzie to Dzięki Radek za suba. najnowszej, w dziejach najnowszych Polski. Wszystko okaże się w ciągu najbliższych być może tygodni, być może miesięcy. TVP Info nadaje? O, dobrze mówisz. Ale czy TVP Info obejrzę w internecie bez kraju? Przypominam, bez- że w dniu, we wtorek. Słuchajcie, jest foliarska telewizja miało nadaje, miejsce emisja TV. Aresztowanie, Co wy na to? zatrzymanie posłów Kamińskiego i Wąsika, którzy jest Siema, już Damianek, znane siema. połączenie z redaktorem Piotrem O, jest Lisiewiczem. połączenie. Halo Piotrze? Słyszymy się, jesteśmy tutaj głównie blisko placu. Siema, Astrogator. Ten tłum ciągnie się i nie chce się skończyć. Wszyscy pozdrawiają Telewizję Republika. Możemy... Od wszystkich Wszyscy dookoła pozdrawiają Telewizję słyszymy to Republika. samo. Oszacowana liczba 100 000 padła. Trudno z tego miejsca, w którym jesteśmy, to powiedzieć. Może Państwo by się wypowiedzieli, dlaczego przyjechaliście i skąd jesteście i... Bydgoszczy. Bydgoszcza. Z Bydgoszczu. Tomasz Mazowiecki. Tomasz Mazowiecki mamy. Kęty. Oświęcim. I Kęty Oświęcim. Pozdrawiam wszystkich wolnych Polaków! to był święty Jan. Ale należy jak gdyby pokazać Myślałem, że ona śpiewa. wobec tej władzy, która posługuje się tyranią, nie liczy się w ogóle z pozostałym elektoratem PiS-u i próbuje robić wszystkie rozwiązania, które prowadzi siłowo. Jest to niezgodne z prawem i my wyrażamy tutaj swój sprzeciw. To jest zamordizm! Tak, to jest zamordizm! Nie dajmy się Polacy, nie dajmy się polskiej naszej ziemi, że nasze problemy. Z reżimem Tuska! I ten rząd jest Polska! To po prostu zmieni się. Tak. Tu Bruksela, tu Polska i żaden Niemiec nie będzie nami. Właściwie nie trzeba tutaj zadawać Siebaton. Myślimy to samo i wszyscy Siebaton. mówimy to samo. Mamy ludzi z całej Polski, z najróżniejszych miejsc. I niepokoją się losem, gdzie Ale podoba mi się, mam nadzieję, że się przyjmie to, że to są wolni Polacy, no bo od takiego uważania się za wolnych Polaków to już kurwa krok do grubej folii. Krok do wolnych Słowian. Tusk pierdzi w druta. Polska, to pytanie zadane przez premiera. Żeby to pytanie zadane przez premiera Jana Olszewskiego pojawiło się tutaj na... Coś jeszcze chciałbym z Państwa zabrać głos, proszę bardzo.
Jak Państwo myślą, to proszę bardzo, jesteśmy na żywo w telewizji. Będziemy przyjeżdżać, kiedy tylko będzie potrzeba. Jesteśmy siłą. Tak, jest siła, w narodzie siła. Wierzę jej. Wierzę jej. Orła nie No i pada pokona! okrzyk, okrzyk manifestacji. Bruna, orła nie pokona. Orła nie To hasło, pokona! które wyszło jest wszędzie, jest w całej Polsce i Ale chaotic. Chaotic. This is chaotic. wszyscy rozumieją tą aluzję do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, do stanu. Ty, foliarze mają lepszy stream niż... A, jednak nie. Kurwa, teraz to mi internet odcina. Rozumieją, nie ma na to zgody. Jeśli Donald Tusk myślał, że Aha, ci tak stoją bez tego. Rozumiem. A czy TVP Info nadaje na YouTubecu? Nie bardzo. słyszymy się? A jak, mordo? Bo mówisz, że jesteś w okolicy Placu Trzech Krzyży. Na stronie TVP Info? Za mną, kto z Państwa jeszcze chciałby coś powiedzieć, to proszę bardzo. Jesteśmy z Bydgoszczy. Z Bydgoszcza. Bydgoszcz jest za wolną Polską. Nie Rudego. Wolne media! Wolne media. Wszystkim wolnicy. Na dobre czasy. Konstytucja. Wypuścić więźniów politycznych! Więźniów politycznych! Wypuścić więźniów politycznych, to hasło tutaj się pojawia, wszyscy zdają sobie. Wypuścić więźniów politycznych. Słuchajcie, wypuścić. Zniesienia kary dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest raczej pewna. To kwestia ich mandatów poselskich dalej pozostaje nierozstrzygnięta. No Melvin, Podczas tak, ja już dzisiejszego mówiłem o tym, że wystąpienia strasznie w smutne Pałacu jest to, Prezydenckim prezydent po Andrzej pierwsze, Duda że masz tylu wspomniał ludzi o tym, że zmanipulowanych według do tego niego stopnia, Mariusz że Kamiński i Maciej Wąsik wychodzą na ulicę w dalej interesie stosowani, partii. To dalej jest mają kurwa, mandaty, to jest dalej kurwa naprawdę dysponują, smutne, no nie? dysponują Plus to, że faktycznie oddolne protesty, swoją powinnością chociażby poselską. związane właśnie Natomiast, z kiedy dostaniemy prawem do aborcji, sprzed sprzed 2-3 wiemy. lat. To się okaże w najbliższym czasie. Wiemy na pewno, że jeżeli chodzi o pana Mariusza Kamińskiego... Wielu to osobom został zdają określony się, jako jakby były dla wielu poseł, w osób, związku z czym, to jest tutaj ten to jest to mandat samo, no z nie? pewnością To jest to nie samo. jest O, już Kaczyński chyba utrzymany. tam W się przypadku Macieja Wąsika to postępowanie wtarabania. dalej się toczy. Też istotną wypowiedzią pana prezydenta podczas dzisiejszego jego Dawać prezesa. Wystąpienia w Pałacu Prezydenckim była kwestia związana z dzisiejszymi marszami, które już zaczęły się pod Sejmem. No i tutaj pan prezydent apelował o to, aby przebiegały one możliwie spokojnie. Siołek sprzed Pałacu Prezydenckiego, bardzo dziękuję za te informacje. Przenosimy się przed Sejm, tam przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Demokracji się boją, dlatego dzisiaj od rana tutaj były tabuny policjantów, Hajta Jaro wchodzi. samochodów policyjnych, pojawiły się nawet barierki wokół Sejmu, Dobra, których młody, Hołownia dawaj tu mówił, że mikrofon. je demontuje. Ale oni się boją demokracji, boją się suwerena. Zwyciężymy? Moi kochani, w ostatnich dniach mieliśmy szansę obserwować Sprytne, że wybrali gorszące taką ciasną ulicę. sceny w mediach, jak tam pod Sejmem. Sienkiewicz, jego funkcjonariusze z Tuskiem na czele przejmują nielegalnie publiczne Bez media kitu po to, by beka, że pozbawić najlepszą relację ma ta telewizja, przeciwko której protestują tak naprawdę. Słuchajcie, utworzyli sobie na WhatsAppie taką grupę i tam napisali coś takiego. Ci, którzy uczestniczyli, prawnicy, którzy w tym uczestniczyli, różni działacze Platformy w tym przejęciu nielegalnych mediów, tam napisali takie oto słowa.
Kaczor Wiem, rucha że kota. pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 osób niż dowód na bezsilność władzy. Niech usłyszą krzyk 300 000 osób, bo to jest nasz wspólny krzyk o wolne. To Rafał Bochenek, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Na razie jeszcze zanim zacznie przemawiać Jarosław Kaczyński na marszu właśnie Prawa i Sprawiedliwości przed Sejmem. A w TVP Info teraz goście z gorącym komentarzem. Mecenas Jacek Dubois. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wróćmy jeszcze do sprawy ułaskawienia, powtórnego ułaskawienia skazanych Właśnie, co z tym polityków ułaskawieniem? Kamińskiego i Wąsika. Jeśli obaj, gdy już obaj wyjdą z więzienia, wyjdą z aresztów, jaki będzie ich status prawny? Oni automatycznie znów staną się posłami? Nie, absolutnie nie, ponieważ z chwilą wydania wyroku skazu... Najlepsza jest akcja taka, że Kaczyński mówi, że jak ci będą mieli wygaszone mandaty, to żeby nikt nie... Żeby te kolejne osoby, które są na listach z PiS-u, nie wchodziły na nie. Bo wtedy PiS będzie miał narrację, że Sejm jest bezprawny. Oczywiście ta narracja też nie ma sensu. W sensie umocowania prawnego, no bo Sejm nie musi być zapełniony, mogą być 2 mandaty nieobsadzone. Ale zawsze daje im to podstawę do jojczenia, że... Ale właśnie, czekaj Gamer Girl, czekaj, bo właśnie. A Pawłowska mówi, że ona i tak wejdzie. I ona to pierdoli, co jej teraz Kaczyński i Tusk będzie narzucał. Więc Pawłowska po zdradzeniu Lewicy dla Gowina i zdradzeniu Gowina dla PiS-u teraz zdradzi PiS dla siebie. Albo dla kogoś innego. I być może na przykład wróci do Lewicy, kto wie. Albo nie wiem, do PSL-u na przykład sobie przejdzie, no nie? Bo czemu nie? Dziecka, a nie argumentacją poważnego prawnika, dlatego, bo jak gdyby to, co mówi pan prezydent... A Smoczers jeszcze dopisuje, że Pawłowska uzasadniła to tym, że nie może zawieść wyborców. Fair point, fair point, fair point. Jeżeli chodzi natomiast o przywrócenie temu pewnego logicznego porządku, to pan prezydent nieudolnie próbował ułaskawić osoby skazane nieprawomocnym wyrokiem, czego prawo nie przewiduje. I Sąd Najwyższy powiedział jasno, że ta nieudolna próba z 2015 roku nie spowodowała żadnych skutków prawnych. I to jest jak gdyby... Kurwa, otworzyłem tego tweeta z transparentami. No kurwa, jest nieźle. Najwyższego. W związku z tym postępowanie karne toczyło się dalej i doszło do prawomocnego skazania. No i w momencie, kiedy następuje prawomocne skazanie, pan prezydent może skorzystać z prawa łaski, więc nie możemy mówić o ponownym prawie łaski, tylko pan prezydent korzysta... Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy czego pan głód. prezydent na tamtym etapie zastosować nie mógł, natomiast w tej chwili przepisy są jasne. Pan prezydent po każdej... Albo Pawłowska do Konfederacji, dobrze mówisz, Brzydek. ...orzec o akcie łaski, który dotyczy... Czemu na Jarka oddali do studia? No bo Jarek... A właśnie, no bo tam się przedłużało. O kurwa, śpiewają teraz, ty! z którego ma on w tym momencie... Tu chłop coś gada, a tam śpiewają. Co dalej z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem? Odwołam się znów do pańskiego prawniczego doświadczenia. Jak teraz wygląda dalsza procedura? Kiedy mogą wyjść na wolność? Znaczy w tym momencie pan do sądu... Ale jaja. Ale jaja. Dymiarka, jazda! Ja też stoję, tylko nie widać.
Wyklęty, powstań ludu, Myślicie, że jak będę śpiewał międzynarodówkę na hymnie, to mogą mi zrzucić streama? Wyklęty, powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. PDW, dzięki gamer. Bój to będzie ostatni, krwawy skończy się trud. Po hymnie. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w obronie wolności, w obronie praworządności. A prezes już mówił w końcu, czy po hymnie dopiero? Ale jesteśmy też i wiemy już dzisiaj, panie prezesie, że Telewizja Republika ma panie prezesie. wyłączany sygnał, ten, który idzie naziemną telewizją. Ma wyłączane dekodery. Są problemy z odbiorem Telewizji Republika, dlatego pojawił się tutaj spontaniczny pomysł, że po tych wszystkich... A to nie jest tak, że jak oni kurwa nadają tam przez Skype'y do tej telewizji i przez komórki i jak zbiera się tłum, to generalnie sygnał jest gorszy? Że są trudności z sygnałem, podobno trudności, ale nie wierzymy, szanowni państwo, w przypadki. Dlatego każdy z nas ma telefon. Już teraz robimy sobie zdjęcie, filmiki, zamieszczajmy na naszych social mediach z hashtagiem z dopiskiem Już 500 000 mówisz? wolnych Polaków. Tak docierajmy do wszystkich ludzi, aby dowiedzieli się o tym wielkim, historycznym proteście, o tym nielegalnym działaniu władzy Tuska i jego koalicjantów. Szanowni państwo, dzisiaj prawie 200 000 ludzi pod polskim parlamentem, kolejne kilkadziesiąt tysięcy ludzi dojeżdża do nas i będzie powoli gromadziło się również pod kancelarią premiera. Mamy Ale takie że kurwa nie obejrzałem Oskarka i nie obejrzałem prezesa, to nie wybaczę im i sobie. Gromadzą się po to, by zaprotestować przeciwko temu kłamstwu, nieprzyzwoitości, temu oszustwu. A jaki mają hashtag? Władzy Platformy Obywatelskiej, Protest wolnych Lewicy Polaków to i jest ich Trzeciej hashtag? Drogi. Trzeciej Drogi, która okazała się nie nową jakością, ale trzecią kadencją Tuska. Ruda Wrona! Orła nie pokona! Ruda Wrona! Orła nie pokona! Ruda Wrona! Orła nie pokona! Protestujemy my tutaj w Polsce, jesteśmy oburzeni, miliony Polaków jest pozbawianych prawa do rzetelnej informacji, ale również tym, co się Prawa dzieje do w Polsce, rachonia. oburzone są światowe media, zagraniczni Ale no właśnie nie wiem, czy Mati i dzisiaj Jarek już nie mówili wtedy, jak były te kłopoty i my się przyłączyliśmy na TVP? To czy oni już nie zabierali głosu? Ktoś widział może? Polaków. Powitajmy mocnymi brawami naszych przyjaciół z Chorwacji i z Hiszpanii. Mocne brawa! Tak zwana pisowska międzynarodówka. Jarka jeszcze nie przemawiał, to dobrze, to dobrze. Dlaczego Wrona? Bo jak był stan wojenny, to była taka instytucja jak WRON. Rzetelna informacja, telewizja, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Telewizja Trwam, oglądajcie cały czas. W Polsce.pl również na bieżąco będzie relacjonowało i relacjonuje to, co się dzieje. Mam nadzieję, że również inne wielkie media... Więc oni tutaj się odnoszą do stanu wojennego. Raz, że Wrona, bo WRON, a dwa, że nazywają ich koalicją 13 grudnia. Dotychczas w TVN-ie szlabanu, próby blokowania, Trójoka Wrona smoka nie pokona, jo. manipulacji i kłamstwa. Dzisiaj z telewizji publicznej... Ale przynajmniej się poteleportuje po różnych uniwersach. Dlatego dzisiaj tak licznie spotkaliśmy się z naszymi liderami. Jest wśród nas pan Może i nie ma żadnych supermocy, ale se podróżuje po multiversach. Tak jak Gosia Duszak. który w związku z tym... No właśnie, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Kilku tygodni chciał do państwa wygłosić kilka bardzo ważnych słów. Proszę panie premierze. Ziele, a to jest ta sama studentka, co była wcześniej na scenie? Szanowni Państwo, ja przede wszystkim muszę podziękować i każdemu z Bratu. Was, którzy tutaj przyjechali w ten zimowy, nieprzyjemny dzień powszedni,
jest nas tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale gdyby to przeliczyć na piękny dzień, na wiosnę czy w lecie, to można powiedzieć, że byłoby 2 razy więcej, a może 3 razy więcej. Panie prezesie, bo jesteśmy tu z miłości do... Rachonia. Z miłości do... Z miłości do... Jarek nie Tak lubi, jak mu jest, przerywać. Polskę kochają także inni. A o Polskę, szanowni państwo, tutaj chodzi. Karolinę My Opolskę z mówimy, Nowych Wiadomości. wolne media, które są w tej chwili niszczone, chcą mieć tutaj monopol. My mówimy Już 900 000? praworządności, łamanie konstytucji, deptanie prawa. Tak, to wszystko jest prawda. 900 My 000 to mówimy, chyba z tymi, co zostali w taki domach. marsz przez wszystkie instytucje, które mają charakter kontrolny wobec rządu, które zostały tak Emotki Antonio miały być w tym czasem tygodniu, lepiej, a to czasem oznacza, gorzej, że będą ale w właśnie przyszłym. po to, żeby władza była kontrolowana. To Cytując też Donalda jest w tej Tuska, ja chwili wam w to trakcie. ślubuję. A jeżeli wziąć pod uwagę ich zapowiedzi, to tak, mają zamiar wszystkie te instytucje zniszczyć albo przejąć, a w ostatecznym rachunku zniszczyć także urząd pana prezydenta. I na to my nie możemy Też bym chętnie pozwolić, zniszczył urząd ale pana przede prezydenta. wszystkim Myślę, że musimy urząd wiedzieć, prezydenta po jest co to zbędny. jest. Czy to jest tylko taka ich żądza władzy, żądza powrotu do tej sytuacji, bo taka sytuacja w Polsce już była za ich rządów. Sam o tym mówiłem kiedyś, uzasadniając wniosek o wotum nieufności dla rządu Tuska. Sam o tym mówiłem. Tak, powtarzam, było. Ale tym razem chodzi nie tylko o to. I jest bardzo, bardzo ważne, żeby Polacy to wiedzieli, zdawali sobie z tego sprawę. Tym razem chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył 2 elementy. Tak zwany plan Marszala. To znaczy praktyczną likwidację Marszała, Michała naszej Marszała. ojczyzny jako państwa polskiego. To Tak, są ta w zielonej plany czapce to szydło. europejskie. Te plany nowej konstrukcji Unii Europejskiej, gdzie poszczególne państwa, ale oczywiście według pewnej hierarchii, w której my w tej chwili wysoko nie stoimy, bo jesteśmy niegrzeczni, a poza tym jesteśmy za duzi, za szybko się rozwijamy i po prostu zmieniamy w ten sposób geografię gospodarczą i polityczną Europy. Tego ci najsilniejsi sobie nie życzą, ale przede wszystkim ci najsilniejsi życzą sobie tego, by cała Europa, cała Unia Europejska została im bezpośrednio podporządkowana. Każdy może dzisiaj jakoś zdobyć dokument Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie to wszystko jest dokładnie opisane. I to jest naprawdę groza. No Kaczyński My mówi mamy tak, jak tutaj mówi Szmat, stracić podobną wszelkie narracją co uprawnienia alt-rightowcy. Właściwie we wszystkich ważnych No bo to dziedzinach się przykleja, no. życia społecznego, politycznego, łącznie z polityką zagraniczną, polityką obronną, obroną granic. Czy to będzie państwo, to będzie, proszę państwa, teren zamieszkiwania Polaków. I to jest ten pierwszy element. Ale jest i drugi, o którym trzeba wiedzieć, czy trzeba o tym ludziom mówić, bo co tu dużo mówić, często nasi rodacy tego nie rozumieją. Spoko, foliarstwo w mainstreamie, To jest świetnie. plan wielkiego okradzenia Polski i Polaków. I depopulacja. Wielkiego okradzenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to jest wielkie okradenie, wielkie obniżenie stopy życiowej Baza. i całkowicie uzależnienie w sensie gospodarczym od Niemiec. To jest przejęcie także wielkiej części naszych zasobów, które mamy w Banku Narodowym. Stąd atak na Bank Narodowy. Stąd Wprowadzenie euro co próba prawda nie ma sensu. przejęcia I tutaj ma rację, tej ale nie niezwykle słyszałem też, ważnej żeby ktoś chciał instytucji, wprowadzać w której euro. Mamy dzisiaj już blisko 200 miliardów dolarów zasobów. To jest, szanowni państwo, także zespół Roller? Nie różnych wiem. posunięć w dziedzinie gospodarczej, w tym w dziedzinie energetyki, Bez kitu które są Polański. przygotowywane po cichu w różnych miejscach, w tym także w Unii Europejskiej, ale nie tylko w Unii Europejskiej, które też nas całkowicie uzależnią. Polska jest dzisiaj krajem niezwykle atrakcyjnym, jeśli chodzi o inwestycje Wszystko. zagraniczne, także te najbardziej On tu przyszedł nowoczesne. powiedzieć, kurwa, I program chodzi wyborczy. O to, żeby nam to zabrać, bo jeśli nie będziemy mieli własnej energii, czystej energii,
to nie będziemy już atrakcyjnym terenem dla inwestycji. I dobrze, to jest jebać inwestycje. naprawdę wielki plan, tylko że nie polski plan, to niemiecki plan. To po części jakiś także francuski plan, ale to jest plan przeciw nam. I jeśli dzisiaj protestujemy, jeśli dzisiaj zebraliśmy tutaj takie wielkie Jeżeli to tłumy, pomysł Zinedine pamiętajmy, Zidane dla Polski to jest dopiero francuski plan. pierwszy raz. My będziemy musieli robić to wiele razy, bo my musimy tą wielką bitwę o Polskę suwerenną, niepodległą, mającą wielkie szanse dla narodu jako całości, ale takie Naród wielkie inwestycyjny. szanse dla każdej polskiej rodziny wygrać. Musimy zwyciężyć. Musimy obronić Polskę. No jak musimy, no to już trudno. Właśnie, nie ma nic o Rosji jako zagrożeniu, nie ma nic o Jeśli Wąsiku. mamy wygrać, to musimy zmienić tą władzę, bo ona jeszcze nawet Ale nie, miesiąca faktycznie, rządzi. ciekawe jest to, że zagrożeniem są tylko Niemcy, a nigdy Jeszcze Rosja. jest do pierwszego miesiąca Ale ich myślę, że rządów, bo ten rząd Rosja może się 13 pojawić, jak grudnia. zaczną mówić I wprost to o jest Tusku. bardzo charakterystyczne. Oni sami Bo ma zdjęcia z słyszeliście o Putinem. tym, rozmawiają o tym, że no cóż, tu są pewne elementy stanu wojennego. Więc to jest bardzo charakterystyczne i bardzo symboliczne. I my, szanowni państwo, tą władzę, która przed realizacji tego planu musimy zatrzymać, a w odpowiednim momencie przy pomocy kartki wyborczej zmienić. I to tak zmienić, żeby już nie mogła wrócić. Na To amen. nie jest polska władza. Wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączy na amen. Polska władza broni polskich interesów. Niemieccy sędziowie z CUE, kiedy ich pytają o to, jakie są ich cele, odpowiadają: utrzymać państwowość niemiecką. Kto tam na czacie A co napisał Infinite odpowiadają Jest? ci ludzie, którzy już bezprawnie od lat tam siedzą, bo Polaków tam w tej chwili nie wpuszczają, więc są ci dawniej wybrani? Co oni robią? Wpisują się we wszystko, co jest przeciw Polsce, Infinite Jest co mówisz? jest przeciwko naszej niepodległości, co łamie traktaty europejskie. Dzisiaj w gruncie rzeczy w Unii Ja też, Europejskiej ale ostatni raz czytałem to obowiązuje tylko jedno już prawo. 2 miesiące temu. Kto Mam dosyć silniejszy, długą ten przerwę. lepszy. Dobiłem do Żadnego 200 innego stron. prawa już nie ma. My musimy być w Unii Europejskiej, ale musimy doprowadzić do tego, by to była organizacja, gdzie obowiązuje prawo, obowiązuje równość państw. No masz rację, Polański, on tutaj kurwa jakiś program wyborczy uprawia. I obowiązuje też zasada pomocniczości, która jest tak bardzo często głoszona i zapisywana w traktatach, to znaczy, że do góry tam, do władz Brukseli Panie idą prezesie, tylko Wąsik. i wyłącznie te sprawy, które Panie na prezesie, poziomie Kamiński i państwa, Wąsik czy niżej i TVP. samorządu wojewódzkiego, Panie czy prezesie. powiatowego czy gminnego nie mogą być załatwione. Tak to powinno wyglądać. Co tam robi a dzisiaj Piotr Franceski wszystko za próbuje Błaszczakiem? się przenieść tam do góry. To jest pomysł z jednej strony fatalny, wręcz zbrodniczy, ale to jest pomysł także niewykonalny, który doprowadzi do tego, że Unia Europejska, że cała Europa popadnie W kałabanie. Wielki kryzys, który będzie nieszczęściem dla wszystkich europejskich narodów. My tu bronimy, proszę państwa, Polski, I chrześcijaństwa. bo to jest nasz główny obowiązek. To jest główny Na obowiązek chwilę go Polaków. wcześniej nie dali Ale my Brifajo. bronimy także narodów Europy przed tym ideologicznym nieszczęściem i przed tym, że wraca dzisiaj niemiecki imperializm. Przed Niemcami roller PK. Jeden z przedstawicieli, można powiedzieć proroków tego nowego imperializmu niemieckiego, niejaki Weber, powiedział niedawno: popieramy wszystkie działania władz polskich. To jest bardzo charakterystyczne. Powtarzam, próba wielkiej pacyfikacji Polski, Błaszczak, ale bym polskiego opierdolił hot obozu doga. patriotycznego, polskich patriotów nie może się udać. I Dlaczego za dzisiejszy Błaszczakiem dzień stoi pokazuje, Piotr Franceski, że powiedzcie jeśli mi? pójdziemy tą drogą, to się nie uda, to zwyciężymy.
Jo, masz rację, Mat. Zaraz będą spotki wylatujące z Rize. I proszę Państwa, kończę jednym wezwaniem. Kiedy będziemy Was tu zapraszali do Polski, czy może w inne miejsca, jeszcze raz, to Zdjąć buty. przyjedźcie, bądźcie i namawiajcie innych. Musimy walczyć także w ten sposób, chociaż ta ostateczna bitwa musi odbyć się przy urnach wyborczych, które powinny być przez nas Siema, Krzysztof. bardzo dokładnie pilnowane, bo jak to było w tych wyborach, tak naprawdę i tym referendum, tak naprawdę nikt nie wie. Nie postuluję tutaj nieuznawania tych wyborów. Stwierdzam tylko, że w bardzo wielu wypadkach nie było tajności wyborów, mogły być różne nadużycia i tu też jest potrzebna ta ogromna mobilizacja. Szanowni Państwo, czeka nas Mobilizacja. czas trudny i wielki, ale jeszcze raz powtarzam, bo to ciągle trzeba powtarzać, zwyciężymy. Nie, nie ma chyba tak dużo ludzi. Zwyciężymy! Raczej tych 300 000 nie ma. Szanowni Państwo, wielka prośba. Szanowni Państwo, Pan Prezes jest z nami i będzie z nami jeszcze długo dzisiejszego wieczoru, ale prośba jest o nieużywanie pirotechniki. O. A osoby, które będą odpalać Przyjdzie race, policja. zostaną usunięte z demonstracji. To jest ogłoszenie ważne i zobowiązujące policję do tego, by takie osoby usuwać. To są prowokatorzy, to nie są uczestnicy protestu wolnych Polaków. I szanowni Państwo, Polacy przekazujcie sobie zniewoleni w tym tłumie, przez że lobby za chwilę producentów wyruszymy pirotechniki. pod kancelarię prezesa Rady Ministrów w spontanicznym marszu. Pod kancelarię prezesa Tuska. Ruda Wrona! Bardzo mi się podoba ten Wyszyński na chorągiewce. A wiecie, że Wyszyński swego czasu korzystał korzystał z... Kurde, przegapiłem tego followka na Twitchu. Tak jak Ruda Wrona Orła W każdym razie dziękuję za niego. Tak po każdej nocy Wiecie, że Wyszyński przychodzi korzystał dzień, swego czasu z bioenergoterapeutów? burzy. Wychodzi O, słońce. Misza, siema. Tak i szanowni Państwo, ten mroczny, ciemny, ponury czas baraszkowania, łamania prawa konstytucji przez Tuska i TVP jego ekipę nadawało całą również wypowiedź się Kaczyńskiego? No skończy. właśnie. I nastanie czas prawa i sprawiedliwości. Zwyciężymy? Właśnie, zapewne gdyby było odwrotnie, to byłoby odwrotnie. W sensie Tuska też by na pewno TVP stare całego zapodało. Na pewno zwyciężymy, Aczkolwiek ale też to chyba nie ma co zawsze. wpadać w te takie Rozpoczyna się dualistyczne, od tych popisowe najmniejszych narracje. komórek społecznych, jaką Mi się jest wydaje. rodzina. I jakże ważne dla nas mężczyzn jest wsparcie naszych żon. I tu takie dwie mocne kobiety, silne kobiety, żony są wśród nas. Matki, żony i kochanki. Witajmy je burzą oklasków. Siema, Jor, kamarada. Roman Wąsik i Barbara Kamińska. Drogie panie, prosimy o kilka słów. Przede wszystkim, szanowni państwo, bliżej mikrofon. Chciałabym państwu bardzo podziękować, że jesteście tutaj z nami. Przyszłyśmy tutaj z No co ty Basią, się jej wpierdalasz z drugim mikrofonem? żeby państwu bardzo podziękować. Widziałyśmy się, miałyśmy okazję widzieć naszych mężów raz i to samo chcą powiedzieć od siebie dla państwa. Ale wiecie co, z drugiej strony pomyślcie też o tym, że ja myślę, że TVP pokazuje wypowiedzi Kaczyńskiego nie tylko dlatego, że tak jest demokratycznie i żeby pokazać, że są inni niż stare TVP, które nie pokazałyby Tuska, ale też zauważcie, że Kaczyński ostatnio, no zwykle jak coś mówi, to zawsze mu coś kurwa takiego, no właśnie, żeby pokazać jak jest odjechany, bo on zawsze coś takiego odklejonego ostatnio mawia, no nie? Albo krzyczy na Tuska, że jest niemieckim agentem, albo krzyczy na dziennikarzy i nie odpowiada na ich pytania, albo opowiada publicznie o tym, że nie widział gestu Kozakiewicza
Kamińskiego i że to jest manipulacja. Więc gdybym ja miał teraz robić propagandę, ale subtelną propagandę w nowym TVP, to bym kazał pokazywać każdą wypowiedź Kaczyńskiego na żywo, jaką by się tylko dało. Zostali uwięzieni za uczciwą pracę, zostali uwięzieni za ściganie korupcji. Nie możemy na to pozwolić, aby uczciwi ludzie siedzieli w więzieniu. Ej, to jest żona Kamińskiego? Pilnujmy, aby wrócili wreszcie Bo do kurde- nas. Pilnujmy, aby wrócili do swoich obowiązków i do swoich Ona jest rodzin. podobna do niego. Bardzo dziękuję tutaj wszystkim państwu. Dziękuję, że możemy zabrać głos tutaj. Z rysów Wiem, że twarzy. Mężowie Maciek Właśnie nie, to nie jest poważnie Wąsika, to do jest... tego, aby podziękować za wsparcie. Na pewno Wąsika? Bo słyszeli to, czuli się dzięki temu silni. Nie przyjmują posiłków razem z Mariuszem. I to, Okej, dobra, gdzie słyszą Wąsika, gdzieś no. w radiowęźle, że są państwo z nimi, napędza ich i daje im naprawdę dużo siły, że oni przetrwają i wyjdą. Bardzo dziękuję wszystkim państwa. Oni są silni wami i pilnujmy, aby wrócili do nas. Chciałabym oddać głos Basi, która powie od siebie kilka słów. Dziękuję państwu za wszystko. Dziękuję. Tak, dobra, to było Roma Wąsik. Także cofam zarzuty o grę o Tron. Szanowni Państwo, jestem Barbara Kamińska, nieznana Państwu dotychczas i takiego celu nigdy nie miałam, żeby znać więcej osób niż kilka najbliższych przyjaciół. Natomiast mojego męża, Mariusza Znam. Kamińskiego, Natomiast mojego męża znam. znacie przecież Państwo wszyscy. Wiele różnych próbowali zarzucić mu przywarów, chcieli go upokorzyć, mówili na niego złe słowa, ale nawet Bez kitu, Platforma kurwa, Andrzej Poczobut. i im podobne Kurwa. partie i im podobni ludzie nigdy nie mogli powiedzieć tego, że Andrzej mój Poczobut, mąż jakby to jest widział, to by... nieuczciwy. Nie mogli nigdy powiedzieć tego, że Nigdy. kradnie. Nigdy. Proszę Państwa, wszyscy wiecie doskonale, że w dniu 9 stycznia 2024 roku mój mąż i Maciek Wąsik zostali w sposób bezwzględny i brutalny zamknięci w Marysia, więzieniu. nie wiem, bo nie wiem jaka jest Władza skala porównawcza. Przed strachem przed państwem właśnie przewiozła niezwłocznie w dniu dzisiejszym naszych mężów Mariusza Kamińskiego do aresztu, do zakładu karnego w Radomiu, a Macieja Wąsika pod Ostrołękę. Rozdzielili ich w sposób celowy. Droga na Ostrołękę. Bo widać, że jeżeli cokolwiek może w Polsce się zmienić, to tylko Nie chciałbym, dzięki Marysia, nie państwu. chciałbym. Wolałbym Jak nie. pamiętacie, naszych mężów zabrano z Pałacu Prezydenckiego. Dlatego w dniu dzisiejszym prezydent Andrzej Duda zgodził Andrzej się, żeby z nami się Duda. spotkać i wszczął Andrzej postępowanie, Duda. w którym Andrzej postępowanie Duda. dotyczące aktu łaski. Andrzej Duda. Czas jest teraz na to, by Adam Bodnar, niegdyś Rzecznik Praw Obywatelskich, a dzisiaj Minister Spraw Wewnętrznych, prokurator, Minister Sprawiedliwości, proszę mi wybaczyć, prokurator generalny, nie ma nic w sobie i nie miał nic w sobie w Andrzej procedurze Duda. uwięzienia mojego męża i odebrania mu Andrzej mandatu Duda. z Rzecznika Praw Obywatelskich. Andrzej Duda. Kimże on w takim razie był jeszcze kilka lat Andrzej temu? Przecież miał bronić naszych praw obywateli. Uda. A w tym momencie Bez kitu, zrobił czy pisali do wszystko, Amnesty International? żeby dołożyć się do tych, którzy zamknęli Próbowaliście w więzieniu pisać do mojego Amnesty męża. International? Proszę Państwa, Halo. nie umiem ładnie mówić tak jak mój mąż, ale
Dlatego to on jest od robienia Jemu wałków w tej przyświeca na pewno rodzinie. jedna idea. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my Póki żyjemy. Mariusz Kamiński To żyje. jesteście wy, państwo. Bardzo was potrzebujemy. Zróbcie wszystko, żeby Adam Bodnar wydał decyzję o uwolnieniu niezwłocznym. Hiob-Dylan a dla mnie nawet, tak spoko, jak najbardziej. Minister spraw wewnętrznych Kierwiński zażądał od policji, żeby nie tylko niezwłocznie, tylko natychmiast zatrzymali Mariusza Kamińskiego, to my zażądajmy, żeby natychmiast wydał Bodnar zgodę na uwolnienie naszych mężów. On tego nie zechce zrobić, ale państwo mogą to zrobić, żeby on w końcu się ujął. Do bo oni się przodu was boją, nas się boją. Polsko, Bardzo do państwa boju proszę, jeśli nie my, to kto? Nie Jeśli nie teraz, to zginiesz kiedy? nigdy, To jest ostatni póki o moment, zwycięstwo bo oni idą jak walec. Boję grasz. się o swojego męża i się martwię. Zwracam się do państwa z gorącą prośbą, żeby mój Bez kochany kitu, mąż żeby ktoś wrócił puścił do Cypisa domu. z okna teraz. Proszę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Jesteśmy, Maćku, Mariuszu, z wami. I dzisiaj, jak tutaj jesteśmy, prawie Kaczyński 200 kto? tysięcy osób w sercu Warszawy, pełną piersią, wszyscy razem zaapelujmy do Bodnara. Uwolnij! Uwolnij! Zwolnij Barabasza! Zwolnij Barabasza! UHD! UHD! Kochani, jeszcze na moment nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński. A coś mi się przypomniało. O Wąsiku i tym, i Kamińskim przypomniał serdecznie sobie. Dziękuję obydwu paniom za przybycie, za to, że tak walczą. Zapytał że tam Błaszczaka, ty, zechciały kim są tutaj te kobiety? zabrać głos. No to są żony Kamińskiego i Wąsika, Ale co? sądzę, że jest pewien pomysł, który warto wziąć pod uwagę. Część państwa jedzie w stronę Radomia przez Radom, a niektórzy przez Ostrołękę. Zatrzymajcie się przed tymi więzieniami. i Pomódlcie się. Krótko zademonstrujcie tam żądanie, by zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik, nasi dwaj koledzy, Będziecie towarzysze mieli po drodze, to weźcie, broni, zajedźcie. przyjaciele, zostali Bo uwolnieni. ja nie mogę Bo akurat. Oni siedzą za to, że walczyli z korupcją na wysokich szczeblach społecznych, a ci, którzy dzisiaj rządzą, tego nie akceptują. Ta sfera Będą tych szturmować, tak zwanych jo. elit ma być wolna od wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw. Słuchajcie, no ja bym pojechał zademonstrować Ma tam pod robić, więzienie, co chce, ale... w tym kraść jak chce. Słuchajcie, no I mam z tym ten właśnie dzisiaj. walczyli. Zostawiłem I żelazko w muszą być piekarniku. na wolności. I przyjdzie czas, kiedy będą znów robić to, co robili przez lata. Dziękuję. A dlaczego pan premier Mateusz Morawiecki nic nie powie? Ja bym chciał, żeby pan premier Mateusz Morawiecki coś powiedział. Że ten Tusk jest już w odwrocie i że już nie trzeba się jego bać. Wolni Polacy, zwyciężymy! 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 Mati na stresie? Przepraszam, że się ośmielam, ale Przepraszam. proszę państwa, niech Co? nasz krzyk usłyszy cała Polska. Niech nasz krzyk usłyszy Mariusz Kamiński, Maciek Wąsik, a przede wszystkim ci, którzy No właśnie, doprowadzili Rafał Klimek, do ja nie wiem, czy to nie jest nawoływanie do zbiegowiska. w sposób brutalny A udział w i zbiegowisku, jak bezwzględny. wiemy, jest Nie nielegalny. możemy się cofnąć. Usłyszcie nasz krzyk. Bójcie się tego. Mariuszu, Maćku, jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! A Jesteśmy w z TVP wami! rowery jeżdżą już. W TVP kurwa rowery, bo Teleekspres 17, no tak. I co, Maciej Oruś? Jesteśmy
Będziemy z wami, będziemy im patrzeć na ręce. Jeżeli tego nie zrobią, przyjdziemy po was, uwolnimy Dzięki was. za suba i ninja. Będziemy zawsze was wspierać, będziemy z wami. Dziękujemy, że wszyscy jesteście tutaj tak licznie zgromadzeni w sercu Warszawy, drodzy rodacy, ale są z nami również nasi parlamentarzyści, nasi liderzy. Jest z nami pani marszałek Elżbieta Witek, jest z nami pani premier Beata Wiesz, Szydło. Jolanta, ja myślę, że taka żona może nawet... Zakładam taką możliwość, że żona Kamińskiego może wierzyć, że on jest niewinny. Pan europoseł Patryk Jaki i wielu innych. Szanowni Państwo, teraz chcielibyśmy oddać mikrofon panu premierowi. Okej, zbiegowisko ma na celu zamach na osobę lub mienie, okej. Dziękuję bardzo. Na początek. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na początek rozejrzyjmy się O, jest Mati, wokół właśnie, siebie. kurwa. Ilu nas jest, ilu tutaj przyjechało mimo mrozu, mimo zimnego dnia, mimo tego, że powstrzymywali autobusy na trasie, mimo tego, że fałszowali informacje publiczne docierające do ludzi. Są nas tutaj tysiące, dziesiątki tysięcy, Miliony. setki tysięcy łącznie. Dziękuję wam za to. Dzięki za suba, hematyt. Razem jesteśmy silni. Razem jesteśmy jednością. I Roller, dzięki za super chata. Zwyciężymy. I dzięki za suba, Robert Litwin. Zło, które się rozpanoszyło I dzięki już Sachi po za suba. 29 dniach. Zobaczcie, jak oni działają. Jak oni działają, taki program jest chyba. 29 dni i już atak na wolne media, na godność człowieka. Już mamy Silni więźniów razem bez kitu politycznych przejmują z branding powrotem w cały. Polsce. Przyjmują cały branding. Dla Rzeczypospolitej. Dostaną używane koszulki po tym, po Komitecie Obrony Demokracji. Tak jest. Dlatego od tego trzeba zacząć. Było już o tym dużo mowy, ale ja też chcę powiedzieć naszym drogim kolegom. Mariusz Kamiński, Maciek Wąsik siedzą No w właśnie, więzieniu myślę, za do to, tego że piję z tym nawoływaniem do korupcją. zbiegowiska, że takie metody jak oskarżanie o zbiegowisko były metodą przeciwko protestującym, no nie? Bandyci się cieszą najbardziej z czego? Dlatego Z też, tego, że dlatego siedzą mnie w trochę więzieniu, martwi prawda? to, że tego więc typu, właśnie, tego dlatego typu niech wydarzenie oni jak tam dzisiaj w tych wielu więzieniach ludziom tak daleko, naprawdę gdzie zostali uwięzieni, zbije się usłyszą nasze w jedno i to wołanie, samo nasz z głos, każdym nasz innym krzyk. protestem, który był zdecydowanie bardziej słuszny, czyli na przykład z protestami proaborcyjnymi, no nie? Z manifestacjami proaborcyjnymi, które i tak zostały już zawłaszczone narracyjnie, no bo tutaj już były takie nieśmiałe odniesienia do tego, że no zobaczcie, tamci przeklinali, a my nie przeklinamy, jesteśmy kulturalni. W domyśle tamci, czyli protestujące kobiety i proaborcyjne manifestacje, to byli ci od Tuska, ci agresywni, wulgarni lewacy, których Tusk wyprowadzał na ulicę. No ludzie kochani. tego, co ta władza zrobiła. Będziemy ich rozliczać Marysia, ja nie wiem, czy ja z dzisiaj dam każdej radę, Gosia Duszek. zbrodni, grzechu, Duszak. z wszystkiego, co robią. Niech o tym pamiętają. Ale nie wykluczam też. Szanowni Państwo, miała być uśmiechnięta Polska, prawda? Prawda? Mamy ten perfidny uśmiech. Wojtek musisz, bo nie dam rady. nienawistny. Uśmiech Jokera Tuska. To Uśmiech wszyscy Jokera widzą Tuska, o wokół siebie, kurwa, ale co będą się memy. dzieje. Żeby przejąć wodne media, nie wahali się tych mediów zlikwidować. Czy żeby w pełni opanować Polskę, nie zawahają się zlikwidować Polski? Nie zawahają się. Zadawajmy sobie to pytanie. Pan prezes przed chwilą przedstawił cały Jak zlikwidują Polskę, to ciąg będzie tu... argumentacji, który może doprowadzić do nieszczęścia naszą ojczyznę. Będzie tu może. Wszyscy powinniśmy mieć to pytanie
z tyłu głowy. Nie pozwolić, aby oni rozdrapali Polskę. Bronimy Polski! Brońmy Polski! Bronimy Polski, jo. Brońmy Polski! Brońmy Polski! Brońmy Polski! Słuchajcie, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, jeśli oglądacie na Dziękuję YouTubie. za to, że przybyliście ze wszystkich zakątków A na Twitchu Polski. pamiętajcie, nie wiem o W czym ten trzeba mroczny pamiętać na dzień. Twitchu. Siema Jotun. Miał być powrót do praworządności, a mamy bezprawie. Miała być... Wiem, Marysia, cieszy mnie to i martwi jednocześnie. Mam lewacki overthinking, jak przy filmie z Żakowskim. Polska przyjazna, Polska uśmiechnięta, mamy Polskę pełną nienawiści. Miała być Europa, a jest Białoruś. Kurwa, Białoruś, ty Białoruś Chcę widziałeś. się też zwrócić do wyborców trzeciej drogi. Ej, bez kitu, mówienie, że to jest Białoruś, to jest jakby takiemu Poczobutowi napluli kurwa w ryj, nacharchali kurwa mu w ryj. Wokół Sejmu. Ale wiecie co, to już na pewno to nie są już faszystowskie barierki. Gorsze. To są dobre, uśmiechnięte. Ej, słyszę to dzisiaj 50 raz. Kaleta mówił to samo o uśmiechniętych barierkach. Błaszczak mówił to samo o uśmiechniętych barierkach. I teraz on powtarza dokładnie to samo. Miała być uśmiechnięta Polska, a jest Białoruś. I tamte barierki były faszystowskie, a te są europejskie uśmiechnięte. Kurwa, słowo w słowo to samo. No tak, przekaz dnia, no. Sądy, zobaczcie na rozporządzenie Bodnara. Na taki rząd, który walczy z wolnymi mediami, który chce monopolu medialnego. Miała być uśmiechnięta Europa, a mamy rudego chłopa. Proszę zrobić tutaj przejście, bo jest osoba, która zasłabła. To najważniejsze. Proszę tutaj zrobić przejście szybko teraz. A więc, drodzy wyborcy, Słuchajcie, no może zwoływanie emerytów na tego typu spęd nie było zbyt odpowiedzialnym pomysłem, kurwa. Ale nie wiem. Tuska. Czy to ma być uturowanie Ten by się przydał, Mejza, on by uzdrawiał po prostu wszystkich po kolei. Nie ma pieniędzy i nie będzie. Nie ma polityki społecznej. Nie ma wyrównywania szans. A dbałość o bezpieczeństwo gdzieś tam na dalekim miejscu. Bo jeśli odpowiedź na to Kaczor to pytanie, Batman, no. które zadałem, na A Mati to Robin. jest twierdząca, to warto się zastanowić, czy ten wybór był właściwy, bo potrzebujemy także was. Potrzebujemy wszystkich. Oskarek był, ale jak Oskarek był na scenie, nie wiem czy przemawiał. Słuchaj, Matt Oskarek był na scenie, ale wtedy się telewizji Republika sygnał spierdolił akurat. Tych wszystkich potrzebujemy. Szanowni Państwo, Dziękuję za co dziękuję? dzisiaj jest ważny dzień. Za superchata dziękuję. Ten nasz protest. I za głośną prośbę o łapki w górę. Będzie pod kancelarię premiera. Tak, niestety premiera Tuska. Dzięki, Albin. Ten marsz jest bardzo ważnym pierwszym krokiem. Jest bardzo ważnym Dzięki, pierwszym Cyrk na krokiem kółkach. do wielkiej zmiany. Za followka i witam w gronie Proszę przepuścić tutaj followkowiczów. ambulans. ADB to Harley Quinn. Zrobić drogę, jest To Poison ciasno, ale Ivy. to teraz Poison najważniejsze. Ivy to ta z Jest SLD. tutaj bardzo dużo ludzi, jest bardzo Siema ciasno. Bochenek. Głowa Ta z przy SLD, co potem była w PPS-ie. osoba zasłabła. Hanna Senyszyn, to jest Poison Ivy. Proszę przepuścić ambulans. I jeszcze raz zróbmy każdy Zróbmy dwa miejsce, kroki, zróbmy dwa miejsce. kroki w tył, żebyśmy rozróżnili Zróbmy miejsce. na Matejki, na Wiejskiej, na Pięknej i na ulicy Górnośląskiej. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, żebyśmy mogli swobodnie oddychać, szanowni państwo. Są nas setki tysięcy. Krzysztof, dopiero teraz zauważyłem, że oglądam w 240p. Może masz przyzwyczajenie, może byłeś na streamach z czasu, kiedy ukrywałem się przed prokuratorem w kartuzach. Znaczy nie, że ja się ukrywałem w kartuzach, tylko prokurator był w kartuzach. Pozwólmy Jest. przejechać ambulansowi, pozwólmy, szanowni państwo. Wszyscy robią
Ani kroku w tył, Mati, dokładnie. Siema, uwaga, lewacki bełkot, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Ty nie dziękuj, Mati, teraz tylko może nie najważniejsze. wyprowadzaj emerytów na ulicę, kurwa. Ale, szanowni państwo, powiedziałem, że Bez kitu zaczęło się od tego, że nie wolno się nasza cofać. demonstracja, ten nasz marsz, to pierwszy ważny Dzięki, Edek przystanek, Hack. ważny przystanek Edek Hack na 3 drodze nawet. do wielkiej zmiany, do zmiany, która musi doprowadzić do tego, Widziałem żeby Luki ta Krzyż, że Roman władza, Giertych która był w kartuzach tyle dzisiaj, ale jak zwykle go przechytrzyłem. w pierwszym miesiącu, żeby tak A teraz niespodzianka, kto się cofnął, wypierdalać. Nie jesteś wolnym Polakiem, to był test. Dobre, Mat, dobre. niszczy demokrację, niszczy praworządność i pod płaszczykiem I tam oficer z NKWD szczytnych powinien haseł stać. kryje Co? się tak naprawdę zawłaszczanie naszej ojczyzny. Szanowni Państwo, demokracja umiera w ciemności. To jest hasło jednej A nie przy dźwięku z braw? najsłynniejszych gazet na świecie. Monopol władzy jest niebezpieczny. Niebezpieczne jest ukrywanie informacji. Dzisiaj oni mają prawie Nie dostałem, monopol Łukasz, władzy. wypłaty za pracę w sieci na wybory. Nasza Dostałem bana od demokracja, Romana nasza Giertycha. suwerenność nie umarła w ciemności. Rozświetlmy naszą rzeczywistość. Dostałem bana za napisanie, Niech że jest każdy faszolem, czy coś takiego. Weźmie swój telefon. Krzyż, niech każdy weźmie swój krzyż. Latareczkę w telefonie. O kurwa, włączy. latareczki! Mamy tych Tak. telefonów tutaj dziesiątki tysięcy. Szanowni Państwo, Ale zaplusował u Kaczora. rozświetlmy rzeczywistość. Bo I śpiewamy. nie możemy Andrzej pozwolić naszej Duda. ojczyźnie umrzeć w ciemności. Andrzej Monopol Duda. informacyjny to jest ciemność. Pamiętamy, jak było za komuny. Oni w jeden miesiąc zrobili ciemność. Za komuny Tak też jak Jaruzelski w rozświetlaliśmy 85 telefonami. roku w grudniu. Tak samo ciemność zapanowała wtedy. To dobrze wymyślił Mati, dobrze, dobry ten. Dobry ten. Dobry patent. Krok na drodze do odzyskania pełnej wolności w Polsce. A teraz, szanowni państwo, jeszcze raz. Jeśli to było spontaniczne, to szapoba, szapoba. Podnieśmy biało-czerwone, rozejrzyjmy się wokół siebie. Ilu Zaplusował nas chłop jest? u szefa. Tu jest Polska. Tu się pije. To jest wielka nadzieja, to nasze spotkanie. Nadzieja na Polskę dumną, silną i dostatnią. Niech żyje Polska! Dziękuję bardzo. Czego to na tych koncertach nie wymyślą teraz, co? Tu jest Polska, dlatego tak ważnym jest to, abyśmy walczyli o prawo obywateli do dostępu do rzetelnej informacji, bo słuchajcie, Ej, dobra, mieli maszerować. dostałem tutaj informację, że TVN podobno na pasku napisał, że jest to demonstracja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość w obronie partyjnej propagandy i skazanych za łamanie prawa Kamińskiego i Wąsika. To jest ta stacja, która była tworzona przez środowiska związane z WSI, co zostało stwierdzone w orzeczeniu sądowym. O tym może Jak na Macierewicza aż spojrzał, kiedy mówił o WSI. I ten Macierewicz taki, kurwa, aprobujący. Macierewicz of approval. z mediów publicznych Macierewicz of approval. Niech ktoś gifa, niech ktoś gifa. jest zaciąg partyjnych funkcjonariuszy do mediów publicznych. Ale szanowni państwo, dlaczego tutaj jesteśmy? O tym również powie nasz lider naszego klubu. Pan przewodniczący Mariusz Błaszczak. Szanowni Państwo, zanim Pan Przewodniczący, prośba o kolejną pomoc i wsparcie. Jest kolejna osoba, która Likwidacja zasłabła wsi. na prawą stronę Dobre, w kierunku dobre. za pomnikiem przy parkingu tutaj.
Bardzo proszę, by służby medyczne tam się udały. Pewnie mniejsza likwidacja wsi to była za Balcerowicza Wolni Polacy! w telegazecie. Proszę Państwa, zebraliśmy się tu pod Sejmem, żeby wyrazić nasz protest przeciwko destrukcji państwa polskiego, która jest dokonywana przez koalicję 13 grudnia. Oni nie bez przyczyny wyłączyli sygnał telewizji polskiej 20 grudnia ubiegłego roku. Wyłączyli dlatego, żeby opinia publiczna nie mogła się dowiedzieć o tym złu, które oni realizują. O tym złu czy o tym źle? Pod przywództwem Donalda Tuska. Trudna zagwozdka polonistyczna. Powiedzmy, że nie godzimy się na to. Nie godzimy się na to, żeby ludzie, którzy walczyli z korupcją, byli zamykani do więzienia, a tu za mną, w tym Łukasz, wierzę ci. w tym budynku są parlamentarzyści, którzy mają zarzuty postawione za korupcję. Roller Piquet, ja to bym nawet pokombojował, wiesz, tylko że ostatnio mi się Red Dead Redemption, jak ostatnio odpaliłem, to mi się 2 razy w ciągu kwadransa wysypał do pulpitu. Co dzieje się w Unii Europejskiej. Przecież grozi nam pakt Ale będą memy na migracyjny. Make Life Harder i u Michała Marszała, że prezes ma upieść. Ściągać do Polski. Polska dziś jest bezpiecznym krajem. Jeżeli oni przeprowadzą pakt migracyjny, wtedy Polska przestanie być O złu, no dobrze, dobrze, złu, niech krajem. będzie złu. Nie gódźmy się na to, żeby wyrazić nasz sprzeciw, tak jak to No, już zostało tak, Polańskie, tak to powiedziane, działa, wiele no nie? głosów padło tu spośród uczestników naszego spotkania. Ma się wdrukować w łeb to raz, a też ma być odpowiednio tyle wiele razy powtórzone, żeby trafiło też na jakieś Instagramy, TikToki, tego typu formaty, no nie? Wyruszamy, to jest ten moment, idziemy pod kancelarię premiera. Ja też wyruszam, zaraz wracam. Ulicą wiejską, piękną, możemy iść jezdniami, ale potem, ponieważ jest to marsz spontaniczny, powinniśmy iść chodnikami. Słuchajmy tego, co do nas będzie mówiła policja. Idziemy wspólnie. Dzięki za suba, Kasia. Od Pomorza aż do Śląska. Dzięki za followa, Chestnut Pepper. Od Pomorza aż do Śląska. Cała Polska w cieniu Śląska. Od Pomorza aż do Śląska. Idzie z nami. I w ten oto sposób wyruszamy po kolejne zwycięstwo. Zwyciężymy! Połączony z myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska... Szanowni Państwo, manifestacja w tym momencie formalnie jest zakończona. Rozpoczynam i otwieram spontaniczny marsz ulicą miejską, ulicą Piękną, alejami ujazdowskimi pod kancelarię prezesa Rady Ministrów. Szanowni Państwo, powoli ruszamy. Słuchajmy służb porządkowych. Tak, już idę. Dzień dobry, witam Jana Pietrzaka i Kasię Pietrzak są z nami. Witam Was serdecznie. Kochamy Was. Szanowni Państwo, będziemy wspólnie szli, ruszamy powolutku. Ja niestety nie wiem, jak jest na ulicy Pięknej, ale wyruszajcie. Wyruszajcie wszyscy! Idziemy w marszu wolnych Polaków! Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał wóz trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska. Raz. Szanowni Państwo, wspólnie śpiewajmy w tym marszu! Wspólnie znamy słowa! Matki, żony,
mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Idziemy wszyscy z miłości do... Z miłości do... Nie słyszę was! Z miłości do... Z miłości do... Ruda wrona! Ruda wrona! Ruda wrona! Ruda wrona! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Szanowni Państwo, zatrzymajmy się na chwilę! Szanowni Państwo, na razie prosimy o zatrzymanie się. Szanowni Państwo, przechodzą parlamentarzyści, a my wszyscy na razie chwileczkę stoimy tu na ulicy Wiejskiej. Wielka prośba. Szanowni Państwo, słuchać mnie? Raz. Szanowni Państwo, chwilę ulica Wiejska się zatrzymuje. Próbujemy przeprowadzić na czoło marszu parlamentarzystów. Pozwólmy na to, łatwo nie jest. Szanowni Państwo, przepuśćmy parlamentarzystów. Chwileczkę poczekajmy, dojdziemy wszyscy tam na miejsce. W alejach mamy już dużo miejsca. Na chodnikach oczywiście, Szanowni Państwo. I co, maszerują sobie?
Marszu, marszu. Tup, tup, tup po śniegu. Siup, siup, siup na sankach. Tak, już wróciłem z marszu. Zimno jest. Parę subów mnie ominęło. Dziękuję za suby, które mnie ominęły. Przepraszam, że nie mogłem podziękować za nie na bieżąco. Dokąd tupta nocą PiS? Dobre, śmieszne. Don't cry for me, Argentina. Czy daliby radę odbić Wąsika i Kamińskiego z więzienia taką masą ludzi? No musieliby z 2 więzień odbić, a do tego z więzień, które są poza Warszawą i to dość daleko. Wyklęty, słuchajcie. Nie, Mateusz, a co Matczak wysłał na Twitterze? Możemy zaraz to skomentować sobie na żywo. Zaraz tam idę w takim razie. Cześć ze środka manifestacji. Ogromny tłum, który mówi o tym, że za chwilkę pójdzie pod kancelarię premiera. Tłum, który także skandował Republika wiele razy na tej manifestacji. Ogromne wyrazy solidarności także dla naszej stacji. Wszędzie ludzie mówią... Nie, jednak chyba nie zdzierżę Matczaka, kurwa. Całkowicie zwariowali. Są ludzie z całej Polski, tłumy, których dawno nie było widać takich... O Jezu, ile akapitów. Nie, kurwa, nie. Wszędzie będziemy przyjeżdżać, chcemy, żeby te manifestacje były do skutku, aż oni wycofają się, aż wypuszczą Mariusza Kamińskiego, wypuszczą Macieja Wąsika. Tutaj są pozdrowienia również dla marszałka Hołowni. Bardzo znane też było z Poznania hasło Jaś Fasola za Hołownię. Mamy ludzi z najróżniejszych, co ważne, przed chwilą były tutaj kaszubskie flagi. Rudy Schubert, bez kitu. Kaszubi, wierni, Śpiewające fortepiany, zajebisty teleturniej. Również wielu ich tutaj Bez kitu, Patryk. Protest PiS pokazywany na żywo na wszystkich antenach, a Morawiecki mówi o blokadzie informacyjnej. Jedyna blokada informacyjna jaka była, to padnięcie sygnału, przeciążenie sieci, które nie pozwoliło im nadawać przez Skype'a, kurwa. Zdjęcie każdy chce chwilę porozmawiać. Ale też brzydek trzeba powiedzieć, że rzucali w nich kostką na Marszu Niepodległości zupełnie niechcący, bo pomylili z TVN-em, no. Dużo ludzi z pokolenia Solidarności opowiada nam Ania Nowicka, fair point. Był tutaj pan, który mówił o losach swojego ojca na Pomorzu Zachodnim. Każdy ma jakieś przeżycie, każdy ma jakąś historię. Widać, że ci ludzie, którzy tutaj są bardzo tym. Mamy też o kurwa, Zbychu, biedny. Słyszymy Musiałem ściągnąć 100 GB zdjęć Rudego Schuberta. Manifestacji A teraz zobacz, w TV Republika chłop pracuje. No i oczywiście hasło Ruda Broda. Nie zapomnieliśmy, wróciliśmy. Może dajmy pana, żeby... Proszę pana, panie Donaldzie, pozdrawiam. W 2006 opuszczałem ziemię polską za chlebem. Wróciłem 2 lata temu, bo się poprawiło. Czy to jest Jerzy Grunwald? Pozdrawiam, ale nie do zobaczenia, panie Tusk. Mam nadzieję, że... Joanna, obawiam się, że już nigdy. Ej, to ja może w międzyczasie, może zaprezentuję wam moją kamizelkę typu bomber.
Mateusz Noga, sorry, nie czytałem Matczaka. Myślę, że protest wolnych Polaków to już wystarczające zrycie mojego kurwa smutnego mózgu, żeby jeszcze sobie dorzucać Matczakiem. Ty, prototyp merczu, no, Łukasz, no, to jest kurde spoko pomysł. Kamizelki typu bomber z logo gilotyna z tyłu. Na ryby, no wybieram się na ryby? Nie piję. Dokładnie Misze, kamizelka typu gilotyna z logo bomber z tyłu. Czemu skandują Republika? Tak. No właśnie, po to skandują Republikę, jak chcą odzyskiwać TVP. Słuchajcie, to w takim razie kiedyś będzie trzeba zrobić takie badanie ankietowe, żeby sprawdzić ile osób zdeklaruje się do kupna kamizelki bomber i czy się będzie opylało taką zrobić. Gilotynową. Na fajnopolackich marszach był Kazik i Cypis, jaki jest ich odpowiednik? No oczywiście Jan Pietrzak. Nie, właśnie wydaje mi się, że oni krzyczą Republikę raczej jako telewizja. Szmat czasu, o co chodzi, powiedz mi? Bo straciłem wątek. Łukasz, miałem taką myśl w głowie też, no powiem ci, miałem taką myśl w głowie. Ty, Wojtek, idź na prezydenta. Czekaj, muszę policzyć, czy już mogę. Nie mogę jeszcze. Dopiero w tym roku będę miał 35 urodziny, dopiero wtedy będę mógł. No ale tak, no już w następnych wyborach na chillu. Mnie nie obchodzi, że się boicie. Czego się boicie? Boisz się, że komuś się krzywda stanie? Nie sądzę. Nie sądzę, to jest raczej pokojowy protest, nic się tutaj nie dzieje, takiego wiesz. Nie, Marysia, na prezydenta, żeby startować, trzeba mieć 35. Szmat czasu, to jest raczej spokojne wydarzenie, no nie? To jest raczej spokojne wydarzenie, zobacz, że tam nawet nie ma jakoś służb, żeby coś zabezpieczały. To jest marsz raczej starszych ludzi, którzy sobie gęsiego drepczą. Najwyżej ktoś zasłabnie, co już się zdarzyło. To akurat jest ryzyko, no, wyprowadzania emerytów na ulicę, no. Okej, Marysia, zwracam honor. Radimira, pozdrów Mistiego, też był dzisiaj na czacie tutaj przez chwilę, więc pozdrów go od żubra. Na marszach Republiki będzie lecieć biała flaga. Ta ustawa jest pisana dla pieniędzy, ta ustawa jest pisana dla pieniędzy. Wystawić kamizelkę na WOŚP? Ja w tym roku biorę udział w WOŚPie w ogóle. Ale to jeszcze nie ten, nie ujawniam nic więcej. Mam zamiar zapowiedzieć swój udział w WOŚPie poprzez zrobienie corocznego rantu na WOŚP. Marysia, czy jebać, czy nie jebać WOŚP? To skomplikowane.
Generalnie trochę jebać, a trochę nie jebać. W sensie nie jebać o tyle, że jak masz opcję wrzucić do puszki, to pójdzie na dobry cel, a nie wrzucić, to lepiej wrzucić, no nie? Ale jebać trochę pod tym względem, że no ludziom się wydaje, że ten WOŚP załatwia sprawę, a nie załatwia sprawy i trochę odciąga ludzi od istoty rzeczy, a istotą rzeczy są zmiany systemowe i zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia, których to nakładów WOŚP pokrywa tak naprawdę krople w morzu, a ludziom się wydaje, że jak zrobią sobie zdjęcie i to już wszystko jest załatwione, no nie? I trochę rezonuje we mnie to zdanie, które ktoś napisał na przeklętym Twitterze, że teraz jak nowy rząd już popiera WOŚP w przeciwieństwie do poprzedniego, tak, no zgadzam się, to co pisze Paul, to co robi WOŚP powinno robić państwo, no nie? I WOŚP tak naprawdę bardziej niż pomocy służy lansowaniu się na tej pomocy. I ja mam zamiar to właśnie zrobić, no nie? To właśnie mam zamiar zrobić. A że przy okazji ktoś coś wrzuci i ja coś wrzucę, to żaden problem. Ale wiesz Maciej, to, że Polak wrzuci dychę raz w roku i ma się za wielkiego filantropa, to jest jeszcze chuj. Gorzej, że masz Balcerowicza, który wystawia kurwa rower na WOŚP i on się ma za wielkiego filantropa. Za to, że i w swoim mniemaniu już naprawił system, który tak naprawdę on spierdolił. I właśnie bardzo ładnie ktoś napisał na tym, siema spojrzenie zdechłej ryby, bardzo ładnie ktoś napisał na tym przeklętym Twitterze, że nowy rząd popiera fundację robiącą rzeczy, które powinien robić rząd. I tak jak mówi Misza, WOŚP, ale cały rok z opodatkowania gigantów i milionerów, dokładnie. Witam ponownie, Adrian Stankowski z najlepszej miejscówki do do obserwowania dzisiejszej manifestacji. Gdziekolwiek spojrzymy z tego naszego tak, i chujowe firmy też mają przy okazji możliwość do sygnalizowania cnoty. A do tego, o czym też bardzo niewiele osób mówi, to od jakiejś tam wysokości darowizna na WOŚP podpisuje się od podatku, no nie? Więc to jest kurwa... Taką żarliwość, którą tutaj obserwujemy. WOŚP jest jak Boże Narodzenie. Głównie kampania reklamowa. Z kamer, no jest prawdopodobnie ponad 300 000 ludzi. To oczywiście trzeba będzie jeszcze potem przeliczyć, ale ja robiłem w życiu różne manifestacje jako działacz opozycji, jako działacz społeczny. Poza tym robiłeś Puszczę TV i portal społecznościowy Albikla. Nie było. Nawet ta w obronie imienia świętego Jana Pawła II w Warszawie była co najmniej połowę mniejsza. To gigantyczna, nieprawdopodobna manifestacja, morze ludzi. Kto cytuje Tuwima? Większa niż ta w czasie Marszu Niepodległości. Ogromna ilość ludzi, którzy chcą wolności, tak? Bo dominującym tym hasłem tej manifestacji jest wolność. Wolność słowa, wolność dla ludzi, którzy są więzieni, wolność dla Polski. Wolność tego, żebyśmy mogli być sobą, żeby nam nie zabrano tego, kim chcemy być. Bo przyszła władza, która mówi, Mateusz, że no tak, WOŚP jest dowodem na to, że pomaganie może być fajne, ale więcej tam fajności niż pomagania realnego. Dzisiaj to Państwo widzą, w wielu miejscach nie można odbierać sygnału. Odnotowujemy kolejne ataki hakerskie na nasze strony internetowe. To wszystko nie jest przypadek. Zastraszanie reklamodawców na skalę niespotykaną od czasów komuny. Ataki hakerskie i zastraszanie reklamodawców. Ludzi, którzy chcą na wolnym rynku działać. Przecież to jest naruszenie praw wolnego rynku. 10 milionów ludzi, którzy mają takie poglądy jak my, chce się wykluczyć z obiegu wolnorynkowego. Przypomina mi to Katyń. Jarosław Kaczyński Ostatni w swoim przemówieniu podkreślał, że to jest pierwsza demonstracja, która może dopiero ich ciąg doprowadzić do zmiany. Jak to zapowiada to, co się dzisiaj stało? Jaka to jest zapowiedź na przyszłość? Przede wszystkim to jest poważne ostrzeżenie, bo czeka nas ciąg wyborów w najbliższych miesiącach, które będą się kończyły wyborami prezydenckimi, które mogą doprowadzić Ale Sakiewicz, do to odbijać to TVP czy oglądać Republikę? Kurwa, powiedz mi, Tomi. Dla Platformy Obywatelskiej i kwitują absolutnie wszystkie niegodziwości tej partii. A w zasadzie Donalda Tuska, bo ja zakładam, że w samej Platformie też nie wszyscy sobie zdawali sprawę, po pierwsze, jaka jest skala Jaki to jest szatan z tego Tuska. na to, co się dzieje, a po drugie, jak daleko można się posunąć tymi działaniami siłowymi tak, wobec Katarzyna mediów, Katyń. wobec posłów, ataki hakerskie na stronę telewizji Republika. wobec wszystkich, którzy mają inne poglądy. Katyń. Oni też są zaskoczeni. Części ta w Katyniu, pamiętam, zbrodniarz
Przecież Karol Marx w totalitarnych genderyzował polskie potężna dzieci. grupa ludzi, która popierała, czy to komunizm, czy nazizm, popierała, ale większość ludzi nie chce takiej Polski. I dzisiaj to Dzięki widać za i folówkę, słychać. dałem Ten baba, gwałtowny wzrost, kuberty. 50 razy już w tej chwili oglądalności telewizji Republika. O to chciałem zapytać właśnie, jak oceniasz naszą stację? Ty jesteś szefem, ty za to odpowiadasz, ale krótko mówiąc, jak wyszło? Bo ogromne zainteresowanie widzimy wyszło w na naszej serwisach stacji, YouTube. powiedz. Bardzo przepraszamy za wszystkie kłopoty z odbiorem, ale to po prostu ktoś cię naprawdę Ale to nas przyrasta. bardzo brzydko bawi. Że w tej chwili tam do 100 000 ludzi w samym streamingu na YouTubie, to każdy może tą liczbę zobaczyć, ogląda telewizję Republika, ale z danych Nielsena, przecież to jest pracownia, która jakaś przesadnie rozpieszczała telewizję Republika, wynika, że 3 do 4 milionów ludzi w tej chwili dziennie ogląda telewizję Republika. W szczytach oglądało 1 milion, myślę, że w tej chwili to może być nawet 2 miliony w tym momencie oglądać telewizję Republika, a przecież są inne kanały i sposoby odbioru. Co tam, Bochenek? Oglądają te filmiki na YouTubie, to są Gorylion, miliony bardzo ładna kliknięć liczba. dziennie, czyli gigantyczny skok zainteresowania oglądalności. No stąd też wściekły atak. Ty, ja to chciałem może nie zaapelować odbijać do tego wszystkich, żeby TVP. przestraszyli. Zobaczcie, jak jest potężne poparcie ludzi dla tych, którzy są po Spojrzenia stronie zdechłej ryby wolności. mówią, że Bo jest to nie o to chodzi, 300 którzy mają poglądy, 000, zlewa czy ale... sprawa. Wszystkie poglądy zaczynają się od Nie wolności, sądzę. bo nie ma poglądów bez wolności. Wspomniałeś o tych, co popierają. No są dzisiaj tacy, co popierają te działania dzisiejszego Trolle się rządu. zalęgły, Na mówisz, przykład Ania? Sir Manfred Weber. Wszyscy, którzy angażują się w poparcie dla działań pozademokratycznych. Jakie trolle? Jeżeli nie są urzędnikami państwowymi, poniosą tylko wstyd. Ale wstyd jest czasem czymś, co mocniej ciąży niż wyrok. Bo przyjdzie taki czas, zapytają cię: tato, mamo, bracie, co robiłeś w momencie, kiedy w Polsce kradziono wolność słowa? Kim byłeś? Co robiłeś? Dzisiaj wielu ludzi wstydzi się legitymacji partyjnej. W Niemczech do dzisiaj są ludzie, a jeszcze na pewno niedawno byli, którzy się wstydzili przynależności do NSDAP i innych tego typu organizacji. Kogo banować? Donald Kogo Tusk banować? wpycha Powiedzcie mi, swoich kogo banować? ludzi, swoją partię, którzy wierzyli w wolność, tak, którzy wierzyli w liberalizm, w ścieżkę, która jest ścieżką autorytarną. W ciągu miesiąca przesunął Polskę głęboko na wschód, w kierunku Białorusi. I jeszcze mówi, że to jest praworządność. A kryje to człowiek, który kiedyś udawał rzecznika praw obywatelskich, a dzisiaj jest ministrem niesprawiedliwości. Wspomniałeś, że to jest taka swoista żółta kartka dla nowej koalicji rządowej. Czy oni zobaczą ten kolor tej kartki? Czy powstrzyma ich to przed następnymi ruchami, które nie kryją, już zapowiadają? Są tacy, którzy tam działają samodzielnie. Ja myślę, że na przykład w PSL-u, nawet może wśród Hołowni są tacy, którzy są politykami samodzielnymi, być może w Platformie. Myślę, że też wbrew pozorom na lewicy jest bardzo wielu ludzi samodzielnie myślących. Oni radykalnie pewnie mają inne chcą poglądy. telewizji Republika i starego ale TVP. są samodzielni. Tak już to było widać na przykład po działaniach grupy, która nie weszła do rządu Donalda Tuska, Ale to że jest, byli zdolni nie kurwa, kwitować tego. alternatywna rzeczywistość. Ale są też Wow. tacy, którzy nie zależą od siebie, tylko zależą od ośrodków zewnętrznych. Niestety Platforma jest takim zbieraczem ośrodków zewnętrznych, szczególnie jednego, berlińskiego. Jeśli zobaczą, że to Ośrodek szkodzi ich berliński. interesom, a myślę, że w przypadku na przykład ambasady Stanów Zjednoczonych, do której zresztą tak symbolicznie, bo ten tłum zgromadził się od Sejmu do ambasady. Nie mogą udawać, że nie widzą, no chyba że okna zatkają. To jest też takie ważne ostrzeżenie. Wasi najbliżsi sojusznicy mają problem, nie wynikający z tego, że nie Panki, chcą trudne demokracji, pytanie. tylko z tego, że wsparliście różnymi działaniami, w tym też wasza stacja, Myślę, udająca amerykańską, bo ma taki że kapitał. spróbuj na kanał ale stworzona przez Gilotynowe byłych socjale, pracowników SB, a spółka w ramach operacji wojskowych komunistycznych służb. Spółka, Kurwa, z której się oni zrodziła to ta mówią stacja. non-stop to samo. Że wasza stacja odbiera wam wasze interesy, wasze bezpieczeństwo, bo to jest uderzenie też w amerykańskie bezpieczeństwo, to co się dzisiaj dzieje. Polska była najważniejszą flanką na wschodzie NATO i Stanów Zjednoczonych. A dzisiaj w Polsce jest wielki bałagan. Dzisiaj w Polsce jest wielki bunt.
Wielki Czy rzeczywiście bunt chcą mieć takiego emerytów. sojusznika, w którym się łamie prawa człowieka, zamyka posłów do więzienia, w którym policja wjeżdża do W Płaczu sensie, czekajcie, w czyli którym pisowski łysi propagandysta bezkarkowcy, mówi teraz, wjeżdżają że, do mediów że publicznych przez to, że u nas jest łamana i praworządność, się to odcinają prywatne media, za granicą zastraszeniem reklamodawców. nie chcą z nami wchodzić w relacje dyplomatyczne, tak? Dobrze rozumiem? Dobrze rozumiem? Bardzo dużo Okej. dzisiaj tutaj jest ludzi, no to jest po prostu fakt, że 2 posłów Rzeczpospolitej Radek, znajduje zgadzam się. dzisiaj w więzieniu. Pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział rozpoczęcie procedury ułaskawieniowej. Jak oceniasz tę decyzję? Z jednej strony prezydent ustąpił, bo mówił, że tego nie zrobi, A z drugiej nie strony ustąpił. Rzeczywiście I niech podał każdy dwa sobie wybierze. powody, ludzki i państwowy, dla których dzisiaj Polska jest upokorzona, ale które są ponad upokorzenie. Po pierwsze, zagrożenie zdrowia i życia tych 2 posłów, no bo długotrwała głodówka, szczególnie dla ludzi, którzy byli jak Mariusz Kamiński. Bardzo niebezpieczna. Bardzo niebezpieczna i wiadomo, że jest to bardzo niebezpieczne dla jego zdrowia. I ci, którzy zdecydowali o A jego co to za uwięzieniu, bluzgi? wiedzieli, że ryzykują. Co to za bluzgi? Drugie, zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Dzisiaj o tym prezydent mówił. Stoimy wobec wyższej konieczności, zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zagrożeniem wojną, ale prezydent już drugi raz sugeruje, że niebezpieczeństwo narosło, czyli dzieje się coś, czego być może nie wiemy, a co jest elementem tego bałaganu wywołanego przez Donalda Tuska i wiąże się z wojną na wschodzie. I prezydent w tej sytuacji próbuje uspokoić nastroje i też apeluje o ten spokój i tą swoją decyzją, upokorzeniem głowy państwa, bo jest to upokorzenie, a upokorzenie głowy państwa jest upokorzeniem państwa, które bierze na siebie koalicja rządowa, które bierze na siebie Donald Tusk, ale też biorą wszyscy, którzy tą koalicję wspierają. Próbuje uspokoić nastroje i przywrócić bezpieczeństwo państwa. A co zrobi pan prokurator Bodnar? Bo prokurator generalny może I rzeczywiście cyk, Shadow dzisiaj Bank. zadecydować, że wobec rozpoczęcia tej procedury... Fajnie. Jak trzeba obaj banować, panowie to po znaczy, prostu że zasięgi powinni rosną. znaleźć się w domu, a nie w więzieniu. Co zrobi? Znaczy człowiek, który ma elementarne odczucia, Aczkolwiek takie chyba ludzkie nie wiem, czy odczucia, umiem które się dobrze by banować dzisiaj na wypuścił. desktopie. No ale ja coraz mniej pana Bodnara o to podejrzewam. Nie wystarczy sobie przybić tabliczkę Rzecznik Praw Obywatelskich. Trzeba być jeszcze człowiekiem. Coraz mniej Melvin, widzę myślę, że to nie jest takich takie proste. Myślę, że to nie jest kwestia wyłącznie Zjednoczoną pokolenia. Prawicą, przed obozem patriotycznym poważne zadania. Mówił o tym i premier Obóz patriotyczny, kocham to Kaczyński, sformułowanie. prezes Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Jak widzisz tę ścieżkę ocknięcia się po pewnym szoku jednak, jakim było jednak zwycięskie, ale nie dość zwycięskie wybory i bardzo duża brutalność działania nowego rządu. Oferta PiS-u dla PSL-u leży. Dzisiaj Kosiniak-Kamysz może być premierem, a jak nie dzisiaj, to jutro. Tylko kwestia zwołania Sejmu. I Nieźle, uspokoić nieźle. sytuację. Tyle tylko, że do tego trzeba być samodzielnym politykiem. Kosiniak-Kamysz w żadnym wypadku nie udowodnił na żadnym Bez etapie kitu, oni życia, jeszcze koalicję że jest budują. samodzielnym politykiem. Pytanie, czy w ogóle PSL to akceptuje? Czy chce być taką wycieraczką Platformy Obywatelskiej? No właśnie, a jak to dzisiejsze wydarzenie wpłynie Bez na kitu świadomość otworzyć tam merch społeczną? budę z Bo papajem, jak no. wiemy, że takimi Straganik. demonstracjami nie zmienia się z dnia na dzień świadomości społecznej, sympatii politycznych. Jak Czy jestem ta droga będzie samodzielnym propagandystą? przebiegała? Niestety tak. Prawdopodobnie, jeśli nie nastąpi szybka refleksja w elitach, a może nie nastąpić, zawsze trzeba przejąć ten gorszy scenariusz, będzie następowała erozja. Erozja na różnych poziomach. Zarządzania państwem, parlamentu, poparcia społecznego. No i te kolejne wybory, gdzie się zbliżają, mogą na przykład doprowadzić do tego, że PSL straci ponad połowę tego, co posiadał, a to dla nich będzie dużo bardziej dotkliwe niż utrata rządu. Bochenek, co bym zrobił bez was? Nie wiem, nic bym nie zrobił. Mówić do spojrzenia na to, co się dzieje w Polsce jakby z zewnątrz. Marysia, to nie miała być bo, partia, to miał być przeglądając związek wyznaniowy. depesze Mieliśmy religię agencyjne, które zakładać. idą z Polski, obraz jest dramatyczny. To jest obraz jakiegoś kraju trzeciego świata, gdzie właśnie policja wjeżdża do Pałacu Prezydenckiego, gdzie w więzieniu Nie chcę partii, znajdują chcę się religię. urzędujący posłowie. I jak to wpłynie na obraz Polski na dłuższą metę? My przez lata, a jak nie przez dziesiątki lat będziemy Bo chcę odbudowywać religię, się bo po tym, wtedy co się będę stało. mógł mówić Bo to są ruchy, przy głupie których widać, że głupoty demokracja jest i uzasadniać je niestabilna, tym, że na państwo tym jest polega moja niepoważne. religia, Zniszczono nara. to, co budowaliśmy przez 30 lat, z wielkimi problemami. Nawet z tymi
takimi kryzysami Dzięki, panki. typu odwoływanie rządu Olszewskiego w nocy. Ale tam to traktowano jako początkową chorobę demokracji. Jeśli Ale po w ponad Holandii 30 też, latach Marysia, budowy chyba nie demokracji mają, jeśli jest premier tu Chris może sobie albo pozwolić Łukasz, na atak przepraszam, policji na Patryk. prezydenckich. Jezu, Jakiś mylę nie innym. autobus, Przepraszam. tego To mnie nieudacznika poprawcie. W prezydenta Holandii chyba nie ma progu blokuje, wyborczego, no nie? Więc może być wyjazd pana 12 prezydenta, partii, on to uważa za 15, wielki sukces, 30. że autobusem mu zablokował wyjazd. Koparki wysłane przez pana prezydenta blokują wejście do telewizji Republika. I też uważa to za wielki sukces. I pewnie nawet się śmieje, że udało mu koparki się wysłał. rozdryć w ciągu 2 godzin A mógł dojazd czołgi. do telewizji. Mógł czołgi. Takich rzeczy można pokazywać. Oczywiście jedne rzeczy są tragiczne, bo ludzie Patryk w więzieniu to mówi, jest marszałek tragedia. Hołownia Tam to mówi, jest że po prostu decyzja śmieszne i prezydenta o niepoważne. prawie Mi się łaski bardzo porządkuje podobało sytuację, ale w dzisiaj kwestii mandatów Cezary Mariusza i Gmysy, że Kamińskiego nic nie zmienia. Gang Call No tak, Center, mandaty, profesjonaliści. mandatów im to nie Przecież oni przywróci, to chcieli tak, to wiem. odciąć Polaków od łączności. A tylko spowodowali, że wszyscy widzowie TVP Info, którzy mają w ogóle zdolność techniczną, a to jest prawie wszyscy, przełączyli się na telewizję Republika. Że zamiast demonstracji 30-tysięcznych jest 300-tysięczna. A zaraz poparcie dla obecnej ekipy i każdego, kto w tym uczestniczy, zjedzie do poziomu, przy których oni się już z tego nie wybędą. Będzie jak poparcie dla Scholza w Niemczech. Ja cały czas, moje myśli pozostają przy 2 politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy pozostają w więzieniu. Jak możemy ich dzisiaj dodatkowo wesprzeć? Modlitwą. Ja myślę to, że jesteśmy teraz z nimi tutaj, że przy ich żonach. Joanna nie Duda żony wysłał mają koparki, możliwość tylko wypowiedzenia Tusk. się obrony, Przez swoich Trzaskowskiego. mężów, że otoczyliśmy rodzinę opieką. To jest bardzo dużo, dlatego że to są twardzi ludzie. Ja znam Mariusza Kamińskiego od czasów strajku w 1988 roku na Uniwersytecie Warszawskim. No, myśmy Nie, panki, wtedy on nie czekali wierzy na w to. atak ZOMO. Tam nie były przelewki, Sakiewicz bo nie w wierzy tym w czasie rzeczy, które uderzono mówi. na Sakiewicz jest hotele biznesmenem i byli cynikiem. przeżrani tam masowo i następna miała być Uniwersytet Warszawski. Nie wiem, Grzegorz, kim jest ci kobieta bandyci, zagrzewająca którzy się dzisiaj tłum. dorwali do instrumentów władzy, to jednak to są jakieś absolutne popłuczyny. Szturm, ale zamiast na tamtych kapitol prawdziwych to bandytach. modlitewny. O. Kierownicy Marysia, to jakie nie koparki, Kiszczak. bo była Znaczy, taka dzisiaj inba, czy wczoraj jednak, nawet, o to, historia że podobno pierwszy raz jest dramatem, jest a jakiś drugi remont raz komedią. ulicy No to pod teraz siedzibą mamy telewizji Republika taką i oni Tomasz Sakiewicz, uznali, szef że jest telewizji spisek Republika, Tuska i z Trzaskowskiego naszego przeciwko nim. wysuniętego posterunku, Coś w tym deseń. tuż przy polskim Oho. Oho. To prawdziwa sensacja smakowa. Normalnie temperatura zniszczyłaby każde naczynie kuchenne, ale nie Duo Magic. Ta ceramiczna patelnia jest niezniszczalna. Właśnie dlatego nazywam ją magiczną. Jest tak łatwa do czyszczenia. Nie ma jedzenia, które mogłoby przywrzeć do jej powierzchni. Tylko z Duo Magic gotowanie jest tak szybkie i łatwe, a czyszczenie dziecinnie proste. Patelnia wygląda jak nowa i jest gotowa do ponownego użycia. Zobacz, co się teraz... A właśnie, przypomniało mi się, że ostatnio ktoś na którymś memiarskim Instagramie zauważył, że telewizja Republika nocami puszcza niemieckie telezakupy, no nie? A teraz kurwa niemieckie telezakupy puścili nawet na Marszu Wolnych Polaków. Łączy w sobie wszystkie zalety To jest najlepszych to. patelni ceramicznych na świecie. Jest odporna na ciepło i ma łatwo zdejmowany uchwyt, który znacznie ułatwi życie w kuchni. Osłona Ja przed gorącem, pierdolę. dno zatrzymujące ciepło, pokrywa Brzydek, żeby to był chociaż Klaudiusz, kurwa. To nie Klaudiusz, to Hans. To niemieckie telezakupy są. Niemieckie. Zawsze będzie stał bezpiecznie. Niemiec po niemiecku mówił przed chwilą. W telewizorze, w telewizji Republika. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Normalnie Gdy po tylko niemiecku czerwone Niemiec kropki gada. znikną, a patelnia będzie lśnić na biało, Duo Magic Premium jest gotowy do użycia. Tak, Marysia, mają. Nigdy więcej surowego mięsa z powodu niskich temperatur gotowania. Nigdy więcej marnowania energii z powodu zbyt długiego oczekiwania. Gotuj zdrowo i bez tłuszczu, a czyszczenie sera, cukru czy spalonego mleka jest tak proste. Mają jak uchwyty i dlatego są zadotknięcie gotowi na magicznej zawody. łyżki. Idealne połączenie ceramiki, Patelnie są biało-czerwone. materiałów oraz aluminium sprawia, że Duo Magic Premium jest Ja pierdolę, to jest tak jeszcze kurwa na przemówieniu Sakiewicza. rewolucyjna patelnia Duo Magic Premium. Przemówieniu, to wywiadzie. najlepsza patelnia, jaką kiedykolwiek Na Marszu testowali Wolnych nasi Polaków eksperci. telewizja Republika robiła wywiad z szefem telewizji Republika Połączanym uchwytem od ponad i nagle kurwa Niemiec patelnię sprzedaje. kuchenne. Ta patelnia jest najlepsza. Ty w domu też będziesz zdumiony. Niemiec, Porównywalne patelnie rozumiesz? mają średnio Niemiec 3 kurwa. centymetrowy brzeg, ale Duo Magic Premium z rewolucyjną termiczną powłoką ceramiczną to patelnia z wysoką Jan Michał Szulew, krawędzią, no generalnie na zapewniająca telewizji dużo miejsca Republika, na ale to wszelkie raczej rodzaje nocami lecą niemieckie telezakupy, no nie? Złożymy ci Z czegoś trzeba żyć. odrzucenia. A teraz
dupnęli sobie Otrzymasz tak swoją znienacka. patelnię Duo Magic Premium z zupełnie nowym, odłączanym uchwytem za bezkonkurencyjną Ja cenę. pierdolę. Ale to nie wszystko. Oprócz Duo Magic Premium otrzymasz również najwyższej jakości szklaną pokrywkę termiczną z genialną ochroną przed kapaniem. Czekajcie, otworem zrobimy do z tego odprowadzania pary oraz nowym, shorta. specjalnie zaprojektowanym uchwytem. Za darmo. Ale jest jeszcze więcej. Świętujemy wprowadzenie na światowy rynek Duo Magic Premium. Zadzwoń teraz, a otrzymasz również genialną patelnię Zrobimy z tego Duo shorta, Magic słuchajcie. Premium o dużej pojemności z odłączanym uchwytem i jeszcze więcej miejsca na pyszne potrawy. Oglądamy sobie właśnie na streamie Marsz Wolnych Polaków na antenie Telewizji Republika. Na antenie Telewizji Republika. I na Marszu Wolnych Polaków na antenie Telewizji Republika leciał właśnie wywiad z Telewizją Republika w postaci, w osobie Tomasza Sakiewicza. I nagle został brutalnie przerwany niemieckimi telezakupami. Ale teraz absolutna sensacja. Normalnie Tomasz Sakiewicz i nagle Hans po niemiecku Niemiec gada. Znaczy teraz Polak akurat, bo to lektor, ale w kuchni normalnie Niemiec po niemiecku niemieckie patelnie Polakom sprzedaje. Po 400 za zestaw, za 2 patelnie. Nie opyla się. Nowy 5-częściowy zestaw Duo Magic Kurwa. Premium i wciąż zapłacisz jedyne 399 zł i 99 groszy. Najwyższa jakość za najniższą cenę. Nigdy nie było tak bogatego zestawu. Nigdy nie było tak bogatego zestawu. Fantastyczna oferta jest ściśle limitowana i dostępna. Ty no Łukasz, ale my jesteśmy na YouTubie Republiki. Na antenie Telewizji Republika i na Marszu Wolnych Polaków na antenie Telewizji Republika leciał właśnie wywiad z Telewizją Republika w postaci, w osobie Tomasza Sakiewicza i nagle został brutalnie przerwany niemieckimi telezakupami. To jest YouTube Telewizji Republika. Normalnie leci kurwa Hans sprzedaje patelnie. Duo Magic to magiczna patelnia z termiczną ceramiką, która wybaczy ci wszystko, co do niej włożysz. Dzięki tej powłoce nawet słodycze Normalnie się nie Niemiec. przypalą. Śmietana to naturalny wróg każdej patelni. Normalnie zostawiłaby ślad na dnie, ale nie tutaj. Żadna kuchnia nie może obejść się bez tej patelni. Co ja zrobiłem? Szukuje podstawy O, prawnej dzień dobry. dla swoich działań, zamykaniu osób, które działały z korupcją, znaczy walczyły z korupcją i ich się teraz zamyka do więzienia. A Kokonat, grzeczniej tam. Likwidacja, nieuznanie, rząd Donalda Tuska nie uznaje ułaskawienia Rząd prezydenta. Tuska wielu rzeczy nie uznaje. Rząd Rozumu i godności Tuska człowieka. stosuje prawo tak, jak je rozumie. Nie uznaje sędziów, którzy mu źle orzekają. Nie uznaje różnych rzeczy. Natomiast myślę, że oni zrobili to celowo, żeby po prostu obawiali się tych tłumów, które tutaj będą, bo to jest dyshonor i hańba. A wykluczenie naprawdę. cyfrowe? Dyshonor i hańba. Trochę tak. Te tłumy to jest pokaz, Ja na że przykład nie rozumiem, co Polacy się stało. zgadzają, Tak, że to nie jest tak, że jak Donald Tusk mówił, że to jest tylko wina PiS-u. To jest po prostu Nie. Polacy się zbuntowali. Nie, proszę pana, ja nie wiem, ja nie jestem członkiem PiS-u, ja nie jestem członkiem żadnej partii. I ja jestem tutaj tylko dlatego, że przeraża mnie ta rzeczywistość, którą nam buduje Donald Tusk. Bo przeraża mnie to, że to może się dotyczyć również mojego O kurwa. życia. Bo... Czekaj, ja teraz kliknę w ogóle nie 0. rozumiem- No widzisz, to tak się nie robi tak znienacka. Nic nie rozumiem. Na przykład ja mam z panem spór i ja na przykład myślę, że ten sędzia może mi źle orzec. To biorę karków i idę, odbieram od pana rzeczy. Do czego to prowadzi? Ten sposób myślenia. To przeraża. A byłaś kiedyś landlordem? Panowie przyjdą i wyprowadzą. Landlordką?
wobec prezesa NBP na przykład. Oczywiście, dlaczego są groźby wobec prezesa NBP? Otóż dlatego, że oczywiście pan Tusk grozi prezydentowi, są groźby względem profesora Glapińskiego, bo pan prezes Glapiński Miałeś sprzeciwia kiedyś się spór z wprowadzeniu lokatorem? euro, na które się pan Tusk umówił. Albo z landlordem? A gdybyśmy przyjęli to euro, no to pogrążylibyśmy się ekonomicznie tak jak Włochy na wiele lat. Poza tym Kto chce mamy przyjmować olbrzymie euro? rezerwy, Co oni ponad się 300 tak ton od tego euro sztabek uczepili? Złota. Znaczy ogromne rezerwy. Tak, ton. Trzeba będzie to oddać do Europejskiego Banku Centralnego, a potem, proszę Państwa, wprowadzić szybciutko pieniądz cyfrowy. A jak pieniądz cyfrowy, to wycofać gotówkę. A jak wycofać gotówkę, no to wtedy bardzo łatwo można Kontrolować. Można bardzo łatwo kontrolować obywateli, bo niepokornym można tylko zablokować konto. To prowadzi do władzy totalnej. To mnie przeraża, bo to prowadzi do władzy totalnej. No właśnie, tutaj widzimy, że są absolutnie osoby z całej Polski Bronimy przyjechały. gotówki. Są młodsi, są starsi. Tutaj też właśnie młodsze pokolenie chciałem zapytać. Dzisiaj pod Sejm wróciły barierki. Czego obawia się obecnie? No są coraz bliżej, są coraz bliżej prawa szuriatu w tym PiSie, ewidentnie. Obywateli Polski, którzy bronią konstytucji. Wszyscy jesteśmy prawdziwymi Polakami, musimy być. No właśnie, z czym się nie zgadzasz najbardziej? Co cię najbardziej bulwersuje? Najbardziej boli mnie to, jak łamana jest konstytucja, którą tyle osób skandowało, nosiło na koszulkach, a teraz łamią ją po prostu. Czujesz się, nie wiem, zawiedziona? Tak. Oszukana? Zawiedziona, bardzo się czuję zawiedziona. Myślę, że bardzo dużo młodych ludzi czuje się zawiedzionych w tym momencie, bo głosowało na trzecią drogę, a okazało się, że nie ma tej trzeciej drogi. No właśnie, Donald Tusk na przykład młodym obiecał 600 zł dopłaty do mieszkań. No i gdzie te obietnice? Zamiast obietnicy jest cała na konstytucja. Nie ma już 600 zł. Nie ma obietnic, One są w tych laptopach, które obiecał kiedyś i nie dał. Właśnie tam są te obietnice. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tutaj widzimy, proszę Państwa, że A, tłum jest bardzo kurwa. zbulwersowany. Są apele o uwolnienie więźniów politycznych i apele, aby Donald Tusk, rząd Donalda Tuska przestrzegał prawo, zaczął przestrzegać prawo, bo przecież oni konstytucję mieli na koszulkach. Gdzie ona się teraz podziała, ta konstytucja? Mam nadzieję, że Donald Tusk... Gilotyna, gilotyna, Tutaj dokładnie. Widzimy, że tłum ma tego dość i to jest tłum naprawdę ogromny. Dzisiaj w Warszawie tysiące, dziesiątki, jak nie setki tysięcy osób wyszło na ulicę protestować przeciwko Dzięki, łamaniu Patryk. prawa, przeciwko łamaniu konstytucji. Panowie skąd przyjechali? Ja jestem z Warszawy. Z Warszawy. Co pana skłoniło, żeby wyjść na ulicę? To był mój święty obowiązek. Ja od kiedy tylko rządzi Tusk? W 2008 już byłem na proteście. Ej, nie było powiadomienia o superczacie, nie? Ten człowiek Nie się będzie nie zaraz. Zmieni. To jest autorytarny typ. On się nie zmieni. Zmienia się na gorsze. Zmienia się na gorsze. Tylko na gorsze. Dlaczego? Jaki cel może mieć Donald Tusk, żeby właśnie takie siłowe rozwiązania stosować? kontrolować Czy Polaków. wobec posłów Wąsika, czy wobec TVP? On dostał dyspozycję z Berlina. On dyspozycję do wykonania, sprzedać Polskę i to jest jedyny jego cel. On nie ma Polski w sercu. Nigdy nie miał i nigdy nie będzie miał. To jest zdrajca. No i właśnie, pan skąd przyjechał? Z Krosna Odrzańskiego 490 km. No i właśnie, tak jak wspominałem przed chwilą, przed Sejm wróciły barierki. Władza boi się suwerena, boi się Właśnie, obywateli, jakie boi się ich dyspozycje, głosów, komu boi się ich sprzedać? sprzeciwu. Kto by chciał to Znaczy, kupić? Na samym początku chcieli nas ogromnie zastraszyć i my dzisiaj pokazaliśmy siłę narodu, siłę suwerena, że naprawdę Tusk musi się liczyć z nami. To nie jest tak, że wejdą sobie i będą bezprawnie łamali wszystko, co jest możliwe. Zniszczyli nam kraj, zniszczyli praworządność. To oni złamali praworządność. No właśnie. Mieli na ustach Jeszcze raz dzięki, konstytucję, a Patryk. ją łamią bezpośrednio, nie patrząc na nic. Zaczyna nam się rodzić dyktatura. No właśnie. Ja mam apel do rodaków. Wszyscy, którzy czują z nami więź, niech pokażą swoją solidarność. Wiesz, z narodem. reptylian, Wszyscy, powiem którzy ci nie szczerze, mogli że mi się nie tutaj podoba przyjechać, tego typu retoryka, że ktoś jest inteligentny, a ktoś nie jest inteligentny. A wiesz, to, że ludzie dają się zmanipulować na proste hasła, to wynika z dużo szerszego kontekstu, niż tylko z tego, że ktoś jest inteligentny albo ktoś nie jest inteligentny, no nie? Bronić Polski nie tylko w wojnie, ale w pracy dla Polski. I
trzeba powiedzieć, że naród się wreszcie obudził. Że... A w Holandii jest próg wyborczy Całe morze na poziomie biało-czerwonych flag, to jest 0,67, a kraj ma model jednookręgowy. No tak. wielkie morze biało-czerwonych flag. Tak. Wydaje mi się, że ja 10 lat temu tutaj byłem i Nadal się pan nie zgadza z tym, co robi premier Donald Tusk, ale też chciałem spytać tutaj... Oni też mają swoją rację, ale myślę, że tak samo powiedzmy mniej wykształceni, ale też, kurde, nie wiem, nawet jak weźmiesz sobie bardzo inteligentnych ludzi i mniej inteligentnych ludzi, nie wiem jak to zmierzysz, ale tak czy siak, i tak większość z tych ludzi nie jest świadoma tego, co leży w ich interesie tak naprawdę. I myślę, że to, czy ktoś jest inteligentny, czy nie ma tutaj znaczenia. Generalnie większość ludzi nie jest świadoma tego, co leży w ich interesie politycznym i klasowym do chuja wafla. Ja chcę oglądać swoje media. Oni chcą zabrać ten wybór? Oczywiście, że tak, już zabrali. Bezprawnie. Większość ludzi głosujących na Platformę Obywatelską też nie głosuje zgodnie ze swoim interesem i też daje się nabierać na proste hasła, wiesz, chłop, który był u Tomasza Lisa, który jest kurwa internetowym liderem sekty Silni Razem, to jest chłop, który przeczytał w życiu 1 000 000 książek i to też jest jego internetowa cecha charakteru, że chłop czyta książki i pisze o książkach na przeklętym Twitterze, jak akurat nie pisze o polityce. I to jest chłop, który jednocześnie jest kurwa zaczadzony byciem Silnym Razem, no nie? I to jest chłop, który twierdzi, że precz z Kaczorem dyktatorem, na tym kończą się jego poglądy. PiS zły, Tusk dobry, koniec, dziękuję, do widzenia. Chłop teoretycznie inteligentny i oczytany. Teoretycznie inteligentny. Chłop takiego rodzaju, którego nazywa się w społeczeństwie inteligentnym, no nie? A no kurwa... Od ludzi, których widzisz tutaj, ten chłop nie różni się niczym. Poza tym, że mówi innym językiem. My potrafimy sami się wyżywić, potrafimy sami się wygospodarzyć. Moim zdaniem ten marsz... Więc to nie jest tak, że ci są mniej inteligentni albo kurwa... Teraz po kolei, żeby dać Polakom wyraz, że... Czytanie książek overrated, tak, ale jak postawisz sobie Adamczyka, tak, bo o nim mówię, i będziesz miał dostaniesz pytanie, kto jest według ciebie inteligentniejszy, ten chłop czy Adamczyk, to powiesz, że Adamczyk, ale tak naprawdę Adamczyk po prostu mówi innym językiem. A myślę, że generalnie ocenianie inteligencji po języku wypowiedzi też nie ma raczej sensu. To jest takie kurde powierzchowne ocenianie, nie mające do końca pokrycia w rzeczywistości, no nie? No właśnie, jeżeli chodzi o całą... Więc wiesz, jak widzę na przykład jak WP czy Super Express robi kurwa sądy z ludźmi na ulicy i jeszcze podkłada muzyczkę taką komediową, żeby w odbiorze bardziej oczytanego odbiorcy, tego wielkomiejskiego, wyglądało to, patrz jaki debil, no to mnie kurwa krew zalewa, no nie? W czyimś imieniu. On nie kocha Polski, nie kocha Pierdolę. Robi to w czyimś imieniu. Chce po prostu Przeciwników chyba koalicja Donalda Tuska się wyśmiewa, tak? No i cały czas ten przemysł... Mój głos skądś kojarzysz, Lewacki Bełkot? No nie wiem, jak kojarzycie z tego czata już, więc może słyszałeś mnie na tym kanale, albo słyszałaś, nie wiem. Trudno to zrozumieć wręcz. O co im chodzi? Przecież wszyscy jesteśmy Polakami. Każdy z nas chce żyć w wolnym, demokratycznym kraju. Tylko to. No właśnie, ta demokracja, to pani się spytam, gdzie się podziała ta konstytucja? Szkoła kontaktowa od 10 lat robi to samo, no wierzę, że robi to samo. Po prostu fałsz. Wydaje mi się, że generalnie... Lewacki Bełkot będę pamiętał, żeby mówić. Wyborami, bo chcieli wywołać w wszystkich ludziach, którzy szli do wyborów, że będzie cudownie, wspaniale, będziemy się uśmiechać. A to okazało się... Ziele, Ryszard Legutko jest profesorem filozofii, to wybitnym znawcą filozofii starożytnej, a był europosłem PiS. Wiesz, Legutko jednocześnie może być cynikiem, natomiast mi się od razu kojarzy Wolniewicz, który na pewno był w chuj inteligentnym chłopem, a jednocześnie miał tak kurwa sprany mózg, że się w pale nie mieści. Jego kierunku. No właśnie teraz jest ta sprawa, zwracali posłowie uwagę ze sceny, że bardzo ważną kwestią jest sprawa suwerenności kraju. Teraz Unia Europejska dąży do zniesienia tak naprawdę prawa weta
co Nie, chyba nie było mnie nigdzie gościnnie u kogo innego. Kiedyś ewentualnie u Misty Popa robiłem za lektora, wiesz, w odcinku czy dwóch. Gdzie czytałem raz Terry'ego Pratchetta No właśnie, skąd i pan raz przyjechał? czytałem coś jeszcze My 3 razy chyba. akurat przyjechaliśmy i wspieramy Republikę i tylko Republikę oglądamy i brawo. No właśnie, Wolniewicz. Dlaczego pan się dzisiaj zdecydował wziąć udział w tym proteście? Albo też taki czekam, chłop że był, Polska taki pisarz, on też odzyskała chyba już nie całkowitą żyje, Rymkiewicz, niepodległość, pisarz i a poeta, no żeby nie? nas kolejny raz znowu oszukiwali. I Nie moje czytałem dzieci, nic moje niego, wnuki, ale żeby jestem miały napalony na wolny, kilka jego historycznych bezpieczny kraj, książek. tak jak dotychczas. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Tak jak A jednocześnie wierzę, że on w swoim poparciu dla PiS-u nie był cynikiem. Bo jeszcze Legutko był działaczem, no nie? będzie cały czas się Ej, myśleć rozwijała, głębiej, będzie u was też pojawiać byłem? się na kolejnych platformach. Tutaj też może państwa... No właśnie, spytamy, dlaczego się zdecydowałeś wziąć udział w tym Myśleć proteście? głębiej też byłem lektorem i chyba też na prawie cytatu? O kurczę, przepraszam, jeśli tak, to przepraszam. Przepraszam za przyjaźniony kanał Myśleć Głębiej, za pominięcie i polecam zaprzyjaźniony kanał Myśleć Głębiej. Tuska cię oburzają. Wszystko od początku jego kadencji. Łamanie prawa, łamanie wszystkich tak naprawdę konstytucyjnych praw, więc jest to oburzające wszystko to, co się dzieje. hipster Zamykanie prawica. ludzi do więzień. To jest niepoważna sprawa. Pałacu Prezydenckiego siłowo, Tak. kiedy nie ma prezydenta, no nie wiem co chciał pokazać w ten sposób Donald Tusk. Myślę, że swoją bezkarność i siłę i to, co może zrobić. Dogadamy bez się tak jakoś, naprawdę wynagrodzę wam niczego to. No właśnie, Wystarczy jego słowo. a jeżeli chodzi o media publiczne, bo teraz jest decyzja... U Misty Popa też byłem, to wspominałem właśnie. 20 grudnia Donald Tusk przez decyzję Bartłomieja Sienkiewicza nielegalnie przejął Tak, media od tego publiczne, zacząłem, nielegalnie że byłem sygnał u Misty milionom Popa. Polaków, którzy oglądali telewizję publiczną. Myślę, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju reżimem. Spotykamy się z takim wschodnim traktowaniem ludzi, jak to widać właśnie. Porozmawiamy w domu, porozmawiamy w domu. Północna czy Rosja. To jest naprawdę niepoważne. Teraz jest również bardzo wiele ataków na telewizję Republika, które cały czas zadaje bardzo trudne pytanie, niewygodne pytania Donaldowi Tuskowi. I czy właśnie Łukasz, czekaj, dam ci modo na Kampanii YouTubie. też, proszę państwa, bardzo często wskazywał, kto jest dziennikarzem, a kto nie jest. To nie jest normalne, żeby polityk o tym decydował. Takich standardów nie ma nawet chyba na Białorusi. I właśnie dlaczego tak Donald Tusk chce wskazywać? O, z TVN-u to są dziennikarze, a z Republiki to już nie. Myślę, że chce podważyć autorytet oczywiście. To są prywatne telewizje, więc ludzie mogą posługiwać się słowem tak jak chcą. Mogą mówić to, co jest prawdą, mogą mówić obiektywnie, nie muszą korzystać z propagandy. Myślę, że to jest Ja nie największy umiem problem, grać który w Garrick Tuska Phone'a. kole oczy. To trzeba się to ja muszę do Lewiatanowej napisać na Discordzie Tak. i wtedy No właśnie, Ja nie umiem w to Państwa, grać. możemy Państwa zapewnić, że Telewizja Republika Ale nadal mieliśmy będzie zagrać zadawała właśnie niewygodne na pytania Gilotynowym Donaldowi Discordzie. Tuskowi I będziemy relacjonować wszystko to, co dzieje Jakoś się w nie kraju. możemy Teraz, się. Proszę Państwa, idziemy cały czas w tym wielkim proteście. Jaką modelkę kolejną, Marysia? Setki tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się zaprotestować przeciwko łamaniu prawa, łamaniu konstytucji przez rząd Donalda Tuska, przez koalicję 13 grudnia, jak mówią tutaj protestujący. Uwaga, lewacki bełkot, nie widzę przeszkód. Wielkie hasła, apele do Donalda Tuska, aby uwolnił Macieja A Wąsika modelkami, i a nie modami w tym posłów sensie? Prawa i No Sprawiedliwości, tak, możemy. którzy 2 dni temu zostali siłą uprowadzeni z Pałacu Prezydenckiego i doprowadzeni pierw do komisariatu, potem do aresztu. Tutaj spytam może pani, skąd pani przyjechała? Brańsk, proszę pana, Brańsk, pozdrawiamy Warszawę, wszystkich protestujących. No właśnie, i tutaj chciałem spytać, bo Brańsk? żony Czy posłów Brańsk jest gdzieś Wąsika koło i mnie? Kamińskiego Bo mam apelowały taki akcent. o uwolnienie, apelowały Ej, o Elmajo, uwolnienie grzeczniej. posłów. Czy czy pani jest również za tym apelem? Czy popiera pani ten apel o uwolnienie tych posłów? Dlaczego? Oczywiście, że tak. A przecież oni zostali ułaskawieni przez prezydenta, niewinnie siedzą. No właśnie, dlaczego Donald Tusk nie uznaje tego ułaskawienia? A pan musi zapytać Donalda Brańsk na Tuska. Podlasiu, no właśnie. Łamie w ten sposób prawo? I tam chyba jest klub piłkarski Zatoka Brańsk. A przecież tak apelował, mówił, że jest konstytucja, chce wprowadzić i tak dalej. No ale wie pan, apelował wtedy, gdy nie był u władzy. Teraz już jego Teraz prawo tak jak my Kurwa, jaki... Oczywiście, teraz Kurwa, wy się zastanawiacie, ile ludzi głosuje na PiS, a ja... Możesz być modelką, Marysia. A ja mam rozkminę, jaki jest klub piłkarski w Brańsku. W czasie stanu wojennego i nie ukrywam, że były momenty w tych dniach, w których
przeżywałem dokładnie to samo, co wtedy. A przyjechaliśmy z Płońska. Zatoka? z drużyny Kurwa, powiedz, że Wojska Zatoka. Wojcika, który ma u nas biuro poselskie i gorąco... Ej, ale poszedłbym kurwa na takie kartofliska znowu. Kiedyś za czasów komuny przerwano, nie było teleranka. Kurde, nie Zatoka. 20 grudnia Nie ma klubu o Zatoka godzinie Brańska. 11:18 wyłączono sygnał TVP Info. Następnie, kiedy była próba poinformowania Polaków o tym, co się dzieje, o tym, jak siłowo zostały Rok przejęte mnie trochę polskie też, ziemia, zwłaszcza, że drepizdy do mikrofonu, Pionier Brańsk. To nie znam. Zdecydował się również Więc ja myślę, że do 19 max i ten. specjalnego wydania wiadomości, które było wtedy I nadawane. będziemy kończyć. Wtedy teleranka nie było, tak wtedy nie było wiadomości. Proszę Państwa, tutaj widzimy, że Polacy się temu sprzeciwiają. Sprzeciwiają się siłowemu, bezprawnemu przejęciu telewizji polskiej. Sprzeciwiają się także nielegalnemu tak naprawdę. Ej, słuchajcie, przez Restream łatwiej się banuje niż przez YouTube na desktopie. Prezydenta, który również zapowiedział, że rozpocznie się ponownie cały proces ułaskawienia tych dwóch posłów w związku z nielegalnymi działaniami Donalda Tuska. Ale tak naprawdę to ułaskawienie również jest ważne z jednego powodu. Jest tylko jeden wyjątek, kiedy nie obowiązuje ułaskawienie prezydenta, kiedy jest orzeczenie Trybunału Stanu. Trybunał Stanu w żaden sposób nie orzekał w sprawie posłów Kamińskiego i Wojsika. Właśnie Czy będę w tym cały tygodniu czas oglądał Foliarzy? widzimy to morze Może w biało-czerwonych weekend flag, coś właśnie morze byśmy biało-czerwonych dupnęli. serc, którzy sprzeciwiają Bo tu się wiem, że temu, co też robi jest Donald front Tusk. puszczenia Foliarzy dzisiaj, ale myślę, Konkretnie z Wałbrzycha, ale pochodzę z Krakowa. myślę, że Dlaczego dzisiaj pan już nie, sprzeciwia że dzisiaj już się nie. to, co robi Donald Tusk? Myślę, że 3 Przede godziny marszu, no właśnie, Polański, dobrze mówisz, właśnie oglądamy Foliarzy. Cały naród Myślę, że 3 jest w godziny wielkim marszu chaosie. wolnych Polaków to jest Jeden kurwa... That's odwołuje, a drugi lot. sąd skazuje. That's a lot. Jest to okropny zamęt. A działania Donalda Tuska, no chyba nie są praworządne. Więc myślę, że Foliarzy możemy sobie w weekend dupnąć. Praworządne. Marysia, bo nie chce się Temu, proszę Państwa, przebodźcować. sprzeciwiają się Polacy, którzy dzisiaj zdecydowali się wziąć udział w wielkim proteście wolnych Polaków. Będziemy Polaków, to dla Państwa wolnych cały Polaków. czas relacjonować, a teraz oddajemy głos do studia. Żubr Drohiczyn? O kurwa, podoba mi się. Kurwa, no poszedłbym na takie jakieś kartofliska typu okręgówka, no. Dawno nie byłem na czymś takim. Radek z udanych ćwiczeń. Witam ponownie, Adrian Stankowski z naszego Witam specjalnego ponownie jak na studia, drugiej na 11. części meczu. Piętrze wieżowca tuż przy polskim parlamencie. Stąd widać jak na dłoni morze głów, które sięga w tej chwili prawie już kancelarii prezesa Rady Ministrów. Tu jeszcze w otaczających parlament uliczkach. Bez kitu, ciekawe co Jaszczur myśli o masa tym ludzi wszystkim. w tych bocznych uliczkach. Jest z Patryk, nami Miłosz powodzenia tam. Monasterski, szef agencji. Rozumiem, że te kartofliska to jako piłkarz, Jak tak, oceniasz kurwa. to, co się dzisiaj Stary, tu ja bym wydarzyło? teraz Może ludzi, ale przebiegł jednocześnie stąd do spokojnie. kuchni. Nie mamy To informacji bym 2 dni absolutnie musiał żadnych odpoczywać. incydentach. Już nie mówię o Co to za zapowiadanym licznik rzekomo, wrogu? Jaki licznik wrogu? Szturmie na Kapitol, czy tam na Sejm. Nie na wiem, polski może suby na parlament. telewizji Republika. Takie narracje były suflowane. Co się dzisiaj Telewizja zdarzyło? Republika? Dobry wieczór Państwu, Kurwa, nie dobry wieczór widzę. Panie redaktorze. Jesteśmy w miejscu, Nie w widzę, co którym tam jest gołym napisane, okiem bez widać, że kitu. jest to naprawdę Takie za niska rozdzielczość. wiele set tysięcy Polaków. Ale fryzurę którzy na tworzą pożyczkę dzisiaj ma fest. historię, bo to się zdarzyło. To jest ważny moment dla Polski, ważny, być może największa manifestacja w ostatnich dekadach, która Ja myślę, w tym Zachsoja, momencie że, łączy ludzi, którzy troszczą się o ojczyznę. Nazwa To nie cyklu jest o manifestacja, foliarzach. której celem jest niszczenie czegoś, To mogłoby obrażanie być kogoś. coś Tutaj odnośnie ludzie, z którymi rozmawiałem, do mówili, że liściopka, przychodzą, bo nie chcą się zgodzić żółcika, na taki sposób prowadzenia rządu. sękaczka, Że oczekują od tego, ewentualnie że prezydent będzie prezydentem, sąd sądem, rząd rządem i to wszystko będzie działać kwantonówek zgodnie dla dobra państwa, a i nikt nie będzie kwantofli. podważał konstytucji. Czy nie mówię będzie dla łamał mnie? prawa, Chyba już nie będzie mówię dla mnie, kwestionował, ale myślę, że kiedyś sądów, mówiłem, wiesz, które jak wydają pojechałem na zmiany studia do Warszawy, rzekomo różne, to różne miałem opinie w tej samej takie, sprawie. Co miałem najważniejsze, takie nikt nie powinien dławić wolności słowa, ludzi, ani tym bardziej których zamykać, poznawałem w Warszawie, będąc na pierwszym roku więzieniach studiów, jako miałem po prostu takie... politycznych. Jest tu naprawdę bardzo wiele osób, natomiast
Natomiast rzeczniczka Niektórzy mówili, warszawskiego ratusza, jeśli wierzyć masz serwisowi ciekawy Onet, zaśpiew, powiedziała, że a niektórzy według mówili monitoringu tak, miejskiego dzisiaj co jest ty mówisz? 35 tysięcy Bo tak demonstrantów, zaciągałem, no nie? co, oznacza, Joanna że Alabaster, nie wrzucę streamów z foliarzami na YouTube, bo też zależy mi trochę, żeby mieć więcej ludzi na Twitchu. To jest raz, a dwa, że na YouTubie musiałbym zakładać osobny kanał pod to to. jest inna kwestia. Tutaj bardzo często słyszymy hasła dotyczące wolności słowa, także hasła skandują uczestnicy Republika, co ja bardzo dziękujemy, ale traktuję. On powiedzieli, że to jest największa manifestacja w ostatnich dekadach? No kurwa, nie sądzę. Telewizja Republika wzięła na swoje barki. I jak sądzisz, to jest ważne dla Polaków, bo że dla tych Jak najlepiej demonstrantów przyrządzać to kwantofle, no musi widzimy się bardzo sobie wyraźnie. teleportować Dzisiaj z przyjechało równoległej do Warszawy rzeczywistości. Wiele osób z innych miast, ale też powiedzmy uczciwie, pogoda nie jest idealna, jest zimno. A jak już jest sobie je zima w ogóle, teleportujesz, to pada jest potem śnieg. normalnie. Myślę, że ta demonstracja byłaby daleko liczniejsza, gdybyśmy mieli, nie wiem, piękną, słoneczną pogodę wiosną. To jest ważna demonstracja dla Polaków. Obrona wolności słowa w każdym kraju demokratycznym jest po prostu fundamentem. A zwłaszcza, Myślę, że zwłaszcza dla nas dziennikarzy to jest no po prostu tak, fundament naszej pracy. Musimy przenosić się Dokładnie, do studia. strajk kobiet. Miłosz Ale też tutaj ma rację Misza, że strajk kobiet został zdyskredytowany przez tuskoidów. Ja myślę, że generalnie strajk kobiet w narracji w mediach został już dawno rozpuszczony w szumie informacyjnym. Ciągle się kręci jak szalony. To jest licznik subskrypcji na serwisie. Ej, ten licznik jest kurwa realny chociaż? To jest tylko chwila Państwa zaangażowania, a dzięki temu po prostu możemy prowadzić naszą pracę, możemy rozbudowywać nasze możliwości techniczne, możemy docierać do Państwa. Ej, słuchajcie, na OKO.press leci program polityczny. Może chcemy obejrzeć program polityczny wspólnie? Lubię program polityczny. Ty, chyba nawet nie fejkowy ten licznik. Tak? Dobra. To lecimy na program polityczny, przewiniemy sobie go do początku, bo tam chyba jest premiera. I potem będziemy zwijać pizdeczkę do spania. Ponieważ panowie... Dyktatura. Tworzy się ponura dyktatura. Mamy, proszę Państwa, zamachom stanu autentycznym. O, jaka cisza. Jo. Czy będziemy mieli więźniów? Ja też już chyba nie będę się dużo udzielał do mikrofonu, ale... Mediów publicznych. Anarchia w sądach. Teraz władza chce uwięzić demokratycznie wybranych posłów. Jawny bunt w Sądzie Najwyższym. Będziemy bronili polskiego prawa i polskiej demokracji. A zło przegra. Mateusz, ja nie znoszę na razy dwa, przykro mi. Nie będę przyspieszał. Co tak późno? Autobus mi drogę zablokował. Dyktatura. To co? Zaczynamy od teorii autobusowej? Może zacznijmy jednak od początku, skąd się wzięła cała ta awantura, żebyście wszystkie i wszyscy na pewno Czekajcie. krok po kroku... Mądran mówi, wczoraj wspominałeś o Braunie, że wraca i cyk, było info, że prokuratura ma oskarżenie i czeka na uchylenie immunitetu, więc coś się dzieje, to są dobre wieści. Do której stream? Nie wiem, obejrzymy program polityczny, i będziemy się zwijać, a on potrwa pewnie z pół godziny do godziny, myślę, że godzina to jest maks, a pewnie będzie miał z 40 minut, tak strzelam. Zrozumiały, o co tutaj chodzi tak naprawdę. Okej. Mariusz Kamiński urodził się 25... Dobra, to może przejdźmy jednak do 2007 roku. Będzie
trochę łatwiej. No dobra, taki skok w przyszłość. Dobrze. 2007, 2006 właściwie rok. Afera gruntowa. Rządy Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, rządy koalicyjne, bo częścią tamtych rządów był LPR i Samoobrona. Tak, szukali haków Nie na będę prawdziwie wchodzić w ludowego to, Lepera. jakie tam Ej, myślicie, że Leper był prawdziwie ludowy, czy raczej był cynikiem? Pomijając to, że w wielu kwestiach był kutasiarzem, no nie? I był seksistowskim staruchem obleśnym. Ale myślicie, że jego ludowość była autentyczna? Ja kiedyś trafiłem na jakiś taki fragment, gdzie młody Leper na jakimś takim spotkaniu zabierał głos i kurde, no taki młody Leper, to widać było, że kurde chyba jest całkiem szczery w tym, albo był po prostu bardzo dobrym mówcą. Czy działy się i skąd wynikały napięcia. W każdym razie w pewnym momencie Jarosław Kaczyński Kombinator, postanowił który wziął za pożegnać dużo się z kredytów, Andrzejem może. Leperem. I no, nie zrobił tego tak, żeby mu tak powiedział, po prostu, że rozstajemy się. Ja pamiętam, że Ikonowicz miał bardzo duży sentyment do Lepera i stąd moje pytanie. No tak, wiadomo, akcja z tekstem, czy można zgwałcić prostytutkę, właśnie świadczy o tym, że jakby w pozostałych kwestiach no był takim kutasiarzem, no Brzydek mówi możliwe, że jedno i drugie, no właśnie. Pamiętam, że właśnie jak poznałem Ikonowicza, to Ikonowicz wspominał, że ma bardzo duży sentyment do Lepera. I ja miałem takie, kurde, panie Piotrze, panie Piotrula. Z rządu po prostu. I postanowił do tego użyć służb specjalnych. Wtedy szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego był Mariusz Kamiński, a jego zastępcą był Maciej Wąsik. I skracając, próbowali pokazać, że Andrzej Leper, ówczesny minister rolnictwa, za łapówkę odrolnił komuś ziemię. Nie będę wchodzić też w to, co to też znaczy. Mi się wydaje, że na początku mógł być kurwa mocno ideowy, a potem po Prawo i prostu... Sprawiedliwość, Kaczyński, Kamiński, Wąsik postanowili uszyć aferę, w której pozbędą się Andrzeja Lepera z rządu. W trakcie tej operacji specjalnej, którą stworzyli, podsłuchiwali polityków, nie tylko z Samoobrony, ale też z Prawa i Sprawiedliwości, fałszowali dokumenty, co będzie O, a to, że bardzo chodził na ważne blokadę w dalszym ekstremisty, nie toku wiedziałem. tej historii. No i generalnie pełnili sprawstwo Marysia, trzymaj się tam. w tworzeniu sytuacji, która nie miała miejsca. To nie jest tak, że odkryli jakąś korupcję, w której uczestniczył Andrzej Leper, tylko postanowili stworzyć sztuczną, nieistniejącą sytuację, w którą próbowali wpuścić Andrzeja Lepera. I wykorzystali do tego agenta działającego pod przykryciem i zresztą cała akcja się nie udała. Mimo prób... Tak, był przeciek. Lepera podsłuchiwano, próbowano znaleźć na niego haki. Przez pół roku nie udało się to. Afera zostało to wszystko ujawnione i rząd Jarosława Kaczyńskiego rozpadł się, były przedterminowe wybory i Jarosław Kaczyński... I w międzyczasie byłem w szkole średniej i ministrem edukacji był Roman Giertych. I Roman Giertych, jak są tu jeszcze młodsze osoby widzowskie, to informuję, że to była mniej więcej ten poziom kurwa ze zwierzęcenia co Czarnek. A może miejscami jeszcze gorszy, bo był otwarcie, no był z narodowców, kurwa no. To tak jakby teraz ministrem edukacji był typ z Konfederacji, no nie? Nie, ja nie miałem mundurków Wygrał akurat. Donald Tusk. Nie załapałem ale się. historia się nie skończyła. Ponieważ Wąsik, Kamiński i jeszcze agenci dostali... I wyrzucał Gombrowicza z listy lektur szkolnych. Nie, w sumie nie wiem, czy Czarnek to tak dużo lepiej, no nie? Jakie on jest z Solidarnej Polski i no Solidarna Polska od tamtego LPR-u nie różni się tak naprawdę dużo,
Bo chyba Solidarna Polska też lubi taki antyeuropejski. Okej, jest mniej antyeuropejska pewnie niż LPR. LPR był dużo bardziej agresywny w tym. Zarzuty, ta sprawa się toczyła i na początku 2015 roku dostali wyroki. Tam były wyroki więzienia, tylko że to były jeszcze nieprawomocne wyroki. Oni złożyli jednorazowe apelację, chusteczki mi się ale skończyły. mamy ten 2015 rok, więc tutaj wchodzi Joker na scenę, a tego Jokera wyłożył Andrzej Duda, który został prezydentem Polski. Jokerem jest Donald Tusk. I to była jedna z jego pierwszych decyzji, która stała się źródłem tak naprawdę wszystkich tutaj wątpliwości. Postanowił Jak to samo ułaskawić, przez cały czas przy pomimo stole? tego, Jak już to nie będę samo? wchodzić we wszystkie takie prawnicze dyskusje, pomimo tego, że no nie było prawomocnego wyroku. No i tutaj właśnie rozgorzała ta wielka awantura, która ciągnie się do dzisiaj. Miał prawo, czy nie miał prawa? Nie będziemy przesądzać, no ale jednak... Tak, ktoś tam na TV pomijając Republika już mówił, wyroki że sądowe Donald Tusk kolejne, jest jak które Joker. były wydawane, o czym zaraz powiem. Jest tutaj szereg argumentów, które mówią o tym. Pierwszy raz w ogóle doszło do takiej sytuacji, że kogoś bez były prawomocnego bardziej na wyroku prawo, no to ułaskawiono. Nawet strona prezydent.pl ogłaszała wcześniej, że ułaskawienie przysługuje jakby prawomocnie skazanym. A, że Gombrowicza, no faktycznie, Są też no. takie przykłady, jak kancelaria prezydenta odpowiada, już nawet chyba w 2016 roku, czy tam jeszcze w 2015, odpowiada ludziom, którzy apelują właśnie o ułaskawienie, że nie, przepraszam, ale ułaskawiamy tylko prawomocnie skazanych. Już nie będę właśnie podawać też wszystkich argumentów no, takich prawniczych. Po prostu to było jak grom z jasnego nieba, że prezydent coś takiego Jak kurwa zrobił. rozwiązanie Stąd się parlamentu. zaczyna cały problem z tą sprawą, bo potem w 2015 oni ponownie zostają posłami i sąd okręgowy, to już chyba było na początku 2016. Gombrowicz chyba nie pisał stwierdza, wierszy. że no dobrze, skoro jest to ułaskawienie, to w takim razie my umywamy ręce i umarzamy to postępowanie dalsze, czyli nie dochodzi do tej apelacji. Ale te osoby, które były poszkodowane w tej sprawie, czyli ci działacze samoobrony, oni się z kolei odwołali od tego umorzenia. Ale i możemy poszli czytać wtedy do losowy Sądu rozdział z Najwyższego. dzienników Gombrowicza. No i Sąd Najwyższy powiedział, że kurczę, no jest to trochę problem, no bo mamy tego prezydenta, 35 lat wtedy miał? Ja pierdolę. A w którym miejscu ja jestem? Ja zaraz mam 35 i co? i cały jego obóz polityczny, który upiera się przy tym ułaskawieniu, no a z drugiej strony mamy ten proces sądowy, który normalnie powinien się toczyć. Więc ten skład, do którego ta sprawa trafiła, zadaje pytanie prawne i w 2017 Sąd Najwyższy taką uchwałę podejmuje w siedmioosobowym składzie, która mówi, że nie wolno ułaskawiać tak, zanim się proces nie skończy przed prawomocnym wyrokiem, że po prostu to tak nie działa i tyle. I wtedy ten skład, który miał rozpatrywać to odwołanie tych poszkodowanych, no już sobie wyznacza termin, ale tutaj jest kolejny joker wyłożony i w tym momencie wkracza marszałek Terlecki, który idzie do Trybunału Konstytucyjnego, który już wtedy jest przejęty przez Julię Przyłębską, która tam kręci terminami, składami, no już jest rządzony, tak zupełnie przejęty i mówi, że nie, tutaj nie wolno tego rozpatrywać do końca, ponieważ jest spór kompetencyjny między panem prezydentem a Sądem Najwyższym. No i Sąd Najwyższy w tym 2017 roku mówi, ojej, no dobrze, no to poczekamy, co zrobi ten Trybunał Konstytucyjny. No i tak sobie, pamiętacie, w międzyczasie w ogóle są mega awantury sądowe wokół tych wszystkich ustaw sądowych. No stamtąd się zaczyna cała po prostu awantura, która ciągnie się do dziś. No ale ten Sąd Najwyższy mówi, no dobrze, to czekamy, zobaczymy, co powie ten TK. No i czekają i minęło sobie 6 lat. I przychodzi rok 2023, zdaje się tam, nie wiem, luty czy marzec i Sąd Najwyższy mówi, no już bez przesady, co tu, ile można czekać na to? My teraz sobie rozstrzygniemy tę sprawę, bo to jest po prostu żart, że Trybunał Konstytucyjny no po prostu wziął nas na przeczekanie, chciał zablokować tę sprawę. Sorry, panki. W końcu wydają taki wyrok, że kasują tę sprawę i nakazują sądowi okręgowemu jeszcze raz wzięcie tej sprawy i wydanie wyroku.
W międzyczasie też nagle Trybunał Konstytucyjny, takie ożywienie tam nastąpiło, odblokował się, ponieważ on też był skłócony, też wydał kolejne jakieś tam orzeczenie właśnie, że nie, że prawo łaski, że prezydent ma rację, że proszę już zostawić tę sprawę, no ale sprawa ewidentnie toczy się dalej. I mija sobie kolejnych parę miesięcy i nagle rzeczywiście ten sąd okręgowy, mamy teraz 20 grudnia 2023 roku, wydaje wyrok. Znowu No to jest, właśnie. I to jest wyrok prawomocny, skazujący, co prawda oni dostali mniej, teraz 2 lata, to były 3, ale dostali karę bezwzględnego więzienia i zaczyna się cała awantura. Inba. Tak, zwłaszcza, że ten 20 grudnia to jest taki dzień, kiedy jesteśmy w trakcie kilku awantur tak naprawdę. To jest dzień po tym, kiedy została podjęta przez Sejm uchwała w sprawie mediów publicznych. No i to są dokładnie te dni i te godziny tak naprawdę, kiedy nowa ekipa nowej większości rządzącej przejmuje media. Jest strasznie gorąco, dzieją się rzeczy w TVP, na Woronicza, na Placu Powstańców, tak w Sejmie. łatwo, pani. No i do tego wszystkiego dowiadujemy się, że Szmat czasu, Sąd Okręgowy rel właśnie w skazał chuj. prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. No i tu wchodzą dwaj aktorzy, którzy poza tymi dwoma panami będą bardzo ważni w tej historii, czyli Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, którego natychmiast Łochochownia. dziennikarze zaczynają pytać, jest wyrok skazujący, znamy prawo, w prawie jest napisane, że posłem nie może być ktoś, kto Tak, został to jest skazany prawomocnym konstytucja. wyrokiem. No i na to Szymon Hołownia na początku mówi, no poczekam na dokumenty, zobaczymy co tam będzie, ale dodaje też, Nie strasz, że Łukasz, nie strasz. jego rolą jest po prostu wykonać, bo to nie on decyduje o tym, czy mandaty im wygasły, czy nie wygasły. To jest gest taki deklaratoryjny, co podkreśla wielu prawników i sądy też, tak? Że on po prostu tylko stwierdza, że wygasły im te mandaty z punktu widzenia prawa. Tak. Przy czym zaraz się okaże, że jednak tutaj coś więcej jest na rzeczy. No i jednocześnie prezydent Andrzej Duda pisze listy różne, między innymi do marszałka Sejmu i tam twardo powtarza, moje ułaskawienie było poprawnym ułaskawieniem. Tutaj w ogóle sąd nie ma nic do rzeczy, marszałek Sejmu nie ma nic do rzeczy, nie ma mowy o żadnym anulowaniu. Co, ja nie umiem ułaskawić, kurwa? Ja nie umiem ułaskawić? Zawieszaniu immunitetów, kasowaniu. To są posłowie, ja ich prawomocnie ułaskawiłem w ogóle, co tutaj Uniewinniłem się nawet. wydarzyło. Mamy kolejny dzień, trwa posiedzenie Sejmu, są znowu głosowania. No i co? Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik wchodzą sobie po prostu do Sejmu i biorą udział w głosowaniach, a Mariusz Kamiński jeszcze w bardzo taki spektakularny sposób pokazuje wszystkim, że on tutaj czuje się prawomocnym posłem, czy pełnoprawnym, 100% posłem. Więcej niż 100%. Identyfikuje się jako poseł. Pani Lichockiej sprzed kilku lat. Tak. I tutaj znowu ostrzegam, będzie prawnicza rozkmina, nie unikniemy tego, bo to jest taki rodzaj sprawy. Wchodzi teraz nowe jakby otwarcie jeszcze kolejnej warstwy właśnie skomplikowania prawnego wokół tej sytuacji, bo ta deklaracja marszałka Hołowni to jest taka procedura, od której też ci posłowie, wobec których on stwierdził to wygaśnięcie mandatu, potwierdził je, mogą się odwołać do Sądu Najwyższego. To jest taka procedura, która powstała po to, że a nuż widelec, zaszłaby jakaś pomyłka, że tak naprawdę ta osoba nie była prawomocnie skazana. Bardzo mi się podobały wypowiedzi Wąsika i Kamińskiego pod tytułem nie uznajemy tego wyroku i chuj. Nie uznajemy go. Nara. No więc Sąd Najwyższy musi to jeszcze potwierdzić. Zgodnie z przepisami to ci posłowie zgłaszają się do marszałka Sejmu, za pośrednictwem właśnie marszałka oni się kierują do Sądu Najwyższego. Ale
Wielokrotnie była ta ustawa o Sądzie Najwyższym nowelizowana, już teraz nie będę Marysia, próbowała to zjedź policzyć, na ile w ciągu tym, ostatnich na 4 lat ją podeszwach albo na nowelizowano, tyłku. 10 razy, podejrzewam. Więc po tych wszystkich nowelizacjach jest powiedziane, że takie rzeczy rozpatruje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To jest jedno z tych ciał, które powstały w wyniku reformy PiS-u w 2018 roku i to jest ciało, które podobnie jak wcześniej Izba Dyscyplinarna jest negowane, nieuznawane za sąd przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, przez Trybunał Jesteśmy z Sprawiedliwości tobą. Unii Europejskiej. To jest jedna właśnie z tej części takiej reformy PiS-u, która sprawia, że no mamy coś w rodzaju dualizmu prawnego, tak? Że na papierze te ciała sobie istnieją, podczas gdy i właśnie międzynarodowe sądy, instytucje uważają, że to są ciała upolitycznione, ponieważ ta izba składa się w całości z neosędziów, czyli tych, które są powołane do sądu przy udziale tej upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa no i przez to właśnie nie spełnia tych wymogów niezależności i niezawisłości. Żeby było jeszcze zabawnie, to dosłownie 21 Maciek, grudnia, Marysia, w mówisz tym się czasie, spóźni. kiedy to się działo, zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdzał Musisz to dodatkowo zwolnić. jeszcze. No więc mamy to ciało, które jest nieuznawane. Na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, jak miał kierować jakieś rzeczy, to po prostu pomijał te przepisy zgodnie z wytycznymi TSUE, które kazałyby mu to kierować do tej Izby Kontroli na przykład, tylko albo nie wiem, Izby Dyscyplinarnej, zamiast tego do tych starych izb, czyli do Izby Pracy czy Izby Karnej kierował sprawy. No więc Szymon Hołownia postanawia te wszystkie dokumenty dotyczące Wąsika i Kamińskiego dać do Izby Pracy, żeby to Izba Pracy rozstrzygnęła tę sprawę, która, uwaga, dotyczy po prostu jego takiego formalnego wpisu stwierdzenia o wygaśnięciu mandatów. Ale tymczasem Wąsik i Kamiński idą sobie bez trybu do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Idą tam oczywiście dlatego, że wiedzą, że po prostu dostaną tam takie orzeczenie, na jakie mogą liczyć, no bo... Ale podobno jest to na tyle bolesne, że nie dałabyś rady iść dalej. Nie po to powstają takie instytucje, żeby po prostu politycy PiS mogli być zawiedzeni. Żeby były nieużyte. Żeby były nieużyte. No więc i tutaj się rozgrywa kolejny dramat w tym Sądzie Najwyższym. Wiemy, jakie masz buty, śliskie. W Izbie Pracy podzielono, osobno miało być właśnie rozpatrzenie sprawy Macieja Wąsika, osobno Mariusza Kamińskiego i do jednej ze spraw jest przydzielony skład, który składa się w całości z sędziów, tych tak zwanych starych sędziów, a do jednej sprawy, do sprawy Macieja Wąsika, sprawozdawca jest neosędzią i żeby nie mieszać składów, no to oni po prostu mu dorzucają samych neosędziów i on zanosi te dokumenty To byś do nie Izby szła dalej, Kontroli jakbyś złamała Nadzwyczajnej dupę. Spraw Publicznych i potem 4 stycznia w takim razie ta Izba Kontroli mówi, dobra, mamy dokumenty, sprawa jest nasza, wydają szybko postanowienie, wykraczając poza tę całą procedurę, bo oni mieli tylko orzec, czy decyzja Szymona Hołowni była błędna, czy nie, czy jest w ogóle prawomocny wyrok, czy nie, a oni tam wtedy mówią, że nie, ułaskawienie prezydenta, że w ogóle też niewinnie skazani, w sensie, że oni są niewinni, no jakoś po prostu wybebeszają całą tę sprawę zupełnie poza tymi ramami, do której byli zobowiązani. Kurde, nawet się nie wiem, czy to trzymać, są nawet uks. jeżeli ktoś by im miał przekazywać taką sprawę. Co jeszcze ciekawsze, ponieważ te dokumenty do sprawy Mariusza Kamińskiego trzymają cały czas ci starzy sędziowie Izby Pracy, te oryginały, to następnego dnia, czyli 5 stycznia, Izba Kontroli bez tych oryginałów w ogóle sobie orzeka, bo część dostali, część sobie skopiowali ze sprawy Wąsika, część ktoś tam ich jakąś ksyrówkę zrobił. To nie jest w ogóle nic nie nadzwyczajnego, oni tak po prostu tak sobie robią. Wow, przeczytałem to, co Mikołaj wrzuciłeś, że Braun powiedział do dziennikarki wyborczej, czaiła się pani pod łazienką, czy ja byłem tam przypudrować nosek, czy wymienić magazynek. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Pozdrawiam kota Boilera Drakana.
Ja pierdolę. Bez trybu. No i sobie orzekli, że właśnie, że Kamiński też jest po prostu niewinny, zostawcie go, do widzenia. Tymczasem Izba Pracy, no ponieważ miała cały czas te dokumenty Mariusza Kamińskiego, czekała sobie spokojnie do 10 stycznia, żeby sobie orzec w sprawie tego wygaśnięcia mandatu, tej decyzji, czy tam potwierdzenia Szymona Hołowni i 10 stycznia ta Izba Pracy stwierdziła, że Mariusz Kamiński nie jest posłem, że doszło do tego wygaśnięcia mandatu, bo jest ten prawomocny wyrok, a co więcej Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem, ponieważ mamy szereg tych wszystkich orzeczeń europejskich, w tym TSUE. I tak to wygląda z punktu widzenia tej całej awantury w Sądzie Najwyższym. Nie będę już wchodzić teraz w te wszystkie przepychanki. Pierwszą prezes Małgorzatę Manowską, która oskarża Szymona Hołownię, jakieś konszachty i tak dalej, i wzajemnie, że Manowską z Dudą się oskarża o konszachty. Zostawiamy to. Spotkali się też tak. poza trybem, też bez trybu. A poza tym trafiła tam, gdzie trafiła, ponieważ jest koleżanką, tak jak się często wspomina. No w każdym razie, sytuacja więc wygląda tak. Co jest teraz jeszcze istotne? Że było to kotłowanie się, boksowanie w Sądzie Najwyższym, ale w międzyczasie jeszcze po prostu sąd wykonawczy, zdaje się 8 stycznia, też po prostu wysłał to zawiadomienie, że te osoby powinny zostać odprowadzone do zakładu karnego przez policję, przez służby. Oni to dostali 9 stycznia, zaczęli ich szukać na mieście, żeby ich doprowadzić. Co jeszcze jest ciekawe, zrobiono to na podstawie przepisów, które sam PiS uchwalił, że można to zrobić szybciej właśnie, że nie ma takiego czegoś, że po prostu będą się ci skazani zastanawiać. Czy Superpartia to przepis? Nie przyjdą, żeby zostać doprowadzonymi. Więc tak to wyglądało. Tak wygląda mniej więcej ta cała taka perspektywa prawna. I co tutaj jest bardzo, bardzo istotne? Od razu się rozbijamy o to, że istnieje, no jakby mieliśmy w Polsce i mamy pewien system prawa, ale do tego przez 8 lat był budowany drugi, alternatywny system. Tak jak właśnie tłumaczyłam na podstawie tego, co się działo w Sądzie Najwyższym, że są te nowe izby, że one są nieuznawane de facto i międzynarodowo, i też w Polsce przez inne izby, że jest ten cały konflikt starych i nowych sędziów. No i on służył właśnie do takich sytuacji. Lewacki bełkot. PiS, który był skazany prawomocnym wyrokiem, żeby wiedział, że nie sądzę. ma jeszcze tutaj sobie swoją izbę, gdzie może się odwołać od wszystkiego, jakąś tam, nie wiem, Zbigniew Ziobro jakąś skargę nadzwyczajną może sobie złożyć w sprawie kogoś do tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Mamy ten Trybunał Konstytucyjny, który jest zupełnie dysfunkcjonalny i na zamówienie polityczne nie ma tutaj co się rozdrabniać, tak? No, że po prostu jak jest zamówienie, prosimy orzec, że coś jest bezprawne, albo nie wiem, że my mieliśmy rację, to on to orzeka zawsze. No i to jest taki podwójny system, tak? Tylko że na co trzeba tutaj zwrócić Mikołaj, uwagę, masz może linkę do tego Brauna? To jest ostatecznie najważniejsze, że mamy ten prawomocny wyrok. Jeżeli można tutaj zacytować cały szereg różnych ekspertów, profesorów, prawników, którzy są zgodni co do tego, że po prostu ten wyrok trzeba wykonać. Sądy poszły tą drogą. Ten sąd wykonawczy stwierdził, że trzeba to wykonać i tyle, pomimo tego, że tam się toczy jakaś dziwna dyskusja wokół tego, czy Szymon Hołownia stwierdził, czy nie stwierdził wygaśnięcia mandatu. Ja bym zacytowała wypowiedź jednego prawnika. Niech będzie to Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlaczego? Dlatego, że to jest jednak osoba, która została wybrana na tę instytucję głosami ponad podziałami. Radek, dzięki, do zobaczenia. Model jego powoływania, musieli na niego głosować i ludzie z koalicji, z lewicy, i z Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej. I jeden taki cytat po prostu z rzecznika przeczytam. W demokratycznym państwie prawa podrzuciłbyś, sąd jest Mikołaj? organem, który jest właściwy do rozstrzygnięcia takiego sporu. W postępowaniu karnym, które zostało zakończone, sąd rozstrzygnął w ten spór w sposób prawomocny. Czy zgadzamy się z tym orzeczeniem, czy nie zgadzamy? W świetle pryncypiów państwa prawnego należy przyjąć do wiadomości istnienie tego prawomocnego wyroku. Koniec. No dobrze, to ty o sądach, o Sądzie Najwyższym, Trybunale.
Ja o Sejmie, wracamy na Wiejską i zanim będzie o autobusie i o Wielkim Wtorku, kiedy wszystkie rzeczy przynajmniej najbardziej barwne się wydarzyły, to jeszcze chwila o tym, co się działo na Wiejskiej, bo my nagrywamy ten odcinek w środę, 10 stycznia i to jest dzień, kiedy mogłyśmy być w Sejmie i śledzić obrady, śledzić obrady Sejmu, który miał się zebrać. No i jednak się nie zebrał, ponieważ Szymon Hołownia w porozumieniu z prezydium Sejmu odwołał obrady. No i tak jak powiedziałam wcześniej, Szymon Hołownia na samym początku powiedział, że no tak, te mandaty sąd stwierdził, że wygasły, ale tam dokumenty nie doszły, nie przyszły, on to tylko potwierdzi, on potwierdza. No ale tak potwierdził trochę teoretycznie, powiedział, że tak, że mandaty zostały wygaszone, ale nie wykonał jakichś takich ruchów, żeby powiedzieć Straży Marszałkowskiej: ej, dezaktywujcie im karty, nie wpuszczajcie ich na posiedzenie. No i Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński sobie weszli i tam właśnie byli na komisji. Prowokowali wzrokiem i gestem zebranych na sali. No i politycy większości rządzącej postanowili nie dopuścić raz, że do tego rodzaju sytuacji po raz kolejny, żeby Wąsik z Kamińskim chodzili sobie po Sejmie i drwili z imposybilizmu marszałka Hołowni, no ale też, ponieważ już było wiadomo, że policja może ich doprowadzić, no to musi ich, bo mają nakaz. No to przede wszystkim chodziło o to, żeby policja nie wykonała tych swoich czynności, tego swojego obowiązku w świetle kamer, na przykład na terenie Sejmu, na czym oczywiście zależało Prawu i Sprawiedliwości, i Kamińskiemu, i Wąsikowi, i Kaczyńskiemu zapewne. Więc żeby skasować jedną scenę, na której to mogłoby się odbyć, Szymon Hołownia w porozumieniu z resztą polityków po prostu odwołał w tym tygodniu posiedzenie Chyba można Sejmu. na czat wysłać właśnie, tak mi się wydaje. No i w związku z tym, skoro Powinno. nie mogli w Sejmie A możliwe, że to tylko na Twitchu działa. przebywać i stworzyć medialnego show sejmowego, no to Mariusz Kamiński z Maciejem Wąsikiem udali się, skoro nie na Wiejską, to na krakowskie przedmieście i zjawili się u prezydenta Andrzeja Dudy. No więc takim pretekstem do zaproszenia Maria, Macieja Wąsika do pałacu było to, że odbywała się tam uroczystość powołania Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców prezydenta RP. Jak wiemy, to są współpracownicy w MSWiA, pracowali, czyli są współpracownikami i Kamińskiego, i Wąsika. I prezydent też w ciągu dnia, zdaje się o 12:00, pokazywał takie zdjęcia właśnie z tej uroczystości, gdzie są wszyscy, pozują razem i jeszcze napisał na Twitterze: macie panowie, to jest do Pobożego i do Żaryna, za sobą wielkie doświadczenie i cechujecie się rzetelnością wykonywania powierzonych zadań. I teraz, najlepszym dowodem na wasz propaństwowy patriotyzm jest to, że współpracowaliście w ostatnich latach z ministrami Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. No i wtedy zaczęła się, już było dosyć pewne, że jakiś taki plan się wyłania, że oni będą tam siedzieć. Że trochę taka historia jak z Julianem Assange'em w ambasadzie Ekwadoru, który spędził tam 7 lat. I zaczęto już w ciągu dnia, wiadomo, pojawiały się memy i tak dalej, były informacje... Zamiast więzienia pałac dostali. Były informacje, że Wąsik i Kamiński wyszli na chwilę z pałacu, ale za chwilę wrócili. Były też takie różne przecieki, no a policja wtedy już obstawiała Pałac Prezydencki ze wszystkich stron, bo czekała po prostu, co się wydarzy. Były też takie przecieki, że policja też przygotowuje się nawet na taki wariant, że tam będzie helikopter podstawiony i oni wsiądą w ten helikopter i wylecą do Juraty i tam będą po prostu na eksterytorialnej placówce nadmorskiej prezydenta przebywać. No ale właśnie,
jak kompletny absurd. Dwie osoby, które mają na sobie prawomocny wyrok sądu, jest nakaz doprowadzenia ich do więzienia, przebywają u prezydenta RP. I prezydent RP jeszcze właśnie takich wziął pod skrzydła i mówi, że to bohaterowie i tak dalej, i tak dalej. W ciągu dnia... No, zgadzam się, pan Krok Polska, że może teraz przejdziemy do spraw istotnych w końcu. Też była konferencja Donalda Tuska, który po prostu zasugerował dosyć jednoznacznie Andrzejowi Dudzie. Ja już pomijam fakt, że mam w tej teczce bardzo znaczący cytat. To jest paragraf 1 artykułu 239 Kodeksu Karnego. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Że to jest dla niego ukrywanie przestępcy i że za to też grozi odpowiedzialność karna. I tu już prawie dochodzimy do autobusu. Prezydenta można aresztować. No więc różne są właśnie teorie, co zrobić z tymi dwoma osobami. Już zastanawiają się ludzie, czy oni będą po prostu, ile tam zamierzają siedzieć, tak? Czy właśnie to jest jakaś historia na dni. Oni też, Kamiński z Wąsikiem zapowiadają, że oni się zjawią 11 stycznia na tym Marszu Wolnych Polaków, czyli za 2 dni. Wtedy jeszcze to miało się wydarzyć. Tak, pojawiają się pytania, czy policja w ogóle może wejść do Pałacu Prezydenckiego, czy to nie jest jakiś specjalny obszar na terenie państwa, czy właśnie, czy to nie jest wejście w jakieś kompetencje ochrony prezydenta, czy mogą to zrobić. No i nadchodzi wieczór. Nagle nadchodzi wieczór, wszystkie dzieci poszły już spać po dobranocce, prezydent opuszcza gniazdo i w tym momencie pewnie wszyscy policjanci pozdrowienia dla taty, Marysia. Sygnał wydali. Miał umówione spotkanie z Światłaną Cichanowską. Tak, w Belwederze i tam się uda. Daj znać, czy jest coś ciekawego, to się przełączymy, chociaż kurwa ja już trochę wypompowany. Przez Biuro Bezpieczeństwa. Została tam wpuszczona, nie było żadnej awantury. Też przyznawano, że tak, dokładnie chodziło o to, żeby nie było przypadkiem jakiegoś, no wiecie, no wszystko można sobie wyobrazić, co tam mogło się wydarzyć, że prezydent by stanął i powiedział stop, no kto by się odważył, żeby naruszyć nietykalność cielesną prezydenta. Już samo wejście policji, no są głosy takich, powiedziałabym, obdarzonych szacunkiem różnych autorytetów, którzy też uważają, że to jednak była przesada, tak, żeby dokonać te zatrzymania na terenie Pałacu Prezydenckiego. Ja z kolei słyszałam głosy przeciwne, na przykład Maciej Sokołowski, były rzecznik policji, powiedział, że jego zdaniem wszystko odbyło się zupełnie zgodnie ze wszelkimi zasadami. Dokładnie, budynek jak budynek, nie ma jakichś wyłączonych, jakichś miejsc może niektóre są, ale z pewnością nie jest Pałac Prezydencki takim miejscem, do którego policja nie mogłaby wejść. I jego zdaniem też zostało to dobrze przeprowadzone z takiego punktu widzenia wizerunkowego, bo policja bo nie było też ma awantury z prezydentem. Tak, dokładnie. Też policja ma obowiązek dbać o to, żeby nie eskalować emocji społecznych, a ponieważ one są bardzo gorące wokół całej tej sprawy, no to wybrali właśnie taki moment, kiedy nie było kamer, nie było takiej możliwości, żeby ludzie obserwowali to, co tam się dzieje, żeby w sieć nie poszły jakieś nagrania ewentualnego oporu i tak dalej, więc zrobili to zdaniem byłego właśnie rzecznika policji, ale mnie się wydaje to bardzo sensowne jego tłumaczenie, że zrobili tak, jak policjanci powinni to zrobić. Tak, i szefowa Kancelarii Prezydenta, kiedy opowiadała właśnie, jak to wyglądało, no ona miała też właśnie dużo zarzutów. Oczywiście oni go wpuścili, w sensie nie było kamer, bo reżim Tusk chce to nikt tam się nie awanturował, dopytywali ich o podstawy prawne i tak dalej, no ale policja miała ten nakaz. Oczywiście teraz jakby ludzie prezydenta twierdzą, że to się w ogóle bez żadnej podstawy odbyło i tak dalej, ale została tam opowiedziana, sprzedana taka wspaniała teoria spiskowa, że to było tak głęboko ukartowane i zaplanowane, że jak prezydent już chciał z odsieczą z tego Belwederu zmierzać w stronę Pałacu Prezydenckiego. Jak chciał gonić? Pościg jakiś.
za po prostu radiowozami. To stanął tam autobus na ulicy i się po prostu zablokował całą ulicę i zablokował prezydenta. I to jest po prostu cała taka akcja zorganizowana. Przez Donalda Tuska, który zadzwonił specjalnie. Nie wiem, No nie, chyba przez Rafała Trzaskowskiego, który jest przecież jakby powiązany z rządem i to on zadzwonił tam i kazał się zepsuć temu na mrozie. Autobusowi? Minus 10, tam jest jeszcze taki ostry podjazd. No, W sensie, Łukasz? przypadki chodzą po autobusach, ale jest to przedstawiane w taki naprawdę dramatyczny sposób, że po prostu wymyślono masterplan przebiegły. Na to, jak... Czyli nie zima, nie krzywizna ulicy. A nie wiem, możliwe, że Restream ma jakoś wcześniej te, bo... tylko telefon. Ale to jest, jakby ten wątek, ja myślałam, że to jako żart jest tam wrzucony, jest to ale możliwe. ten wątek jest naprawdę ciągnięty, tak, że tam autobus odegrał ważną rolę w tym, jak to wyglądało. Do front, czy jest teoria spiskowa, że była ustawka z Dudą, sobie wyszedł? Na pewno jest. Jak jakaś teoria spiskowa może być, to na pewno jest. Zabunkrowali Kamiński z Wąsikiem. Agata, ty tam byłaś pod pałacem, co tam się działo? Tak, rzeczywiście pojechałam tam na chwilę, było mroźno. No słuchaj, Kimer, oglądaliśmy sobie Marsz Polaków przez ponad 2 godziny. Teraz oglądamy sobie program polityczny na Okopres i do spania. Nie było jakiegoś znacznego tłumu. Nie miałam też wrażenia, żeby on jakoś... Nie, Łukasz, nie. Powiem ci, że chyba raz mi się zdarzyło zbanować kogoś na streamie do tej pory. Z Wąsikiem zostali przewiezieni na komisariat na ulicę Grenadierów, to też osoby, które oglądały telewizję Republika, usłyszały, że mają tam się przemieścić. No ale co zobaczyłam pod Pałacem Prezydenckim? Po pierwsze, usłyszałam wezwania do tego, żeby wpłacać pieniądze na telewizję Republika. Bo jest to telewizja, która no, na przykład nie poddaje się takim firmom jak IKEA czy mBank, które Tym autobusem kierowała Magda Biejat, z reklamowania w telewizji Republika z powodu wypowiedzi publicystów na antenie tej telewizji. Usłyszałam okrzyki różne, z kim Barcelona częściowo gra? znane mi i nawiązujące do haseł Prawa i Sprawiedliwości z kampanii wyborczej, a częściowo zupełnie dla mnie nowe, tak jak te o Ruda i Wronie. Ruda! Wrona! Orła nie pokona. Tak, nie znałam tego wcześniej. Było tam dużo o Tusku, agencie, raz niemieckim, raz rosyjskim i tak dalej. Ale bardziej niemieckim. Były też nawiązania do Smoleńska. I generalnie, gdybym miała o takim ogólnym swoim wrażeniu powiedzieć, to najbliżej temu zgromadzeniu było do zgromadzeń smoleńskich. W takim jakimś klimacie, który tam był. Był krzyż, był hymn. O kurwa, to widzę grubsza teoria spiskowa z tym autobusem. No, a pamiętacie, jak w Warszawie był kierowca autobusu pod wpływem amfetaminy? Przebywali pod tą komendą. Nie wiem, co to ma wspólnego, ale tam też nie możemy wykluczyć, że coś ma. Reporter telewizji Republika, który wcześniej rozmawiał z pełnomocnikiem i wiedział, że tam są ci politycy. To podświetlenie Majszop z Wąsikiem i Kamińskim? Istnieje prawdopodobieństwo, że posłowie na Sejm Rzeczypospolitej zostali uprowadzeni. Tego nie widziałem. Ale gdzie oni są? Czy są tutaj, czy nie? Proszę mi podać numer do rzecznika i tak dalej. Więc a to Puchar Króla? Awantura, tam też się gromadzili ludzie. Przyjechali tam też politycy Prawa i Sprawiedliwości i co ciekawe, nie zostali też wpuszczeni na komendę. Tam był i Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński, Przemysław Czarnek. Tam się naprawdę ich sporo zgromadziło. W międzyczasie już chyba mniej. Zdecydowanie mniej niż w TVP. Okay. W tym czasie już wiesz, Nowacki bełkot, jak coś pobudza, to jeszcze nie znaczy, że poprawia twoje skille. Albo, że jest neutralny dla twoich skillów jako kierowcy. Myślę, że generalnie po amfetaminie nie jest lepszym kierowcą. Nie będę przytaczać, co mówił Czarnek czy Jarosław Kaczyński. No to był cały czas taki przekaz, że to są więźniowie polityczni, że to jest niebywały skandal. O Jezu, w Arabii grają, ja pierdolę, ja pierdolę. Czyli jakby tworzenie cały czas takiego właśnie mitu.
wokół tego, ale co jest ciekawe, tam przy tym areszcie śledczym oni też się domagali, to już było grubo po godzinie 22, tam też się gromadzili właśnie politycy Zjednoczonej Prawicy i domagali się wejścia z interwencją poselską po nocy do aresztu. To też jest raczej nadużycie mandatu, ale oni, tam było na przykład takie wystąpienie Mariusza Goska z Suwerennej Polski, które trzeba wysłuchać. Skutek telefonu kogo? Bodnara? Niech pan się nie boi. 31 stycznia jest koniec. Budżet nieprzyjęty, wybory. Mówi do pana minister, który nadzorował zakłady karne jeszcze niedawno. Jest pan świadomy, że przetrzymuje pan posłów z immunitetem? Wyłączył się. Nie wolno panu zatrzymać posła z immunitetem. Ale nie, oni nas już nie wpuszczą, bo on już powiedział, że jutro rano, więc oni nas nie wpuszczą, słuchajcie, to nie ma sensu po prostu. No to przez tą bramę trzeba przejść. Ale nie, no nie będziemy Nie, no panowie, państwo nie. nas zatrzymają, wtedy trafimy. Oni się wystraszyli, Bodnar Tak zadzwonił, jest. mieli otworzyć, mieli nas puścić. Powiedzieli na początku otworzą bramy, przekazali 3-4 razy w ramach podjętej interwencji poselskiej, że wpuszczą posłów, a potem pewnie ktoś zadzwonił z rozkazem, wystraszyli się i niestety funkcjonariusze podlegli ministrowi sprawiedliwości, podlegli Bodnarowi, wykonują jego rozkazy. Powiedzieli, że zamknięte na 4 spusty, nie wcześniej niż jutro o 8 odsyłają do rzecznika, skandaliczne. Sytuacja wokół tego wszystkiego jest napięta do granic możliwości. Jest szereg pytań, które można tutaj zadać. Pierwsze to jest takie, no i co teraz? O chuj chodzi. Są osadzeni, są w tym areszcie. Jak długo będą tam siedzieć? To jest pytanie, tak? Bo prezydent oczywiście nie chce się cofnąć, cały czas stoi na tym stanowisku, że moje ułaskawienie jest ważne, to z 2015 roku. Politycy PiS piszą po prostu na berdyczu w Twitterze po angielsku, że tutaj się dzieje przewrót, że dyktatura, że to są więźniowie polityczni trzymani przez reżim Tuska. Dużo się mówi właśnie w tych wpisach ich o tej karcie takiej opozycyjnej Mariusza Kamińskiego. Dlaczego to jest taka ważna postać dla nich? No, ja bym w ogóle zapytała, Idę dlaczego nalać tak sobie dużo wody energii Prawo i Sprawiedliwość włożyło akurat w Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I jak sobie przypomnimy, to jeszcze kilka dni temu to TVP było takim najważniejszym tematem i wokół tego strasznie dużo się działo. No a teraz tak jakby wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości zabrali się i zaczęli bronić właśnie Kamińskiego i Wąsika. I no, może nie zaczynałabym rzeczywiście od daty urodzenia Kamińskiego, ale jego przeszłość jest tutaj bardzo istotna, bo on rzeczywiście pod pewnymi względami dla Prawa i Sprawiedliwości jest bohaterem, czy jest taką postacią, która kumuluje w sobie bardzo dużo wartości, które są ważne dla Prawa i Sprawiedliwości. Kamiński bardzo wcześnie, jeszcze jako nastolatek, zaczął działać w opozycji demokratycznej w latach 80. On się urodził w roku 65 i już jako 16-latek został po raz pierwszy źle potraktowany przez państwo, bo wylądował w zakładzie poprawczym za to, że oblał czerwoną farbą pomnik Armii Czerwonej, pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. No a potem były jakieś wyroki, udział w manifestacjach, też należał Myślę, do że piloci myśliwców, organizacji, słuchaj, rozbójnik, które tworzyły Rumczajs opozycję. operują w trochę innych On warunkach. jest kimś, kto ma bardzo mocną opozycyjną I kartę. mają mniejsze szanse na spowodowanie wypadków komunikacyjnych. No, nie jest to ktoś taki jak poseł Piotrowski na przykład, czy tam parę On innych ma postaci. mocną antyopozycyjną kartę. Tak, no właśnie. No tak. Więc to jest jedna rzecz. Dlatego go bronią, bo się wpisuje w całą taką opowieść antykomunistyczną, opozycyjną Kurwa, zaraz będzie 3,5 godziny. Prawa i Sprawiedliwości. No, z drugiej strony rzeczywiście jest tym, który tworzył i współtworzył i kierował Też mi się wydaje, że w służbami powietrzu jest specjalnymi Prawa i mniej gęsty Sprawiedliwości ruch i uliczny. w pierwszym rządzie i w tych kolejnych rządach. Więc jest człowiekiem, który ma dużą wiedzę, wie to i owo o różnych politykach i o kulisach tamtej władzy. No ale z tym z kolei wiąże się to, dlaczego
w moim przekonaniu, ale też w przekonaniu mnóstwa innych osób, które przyglądały się choćby działaniu CBA właśnie za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, no on absolutnie do tego więzienia powinien trafić. CBA w tamtych czasach, no to była taka maszynka do produkowania afer, tak naprawdę. Nie do szukania przestępców, ścigania przestępców, tylko do kreowania przestępców. Ja przypomniałam sobie tekst Piotra Pytlakowskiego i Cezarego Łazarewicza jeszcze z 2009 roku, gdzie oni podsumowali działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego i podsumowali je tak. Prowokacja, podstawieni agenci udający ludzi interesu albo współpracownicy werbowani spośród jakichś szemranych biznesmenów. CBA samo typuje podejrzanych, montuje ich w wymyślone transakcje, przekazuje pieniądze, czasem bez ich wiedzy i woli, a potem zamyka. Tak pomyślana fabryka może już właściwie działać w cyklu zamkniętym. Zatrzymać nawet za umówienie spotkania z szefem CBA albo za sprzedaż działki użytkowanej przez CBA. I no, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w końcu skazani za prowadzenie tego rodzaju działalności, a myślę, że Prawo i Sprawiedliwości, zwłaszcza Jarosławowi Kaczyńskiemu, bardzo zależy na tym, żeby po prostu takie rzeczy, które tworzyły tę fabrykę do preparowania afer, no żeby to wszystko nie wyszło. No właśnie, sama powiedziałaś, że Mariusz Kamiński ma taką kartę opozycyjną, więc to się idealnie wpasowuje w tę całą narrację, że tak jak PiS promuje to, że to jest koalicja 13 grudnia, reżim Tuska i tak dalej, skazany za komuny, skazany za reżimu Tuska. Składa się wszystko w całość. No więc ewidentnie PiS chce to wykorzystać jako takie swoje paliwo. Czy tak jak to, że wspominałam, jak oni naganiają na ten Marsz Wolnych Polaków. Jak myślicie po dzisiejszym marszu, proteście albo w trakcie dzisiejszego marszu, protestu, z tego, że to będą teraz chyba jeszcze trwa, figury, tak? czy udało się albo uda się PiS-owi zbudować swoją mitologię nową opozycji na Kamińskim i na przejęciu TVP? Na Kamińskim i Wąsiku i na przejęciu TVP? Czy wszystko rozejdzie się po kościach jednak? Po prostu przychodzi ta zła władza i po prostu nam zamyka bohaterów narodowych, którzy walczyli z korupcją, tak? To też jest podkreślane, że za to, że walczyli z korupcją, oni dostali wyrok przez ten po prostu skorumpowany system sądowy. I druga rzecz to jest to właśnie... Ja muszę Dominika to powiedzieć. No naprawdę, oni nie są znani z jakichś szczególnych zatrzymań i z jakichś głośnych wsadzeń za kraty jakichś przestępców. No raczej są znani za potykanie się o własne sznurówki i no i właśnie takich wykreowanych, sztucznych afer. Przecież to Kamiński z Błaszczakiem, Kamiński z Błaszczakiem pokazywał prezentację ze zdjęciem, na którym chłop ruchał konia. No ludzie, kurwa, złoci. Jak z posłanką Sawicką, czy jeszcze paru innych. No właśnie, ale ewidentnie... Ale mit jest, tak. Wielcy walczący z korupcją politycy. I pytanie teraz, co, takie bardzo pytanie, no bo ten mit to sobie tam można tkać i to jakby nabudowywać, robić całą narrację wokół tego, ale pozostaje pytanie, no i co teraz? Bo Mariusz Kamiński też ogłosił głodówkę. Pytanie, czy na przykład my to nagrywamy w środę późnym popołudniem, więc wy to oglądacie w czwartek wieczorem, już trwa sobie ten Marsz Wolnych Polaków i tu różne rzeczy mogły się wydarzyć. Ja nie wykluczałabym nawet takiej historii, że nie wiem, że Andrzej Duda ogłasza to ułaskawienie na Marszu Wolnych Polaków na przykład. Albo pytanie, czy w ogóle zrobiłby takie ułaskawienie, no bo jest w pasie. Przysięgam, kurwa, Kamiński z Błaszczakiem i prezentacja, publicznie pokazywana prezentacja ze zdjęciem, na którym chłop rucha konia albo krowę, to jest chyba najniższa rzecz w polskiej polityce, jaką widziałem. Zwłaszcza, że było to wykorzystane do szczucia na migrantów. Bo jednak sądy zadziałały, służby państwa zadziałały, oni są osadzeni, no nie wyciągnie ich w inny sposób niż tylko jeszcze raz wydając ułaskawienie. No może powiedzieć, że nie wiem, no potwierdzał wielokrotnie, że on uważa, że ono jest w mocy i nic, nie? Jakby sądy działały dalej. Więc ja tu nie widzę trochę innej ścieżki, bo oni też nie mają już
no mogliby ewentualnie jeszcze skargę nadzwyczajną złożyć, tylko ona by musiała iść albo przez RPO, albo przez prokuratora generalnego. No więc nie wydaje mi się, żeby żaden z nich chciał po prostu jeszcze być tak wykorzystany w tej sytuacji. No tak, są jakieś takie plotki, że właśnie Andrzej Duda będzie próbował to zrobić w inny sposób, że po to też było to spotkanie z panią Manowską. Ale no tak, no to co zrobi Andrzej Duda jest jakoś tutaj kluczowe i bardzo interesujące, bo on ewidentnie próbował się ustawić tutaj w roli takiego arbitra. On po spotkaniu z Szymonem Hołownią, bo on w poniedziałek spotkał się z Szymonem Hołownią. Tak, Mateusz, tym bardziej, że chyba później ktoś wykrył, gdzieś upubliczniono, skąd to się wzięło, w sensie pokazano jakiś fragment filmu, z którego pochodziło to zdjęcie, bo to w ich narracji miało być zdjęcie z telefonu któregoś z imigrantów i to chyba, o ile dobrze pamiętam, to był kadr z wideo, to chyba nie było zdjęcie, no nie? I zgłosił taką propozycję dla Szymona Hołowni, no skoro jest Sorry, Matias, jak to sam powiedział, konia z rzędem temu, kto zrozumie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, jedna pętla zapętla się z drugą pętlą i te pętle nie daje się ich rozpętlić, no to ja proponuję, że po prostu uznajcie, że ja mam rację i tak jak ja powiem, to tak będzie. Czyli olewamy po prostu Sąd Najwyższy, Jebać sąd i wszystkie inne instytucje. Sądy powszechne, które prawomocnie skazały. Ej, Mateusz, słuchajcie, jak byłem w gimnazjum, to był tam taki Paweł, miałem kolegę w klasie i wtedy jeszcze gry kolportowało się pirackie na płytach i mieliśmy w klasie jednego ziomka, przypominam, że to jeszcze było na wsi do tego i z internetem też było jeszcze takse i mieliśmy jednego ziomka, który miał nagrywarkę i szybki internet i on kolportował pirackie gry w klasie, ale z jakiegoś powodu ten nasz kolega, no strasznie go bolało, jak zostawało wolne miejsce na płycie i z jakiegoś powodu zapełniał to miejsce bardzo dziwną pornografią, w tym zoofilską. I mimo, że koledzy się z niego śmialiśmy się z niego, to on to robił nadal. Nie wiem dlaczego. To były pewne rzeczy, które tam widziałem, to widziałem po raz pierwszy i ostatni w życiu. Tego rodzaju zachowania podszyte pod tekstem seksualnym. Także tak. Także Tomek, pozdrawiam, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze. Andrzej Duda mówi jak jest. Tak. To jest mniej więcej tego rodzaju propozycja. No więc Gry na kasetach też pamiętam, ale już bardzo słabo. Pytania. Co teraz się wydarzy, tak? Ja myślę, że nie wiem, może poczekać tydzień, 2 nawet, miesiąc. Na czym były gry na kasetach? To był Commodore? To ułaskawienie się wydarzy, bo naprawdę nie widzę tutaj innego kroku. To było Atari. Dla prezydenta. Nie wiem w jaki sposób, chyba że po prostu już stwierdzą. Mi właśnie nawet ten kolega nie pokazał strony, nie pokazał kurde nikomu żadnej strony. Ja nie wiem skąd on to brał. Nie wiem skąd on to brał w ogóle. Kiedyś też pamiętam w tych czasach, jak internet nie był tak szeroko dostępny, to też miałem takiego jakiegoś znajomego magika komputerowego, który w ogóle chłop już dawno jest na tamtym świecie, ale opowiadał, pamiętam, Atari było na kasety. Opowiadał mi o jakimś takim dziwnym sposobie łączenia się z internetem satelitarnym, gdzie zamiast pobierać coś, co chciałeś pobrać, to łączyłeś się z jakimś takim, satelitarnym przekazem kontentu i pobierałeś ten kontent, nie mając za bardzo wpływu na to, co pobierasz. I pobierałeś mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, które później dopiero musiałeś selekcjonować. I też mówił, że w ten sposób stał się posiadaczem bardzo dziwnych materiałów pornograficznych z udziałem, różnych gatunków. Niech oni siedzą, to jak wyjdą za 2 lata... To nie wiem o co chodziło i czy taka technologia istniała, czy był taki sposób łączenia się z jakimś... To nie było peer-to-peer, no bo peer-to-peer to zawsze pobierałeś jedną konkretną rzecz, a tutaj miałeś po prostu
łączyłeś się z jakimś takim, kurde, przesyłem danych i pobierałeś to wszystko. Tak się tłumaczył, może tak, no. Nie wiem, no tylko pytanie, czy oni się na to godzą, tak? Miał żonę i dzieci, może to była jego Więc, wymówka oficjalna. Różne są tu rzeczy. Druga rzecz to, Co zrobi większość rządząca i jak się w tym odnajdzie? Jak w tym odnajdzie się Donald Tusk, jak w tym odnajdzie się Szymon Hołownia? Tak jak powiedziałaś, Plejadianie tylko ujawniają swoje Hołowni własne nie nagie było foty. to Czy tam foty ziemianek, nie specjalnie pamiętam, wygodne. pogubiłem się. No bo Hołownia nie jest politykiem, który lubi jakieś takie twarde rozstrzygnięcia i stawianie się po jednej czy po drugiej stronie. No a tutaj sytuacja go zmusiła do tego. No a Tusk i też inni jego Właśnie jakaś koalicjanci, taka są w satelitka, tam tyle też trudnej pamiętam, że sytuacji, coś, że, kurde, no, satelitarnego było jakby nie było. w tym jego czy to nazwać, koncepcie. zapętleniem, chaosem czy dualizmem prawnym, Czego no ksywa to żubr? nie mamy czystej prawnie sytuacji w Polsce i w sensie no, ona jest czysta prawnie o tyle, że jest jakiś konsensus wśród prawników i organizacji międzynarodowych, sądów międzynarodowych i tak wyrok dalej, jest wyrok. że jakby wyrok jest wyrok, jakby mamy szereg wyroków, które stwierdzają to i to ciało, tak jak ta Izba Kontroli, no, że jest po prostu out do rozwiązania, tak jak wcześniej rozwiązano Izbę Dyscyplinarną, Sprytnie, bo przymuszono w XXC, końcu do sprytnie. tego rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest taki wniosek dla tej koalicji rządzącej, że z tym Mam trzeba na imię szybko żubr, no, zrobić porządek, ale naprawdę, na bo drugie. inaczej to się będzie pogłębiało, takie wprowadzanie chaosu, wiecie, trzeba mieć z tyłu głowy też to, teraz kiedy to nagrywamy, czekamy nadal na czwartek, kiedy Trybunał Konstytucyjny A, kumam Mateusz, okej. rozpoczyna taką serię różnych wyroków i oni będą w najbliższych dniach w sprawie Adama Glapińskiego dwukrotnie No, się tam mogło też właśnie jakaś krótkofalówka być grana. No właśnie, i te satelitarne przekazy. Ale co to są za przekazy? Dlaczego ktoś komuś przesyła, kurwa, jakiś strumień zwierzęcej zoofilskiej pornografii, który potem chłop pobiera sobie na dysk? Piracko jakoś. i kasować różne, czy tam, nie wiem, nawet nie kasować przepisy. Lewacki tylko Bełkos wydawać musiałyby różne pojawić wyroki, że się tego nie wolno, żubry tamtego nie 0%, wolno i a tak chyba dalej, nie ma i tak takich. dalej. Będą jeszcze orzekać i w sprawie likwidacji TVP, wkrótce, no całe mnóstwo różnych rzeczy, wszystkich takich i tak to będzie wyglądało, tak? Nagle się ten Trybunał odkłócił, czego nie będzie chciała zrobić ta koalicja, to Trybunał będzie wydawał jakieś orzeczenia, albo ktoś się będzie właśnie odwoływał do jakichś tych powołanych przez PiS. Fajnie. Typiary z Okopres mówią nam Prezydent będzie ułaskawiał po kolei jakieś tam osoby, już są pogłoski o publicystach ułaskawianych mówią przez nam niego. o Wąsiku i Kamińskim tak to i będzie Hołowni, wyglądało, a my gadamy trzeba albo o w naćpanych końcu, pilotach, albo o jakoś zoofilskiej unormować pornografii tę sytuację pobieranej prawną. przez I tam, satelitę. gdzie Świetnie. mamy do czynienia Świetnie. właśnie Poziom z zostaje instytucjami, utrzymany. które Podoba mi służą się to. tylko właśnie do dublowania, Satellaview, nie wiem, co to jest nawet. do zacierania, do wprowadzania takiego chaosu prawnego, trzeba to będzie rozwiązać. To już jest wszystko na dziś. Klasycznie prawie wszystko, bo jeszcze Świetnie mamy dziewczyny, dla was, cieszę się, że to już program wszystko, bo nie wiem do jakich tematów doszlibyśmy na tej transmisji, gdybyście opowiadały o polskiej polityce jeszcze z 15 minut dłużej. a dziś w plusie będzie Od naćpanych pilotów doszliśmy do zoofilskiej pornografii, świetnie. Tak, zgadzam się, Mateusz, że jakby powiedzieli komuś o Kamińskim tej zoofilii, to nikt by nam nie uwierzył. Słuchajcie, kochani, dziękuję wam za dzisiejszy wieczór. Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiejszy wieczór, dziękuję wam za wspaniale spędzony czas na Marszu Wolnych Polaków, który nic nie zmienił w Polsce. Serią, opinią publiczną wstrząsnęła dzisiaj seria wydarzeń kompletnie bez znaczenia. Cieszę się, że przeżywaliśmy te wydarzenia bez znaczenia wspólnie. Cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć razem z wami. Właśnie, Michał, jeszcze chwila i byśmy zaczęli gadać o libertarianach, więc to jest już w punkt, idealny moment, żeby zakończyć. Dziękuję za dziś. Widzimy się jutro rano i pamiętajcie o łapkach w górę na YouTubie i pamiętajcie, nie wiem o czym, na Twitchu.
Lewacki Bełkot tam spamuje swoim live'em. Nie wiem, czy go polecam, bo nie wiem, co na nim będzie i nie wiem, może tam będą jakieś gołe stwory. Więc do jutra, kochani. Do jutra, do zobaczenia. Elo. A i komcia jakbyście dali, po prostu dajcie w komciu PDW. PDW pod filmem dajcie w komciu. Dzięki Łukasz za przypomnienie. Dajcie w komciu PDW. PDW dajcie w komciu. Elo.